Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Was w dniu dzisiejszym na 12. Międzynarodowej Konferencji Studentów i Doktorantów Inżynier XXI wieku. Jest nam niezwykle miło gościć Was tutaj, ponieważ dwie ostatnie edycje przeprowadzaliśmy zdalnie i mieliśmy jedynie wyłączność transmisji online. Chciałem prosić o uroczyste otwarcie Jego Magnificencję, rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej, profesora Jacka Nowakowskiego oraz dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, profesora Jacka Pezdę. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa zgromadzonych w tej sali. Zanim rozpocznę moje krótkie wystąpienie, chciałbym przywitać Jego Magnificencję rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej, pana profesora Jacka Nowakowskiego. Chciałbym również przywitać prorektora do spraw nauki i współpracy zewnętrznej, pana profesora Krzysztofa Brzozowskiego. Witam również prorektora do spraw nauki i kształcenia, dydaktyki i spraw studenckich pana profesora Tomasza Knefla. Nie wiem, czy pan profesor jest na sali. Nie ma pana profesora. Dobrze, witam również dziekanów naszych wydziałów, dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego pana profesora Ernesta Zawadę. Witam dziekana Wydziału Zarządzania i Transportu profesora Andrzeja Maczyńskiego. Pan profesor jest. Witam dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu pana profesora Rafała Bobińskiego. I witam również dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej, Budownictwa i Środowiska profesora Włodzimierza Biniasia. Witam również kanclerza naszej uczelni, pana magistra Łukasza Sieklińskiego i pana kwestora Dariusza Bochena. Nie wiem, czy pan kwestor jest z nami. Nie ma pana kwestora. Proszę Państwa, serdecznie witam wszystkich Państwa. Witam wszystkich uczestników konferencji, prelegentów, przedstawicieli firm, studentów i pracowników naszego wydziału, jak również uczniów szkół średnich, bo tacy też biorą udział w naszej konferencji. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o naszą konferencję, jest to 12. edycja konferencji. Konferencja odbywa się zawsze na początku grudnia. Konferencja nasza jest objęta patronatem honorowym ministra edukacji i nauki i dofinansowana z programu Doskonała Nauka. W ramach bieżącej edycji konferencji zgłoszonych zostało 140 artykułów, z tego 118 przeszło pozytywną weryfikację recenzentów. Te artykuły ukazały się w 5 tematycznych monografiach i łącznie zajęły 1406 stron. Nasza konferencja cieszy się stale rosnącą popularnością. Jak Państwo widzicie tutaj na tym slajdzie, z roku na rok mamy coraz więcej artykułów zgłaszanych. Tak samo było obecnie. Mamy 65 artykułów, które zostały zgłoszone z zagranicy i 75 artykułów zgłoszonych przez autorów z naszego kraju, co procentowo przedstawia się tak, jak Państwo tutaj też widzicie, czyli 54% to są artykuły krajowe, 46% to są artykuły zagraniczne. Oczywiście, jeżeli chodzi o uczestników, to są uczestnicy z uniwersytetów, wyższych uczelni, instytucji i firm, zarówno krajowych i zagranicznych. Patronat honorowy na naszą konferencję również objęły takie instytucje jak Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Bielski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich oraz Bielski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Wartością dodaną naszej firmy jest to, że nasi uczestnicy czy uczestnicy konferencji mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami przemysłu. Tutaj Państwo macie logotypy tych firm, których przedstawiciele uczestniczą w tej konferencji. Jest to przede wszystkim możliwość
nawiązania kontaktu i połączenia nauki z praktyką, co jest bardzo istotne z punktu widzenia chociażby absolwentów, którzy kończą naszą uczelnię. W ramach konferencji przewidziano szereg wykładów, prezentacji, warsztatów. Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. I chciałbym również, żebyście Państwo aktywnie włączyli się w te obrady, w tą naszą konferencję. Ponadto, proszę Państwa, zapraszam już może z tego miejsca na godzinę 15, gdzie nastąpi uroczyste zakończenie konferencji. Zostaną wręczone nagrody za najlepsze prace. Te prace Państwo będziecie mogli obejrzeć tutaj na piętrze. Wszystko odbywa się de facto na tym pierwszym piętrze. Jak Państwo wyjdziecie z tej sali, w korytarzu, w holu, tam znajdują się te prace. Zapraszam bardzo do zapoznania się z tymi pracami naszych uczestników, bo trzeba pamiętać, że konferencja to nie tylko, proszę Państwa, wykłady, ale to również są tak zwane rozmowy kuluarowe, czyli wymiana poglądów, rozmowy twarzą w twarz i też do tego Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, nie przywitałem jeszcze uczestników, którzy nie są obecni tutaj z nami, tylko są przed monitorami komputerów. Również serdecznie witam Państwa. Jak można powiedzieć, co roku już prowadzimy bezpośrednią transmisję, którą obsługuje firma Rekord. Z swojej strony życzę Państwu udanych obrad, życzę takich żywiołowych, merytorycznych dyskusji, ale przede wszystkim mam nadzieję, że Państwo wyniesiecie tutaj same pozytywne wrażenia związane zarówno z samą konferencją, jak również z pobytem na naszej uczelni, a organizatorzy zrobią wszystko, żebyście Państwo po prostu się nie nudzili. Jeszcze jedna informacja na koniec, proszę Państwa. Chciałbym, żebyście wszyscy wytrwali do końca, ponieważ mamy również niespodziankę dla uczestników konferencji, a mianowicie rozlosujemy ten oto sprzęt, który tam Państwo widzicie, czyli konsolę wśród wszystkich uczestników konferencji. Dlatego warto z nami zostać do samego końca. Z mojej strony, proszę Państwa, to wszystko. Prosiłbym teraz jego magnificencję rektora profesora Jacka Nowakowskiego o uroczyste otwarcie 12. edycji Międzynarodowej Konferencji Studentów i Doktorantów Inżynier XXI wieku. Bardzo dziękuję, panie dziekanie. Ja odniosę się jeszcze do słów pana dziekana. Bardzo cieszymy się za tak liczny odzew i zaproszenie, które państwo przyjęli do udziału aktywnego, a również różnych wykładach i warsztatach, referatach, które będą prezentowane w ramach konferencji Inżynier XXI wieku, bo to konferencja, która jest organizowana przez inżynierów dla inżynierów, ale warto, myślę, zwrócić też i spojrzeć na to, że to jest konferencja adresowana do wszystkich osób, na pewno przede wszystkim młodych, ale generalnie wszystkich, którzy interesują się techniką, nauką, myślę też zmianami i rozwojem naszej cywilizacji, bo różne tutaj są wykłady i zagadnienia. Powiedziałbym zagadnienia od projektowania po eksploatację, od technologii wytwarzania po na przykład zarządzanie produkcją czy też ocenę jakości. Na pewno pojawiają się również takie zagadnienia niezwykle istotne z punktu widzenia przyszłości naszej cywilizacji, jak ekologia, jak inne niż standardowe, konwencjonalne pozyskiwanie energii, na przykład energii elektrycznej. Jest szereg tematów, które myślę zainteresują praktycznie każdego gościa naszej konferencji. Warto również odnieść się do roku 69. To jest rok, w którym powstaje nasza uczelnia. Mamy ponad 50 lat tradycji, jeżeli chodzi o kształcenie inżynierów, ale jesteśmy uczelnią o kierunkach również humanistyczno-społecznych i medycznych. A zadałbym takie pytanie, co charakteryzuje rok 69. Takie pytanie do państwa z sali. Konferencja inżynierów, rok 1969. Słynne wydarzenie, jedyne w historii naszej cywilizacji. Doskonale, super, wspaniale. Apollo 11, lipiec 69, pierwszy człowiek, pierwsi ludzie na Księżycu. To jest też data utworzenia naszej uczelni. Proszę państwa, ponieważ mamy przed sobą szereg bardzo ważnych wydarzeń,
już naprawdę zapraszam do aktywnego udziału, ale jest jeden wątek, o którym też trzeba pamiętać. Od lat bardzo aktywnie w naszych konferencjach uczestniczyli studenci, młodzież, pracownicy z Ukrainy, z uniwersytetów, uczelni technicznych, politechnik ukraińskich, z Lwowa, z Odessy, z Kijowa. Było ich wielu tutaj na tej sali. Byli faktycznie bardzo istotnym elementem od lat naszej konferencji. W tym roku w związku z agresją Rosji na Ukrainę nie mogli tutaj przyjechać. Myślę, że w przyszłym roku uda się powrócić do licznego udziału naszych przyjaciół, naszych kolegów z Ukrainy, ale pamiętajmy w tym roku o tym, że nie mogli tutaj przyjechać w związku z agresją Rosji na Ukrainę. To ważny element również naszych czasów. W takim razie zapraszam do udziału w konferencji. Konferencję Inżynier XXI wieku, 12. edycję. Otwieram. Zapraszam do udziału. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo za uroczyste otwarcie. Zanim przejdziemy do pierwszego wykładu, chciałem kilka jeszcze takich spraw organizacyjnych powiedzieć. Osoby, które będą prezentowały się tutaj w dniu dzisiejszym, proszę, aby jeden wykład wcześniej podejść do jednego z naszych operatorów kamer, którzy znajdują się tutaj na środku, aby przygotować wcześniej mikrofon. Chcemy, żeby wszystko biegało sprawnie i szybko. Z kwestii nagród, o których słyszeliście, każdy z was powinien otrzymać numerek do loterii. Jeżeli jesteście osobami, które się przedstawiają, mają dzisiaj jakiś wykład do powiedzenia, to w trakcie rejestracji, jeżeli jesteście studentami, powinniście to otrzymać od waszych wykładowców, z którymi przyszliście na tą konferencję. Na środku pierwszego piętra znajduje się urna. Należy wypełnić kuponik, wrzucić numerek i o godzinie 15 przed zakończeniem odbędzie się losowanie. Jeżeli chodzi o pulę nagród, mamy 2 konsole Xbox i ktoś dzisiaj z nimi stąd wyjedzie. Jeżeli chodzi o wyjazd, na hasło konferencja możecie bezpłatnie wyjechać z naszego parkingu, co też jest dużym plusem. Chciałem także przekazać, że pierwszą przerwę zrobimy o godzinie 10. Od godziny 10 rozpocznie się sesja posterowa, czy właśnie ocena prac wszystkich uczestników naszej konferencji, na którą również gorąco zapraszam. A teraz na pierwszy wykład chciałem zaprosić na scenę pana Adama Grajcara z Politechniki Śląskiej. Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo, Panowie Dziekani, wszyscy zgromadzeni koledzy i koleżanki. Dziękuję za to wyróżnienie, że mogę tutaj dzisiaj przed Państwem się zaprezentować. Gratuluję Wam, że możecie uczyć się na takiej dobrej uczelni, w tak ładnej scenerii, jaką dzisiaj rano mogłem zaobserwować, a w nadchodzących dniach będzie chyba jeszcze ładniej, ponieważ spadnie śnieg. Wykład będzie w języku angielskim, ponieważ mamy uczestników również z zagranicy. To tyle. Z tą godziną 10 to bym troszkę polemizował, bo już jesteśmy troszkę po czasie, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. Nie chciałbym na szybko tego prezentować. Okay, let's start the lecture. So, as you can see, title of the lecture is Lighter and Safer Selected Aspects of Modern Car Material Design. I'm from Salesian University of Technology. Okay, so you know that the story of different vehicles began many years ago. For example, in the 19th century, the main requirements concerning vehicles were ability to move forward, ability to turn, maximum speed was 16 kilometers per hour. For example, a frame was adapted for a carriage, and the horses were afraid of it. What we can know today, of course, we have to use latest technologies and materials. We need high travel comfort. We, of course, sometimes need much higher speed. And I know that there are no reports of problems with horses. Okay, so our aim is to produce lightweight, safe, and ecological
vehicles in general. My research area is focused especially on materials, modern materials, but many of you are focused on different types of the story, like we need modern joining technologies, modern forming methods, autonomous systems, modern construction solutions, new energy sources, simulations, modeling, and computational engineering. Such a very complex approach is needed to produce lightweight, safe, and ecological cars. This is a plan of my presentation, so I'd like to start with some environmental aspect, and I'd like to finish with modern approach to steel design. Okay, so you know that the rector said environmental aspects are very, very important because this planet is something which should be the most important for us. Going to vehicles, of course, we know that we can reduce the weight of typical cars using different types of materials like aluminum alloys, magnesium alloys, of course, carbon fibers. And please look how important weight reduction we can achieve. But you should answer the question, are you able to pay for it? Yes, because we can even produce a car from gold, but we have to pay for it. And this is a very important aspect in all engineering sciences. So as you know, nowadays we mainly use steel, and please believe me, for the next 20, 40 years, the steel will be also the most popular material in this industry. Of course, not typical steels, but more advanced, let's say, high-strength steels. And weight reduction is quite also, we can achieve from 10 to 30% weight reduction. Another important aspect is gas emissions. For example, please look to these materials compared to iron alloys. So these are unfortunately greenhouse emission produced, which we have during production of magnesium alloys and other materials, and steel is very, very efficient here. What is more important, such materials like steels, aluminum alloys are practically 100 recyclable, so it's extremely important. With magnesium alloys, they are okay, but still there are some problems with their using, and their recycling it's not so obvious. The same problems we have, for example, with polymer, with composites, and with carbon fibers. So our thinking should be very, very complex. A good reason to do something was the year 1975. In this year was an oil crisis, so there was no oil, so there was a pressure to reduce weight of vehicle, and as you can see, it was successful, and it is directly related to reduction of fuel consumption. Initially, it was at the expense of the power, but you can see in the next years we were successful with power. And for example, today in our cars we have our cars are much more complicated because we have some additional equipment for our comfort, for our safety. That's why the mass of the vehicle is the same like, let's say, 50 years ago. But we are successful now with fuel consumption and with the power. Why was it possible? It was possible due to using different solutions, including lighter materials and more durable materials, and I'm going to talk about it today. So this is a very nice example of the same model of the car from the year 1992 and 2016. So you can see that we have two completely different behavior of the car structure. Of course, the new one is much more better, and here, unfortunately, this driver is probably dead, unfortunately, because the car structure is completely destroyed.
So nowadays we need a lot of different materials, especially steels of different strength level, but also, of course, aluminum alloys. So this is a very modern approach to design a structure of a car. A little bit of history. 20 years ago, we used mainly deep drawing steels with very good elongation. Of course, this is ductility, plasticity, and unfortunately with the low yield and tensile strength. Let's say 15 years ago, 20 years ago, we applied high-strength steels with extremely high strength. Unfortunately, you can see when we increase tensile strength, unfortunately, elongation decreases. So the best material would be somewhere here with high elongation and at the same time with high tensile strength. But it's not so easy to produce such materials. But 10, 15 years ago, there was a conception of multi-phase steels, advanced high-strength steels, with containing different phases, soft phases and hard phases, and I'm going to talk today about this multi-phase materials. The best combination of mechanical properties, as I mentioned, we can have such properties using austenitic alloys. You know, for example, chromium nickel alloys, but they are very, very expensive, so it's not a good idea to use them in the automotive industry, especially for auto body elements. Okay, so the compromise nowadays is third generation of advanced high-strength steels, also multi-phase steels, which have very good combination of ductility and strength. In general, auto body and car contains a frame, and frame consists of crumple zones in the front zone and in the rear zone, and this is called safety cage, and we have external panels. Of course, we have also underbody, which is called chassis. So let's start with external panels. Their purpose is to improve the car's aerodynamics, aesthetics, corrosion resistance, denting resistance, and only to a very limited extent to absorb impact energy. That's why for such elements, for such panels, we need such steels. They don't require high strength levels, they require only very high ductility, because formability of such elements is the most important here. So if you have some knowledge, for example, about iron-carbon system, you know that the most popular structural constituent in this diagram is ferrite. So this is a structure of pure ferrite. It's practically almost pure iron. And please look, strength here is very, very limited, but we have extremely high ductility. This is important for such elements. When we go into a frame, the frame consists of crumple zones here in a front zone and in a rear zone, and this is called safety cage. For these elements, we will use a variety of different steels with different strength level and with different ductility. So crumple zone, please look, this is completely destroyed, this zone of the car, but at the same time the safety cage is practically ineffective. So this is our aim, to design car in such a way to have a controllable controlled energy absorption. So the aim of this zone and also from the rear zone is to absorb high energy through controlled deformation, and especially suitable for such elements are here the steels which have a good combination of strength and ductility.
Okay, a little bit of heat treatment, how to produce such steels. In general, you know that to improve mechanical properties of metallic materials, we need heat treatment. Yes, annealing is one of them. When we talk about steels, we should heat the steel into austenitic region. So we have such an austenite A1 microstructure, and for example, during fast cooling, which is called quenching, you have a martensite, yes? But here, the most popular steels used nowadays in our cars are dual-phase steels consisting of two phases. And this is enough only to heat the material to this so-called intercritical region, where we have two phases, ferrite and austenite. If you could cool slowly the steel, ferrite is always stable, and austenite would be transformed into a mixture of ferrite and pearlite, and we would be typical ferritic pearlitic microstructure like in many constructions we have. But when you cool the steel fast, this austenite will be transformed into martensite. So using such a extremely simple, it's very important, extremely simple heat treatment, we can produce from this mixture of austenite and ferrite a mixture of ferrite and martensite, which revealed using microscopy looks like this. This is soft ferrite, this is hard martensite. So this is very similar to composite material, where we have some soft phases and where we have some hard phases. And we can produce a variety of different mechanical properties depending on volume fraction of the phases. Yes, when you need higher strength, the volume fraction of martensite should be higher, and in the opposite way, when you need better elongation, the ferrite fraction should be higher. They are called dual-phase steels, and they are used in our cars today. And they are, for example, used for such elements, as I mentioned, in a front crumple zone or in a rear crumple zone, because we need controllable energy absorption, and we want to have this safety cage unaffected. Okay, a little bit about this part, safety cage. Safety cage protects passengers from the impact, so the safety cage can only deform to a very limited extent. So for such elements like here, A pillar, B pillar, we need steels with the highest possible strength and only with very limited deformation. I'm not going to talk about these tables. Only in these tables you have some types of intrusions from this side into the middle of the compartment. So, and here you have different injuries caused by this intrusion. So for our safety, for safety of passengers and driver, it's only possible that this part should be, let's say, displaced only, let's say, to 8, 10, 12 centimeters, no more. That's why we need the very high steels in this part with only very limited ductility. So if we want to design such cars, we have to think about frame synergy. So in these arrows, you can see how this energy is distributed between different elements of this crumple zone and also in this safety zone. This is very important to know how we can distribute and dissipate this absorption energy to design cars in such a way. This is the last picture. So please look, this is very, we have a very nice absorption energy in this zone. And please look,
these elements are practically unaffected because energy is so nicely distributed belong different elements. So joining is here important, forming, etc., etc. Okay, when we have such steels with extremely high strength level, their formability, cold forming, metal forming, when we want to pass through a sheet into a ready element, into a final element. So we have real problems with formability because we need very high forces here to produce complex shapes. We have a so-called springback problems because of this high strength. So very efficient here is hot forming. It's a relatively new technology where heat treatment looks like this. Initially, we have such a typical steel, not expensive, with a ferritic pearlitic microstructure, but we don't do cold forming like typically we do in automotive industry, but we heat such blanks, thin blanks, 1 millimeter, 1.5 millimeter, into, let's say, 900, 950 centigrade, where we have extremely different mechanical properties because ductility of the austenitic phase is very, very high. We need only very small forces to deform a blank to a final element, and the final step is quenching. Quenching is done in the press. And from this ductile austenite, we go into extremely high martensite. So blank is very well formable, and the final product has very high strength level and only limited ductility because we need this ductility, especially during metal forming, and only some ductility is required in a case of crash events, for example. This is called cold forming, and this is an example. This is a door beam. This is a door beam. Simulation, of course, is needed. This is the tool where such part is produced. This is a real part, and this is a final microstructure. This is pure martensite. But this is enough here for these elements. And this is a hardness profile in different parts of the elements. We have a very homogeneous hardness, so it means that this element was produced very, very well. This is a very nice picture showing different absorption potential of conventional steel. The blue one is a multi-phase steel, and this is the martensitic steel. So please look. Here we have such extremely high formability for these elements. For elements in the front zone and in the rear zone, and for different elements we need such multi-phase steels. And for these elements with limited deformation, we will need martensitic steels because they are deformable only to a very limited range. So this is extremely important to have the idea what materials should be selected, or how joining should be done, how forming should be done, and modeling, simulation, and all knowledge is needed here. Of course, in a car we had also chassis. So these are another elements also produced from the steels which have to combine good ductility and high strength, because here we have mainly load-bearing functions and vibration absorption. Such a typical element here are control arms. Due to their long service life, control arms can be made of hot-rolled sheets. Hot-rolled means thicker sheets, because during cold metal forming, typical thicknesses are from 0.7 to, let's say, 2 millimeter, and here we will need even 3 millimeters, sometimes
for tracks, 4 mm, etc. So these elements must meet high requirements for fatigue resistance. This is another very important parameter of materials, and exhibit high strength flangeability. Flangeability is related to local formability, because even if we have material with high total and uniform elongation, it's not the same that local formability which appears in such different parts of such elements. And I'd like to pass now to more advanced steels, as I called them multi-phase steels. So multi-phase use a composite approach as they should have some fractions of soft phases and some fraction of hard phases. And additionally, what we need in modern steels is austenite. Maybe some of you remember that if we have an iron-carbon system, austenite is present, but at temperatures higher than 700 centigrade. So it's a pity. We need to have this austenite at room temperature. And again, we are able to produce austenitic steels at room temperature using, for example, 18% of chromium and 8% of nickel, but it's very, very expensive approach. So we have to do something, I mean, to design chemical composition and heat treatment to have some part of the austenite at room temperature. And it's possible, but how to do this? This is a tensile sample, and please look, here we have a, let's say, such a microstructure where the steels are produced now, ferrite and martensite islands. And what's going on during stretching? Of course, you know that at some deformation level, there is a neck in a sample, because we have a localized deformation which is related to necking. And after necking, unfortunately, we have a fracture. Why we need austenite in the steel? Please look, this blue color is austenite, and what's going on during plastic deformation? During plastic deformation, this austenite is transformed into martensite. So now you know that martensite can be produced not only by quenching using fast cooling, but also during plastic deformation. And what is it now? Please look. If we have a lot of austenite, this austenite will be transformed into martensite, and this transformation, which is related to so-called transformation-induced plasticity effect, shortly TRIP effect, this TRIP effect allows us to deform the sample and in another way to deform elements to very complicated shapes without they fracturing. That's why, please look, such steels with austenite have initially had a smaller yield point, but finally they have the same tensile strength by extremely high deformation. And that's why what we need in general in different constructions, we want to combine high strength and high ductility. Because you remember, in this banana curve, usually ductility decreases when strength increases. And here we have successfully both high strength and high ductility. What do we need in our steel? Please look, the chemical composition is practically the same, only there is a difference in manganese content from typical contents, let's say 1.5 to, let's say, 4% of manganese. Fortunately, manganese isn't an expensive alloying element, so such solution is relatively cheap. Sometimes we need increased aluminum additions. And I'd like to show such a multi-phase microstructure. This is ferrite, bainite, and the white phase is ruthenium austenite. Now we have this plastic deformation, for example, during cold metal forming or during unexpected crash events. And this white phase is partially transformed into
into brown martensite here. And this is this transformation, strain-induced martensite transformation. So this martensite delays necking in a sample. When you want to characterize mechanically these materials, we very often use such an exponent. This is a Ludwig-Hollmann equation, a relationship between strength and strain, and this is such an exponent. In typical steels, this exponent is initially very, very high, what is beneficial, but unfortunately decreases as a function of strain. And it means that we have no further potential for material hardening. And in trip steels, due to this trip effect, we have a continuous hardening, and this N is still at very high level. Of course, fracture will appear at a strain, but we achieved much more favorable strain values. Another example, when initial microstructure is soft ferrite and retained austenite. And again, during deformation, this retained austenite will be transformed into martensite. So ductile microstructure and final element has a very strengthened microstructure of ferrite and martensite. Another example is from my investigations, it was initially retained austenite grade, and during deformation with a martensite laths. And again, because I discussed only dual phase steels and what we need in this new type of medium manganese steels, please look, the heat treatment is again the same, the simplest heat treatment as we can have, only to heat the steel to this region. It's, let's say, 700 centigrade, so it's not too high, because during typical quenching we need temperatures 900, 1000, and here only 700 centigrade, so it is important in terms of energy. Again, we have a equilibrium of two phases. We have a ferrite and austenite, and you remember in dual phase steels, this austenite was transformed into martensite, you remember, and now will be different story, because please look, in the steel we have some carbon, of course in each steel we have some carbon, and we have also increased manganese content. During this annealing, there is a diffusion of these elements into austenite, and it means that austenite will have different martensite start temperature. Because, yes, this is in effect of carbon for martensite start temperature, this is the effect of manganese, and this was initial martensite start temperature. If in typical steels this austenite would be transformed into martensite, and in these steels the elements decrease this temperature below room temperature, so when you cool the steel to room temperature, you will have the same microstructure like at high temperatures. So this is an example how we can produce, how we can keep some fraction of the austenite from high temperature to room temperature, having a cheap chemical composition. And of course, we have to characterize the microstructures. This is what I'm doing every day. So this is such a EBSD, one of the microscopic techniques. And here, for example, in blue, you have nicely shown how retained austenite amount changes as a function of this annealing time from a few minutes to a few hours. And what we achieved producing such a simple microstructure of ferrite and retained austenite, this is this tensile curve. So please look, tensile strength is the same like in our today's cars, for example, for dual phase steels. This is tensile strength, but at the same time we have higher ductility due to this austenite, and especially due to the transformation of this austenite into martensite.
2 minutes left, so I would like to conclude. Another type of a heat treatment which can be applied for hot rolled steels. For example, after finishing rolling, we need such isothermal holding, let's say at 400, 450 to produce bainite. Bainite is a phase of is a mixture of ferrite and carbides, and in these steels with special aluminum with special chemical compositions like silicon and aluminum additions, this carbon again from this bainitic ferrite plates will be diffusing into bainitic into austenite, and we will have the same effect. I mean, we will have decreased martensite start temperatures, and final microstructure will contain bainitic ferrite and not typical carbides like in typical steels, but again this austenite. So this austenitic phase is very, very important for reducing martensite start temperature and for producing this such steels. So this is such a nice microstructure of bainite and wide rotating austenite, and this wide rotating austenite is changing during deformation into brown martensite. And after such a heat treatment, which is called thermomechanical processing, please look, again we have both higher strength levels and higher ductility compared to the steel, to very effective steel which is used nowadays, dual phase 980. So this is literature and sources which I used in this presentation. And what I presented we do at Salesian University of Technology as a part of priority research areas, which is called so-called POB3 and POB4, materials of the future and future mobility. We do also, of course, with my research group, a few different research projects for National Science Center and for National Science Center for Research and Development. So I'd like to thank for your attention. I hope it was interesting for you, and maybe in this room or in front of the screen, there are some people who would like to do PhD studies. So please contact me. I'm looking for such good candidates for PhD study. Thank you very much for your attention. Dziękujemy bardzo za ten wykład. Przede wszystkim zwrócił Pan bardzo wyraźnie uwagę na to, że samochody to nie tylko karoseria, prawda? Nie tylko szybkie koła, szybkie wyścigi, tylko widzimy, że dzieje się tam wiele rzeczy, jest wiele badań prowadzonych. Sama kwestia tej karoserii, dbania o to wasze bezpieczeństwo, ile tam naprawdę trzeba nad tym pracować, żeby to... I jaki jest progres na przestrzeni lat. Kompletnie się zgadzam. Na początku pokazałem jeden slajd, jakie to jest kompleksowe podejście. Ja dzisiaj mówiłem tylko o jednym tym jakby cegiełce, natomiast tu potrzebne by były każde inne wykłady. Natomiast ja wiem, że podczas tych prezentacji widziałem tam właśnie zagadnienia, które nawiązują do tych innych, i właśnie nowoczesny inżynier XXI wieku to jest taki inżynier, który umie czerpać i łączyć tą wiedzę interdyscyplinarną. I bardzo często nie są to pojedynczy inżynierowie, tylko to są potrzebne grupy, zespoły badawcze, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach. Dziękujemy bardzo. A naszym następnym prelegentem będzie pan Paweł Wróbel z firmy Stevia Automation. Proszę bardzo. Proszę jeszcze o uruchomienie prezentacji. Dzień dobry
Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Paweł Wróbel. Reprezentuję firmę Stevia Automation i w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu opowiedzieć o automatyzacji, ale takiej dość szczególnej, bo dotyczącej magazynów. Magazynów, które są bardzo popularne i potrzebne w segmencie e-commerce, ale też nie tylko e-commerce, w wielu innych miejscach. Jako firma Stevia Automation jesteśmy integratorem systemów automatyki z taką właśnie specjalizacją intralogistyka. Projektujemy, dostarczamy, uruchamiamy systemy intralogistyczne oraz systemy w branży automotive, ale tak naprawdę przeważnie w branży automotive również to jest intralogistyka, z tym, że taka cięższa, bo tam przeważnie przemieszczamy całe karoserie samochodów. Jeżeli chodzi o branże, w których takie magazyny występują, takie magazyny uruchamiamy, to na pewno jest to spośród tutaj wszystkich wymienionych, w których działamy, na pewno jest to branża e-commerce, na pewno jest branża spożywcza, na pewno też wszelkie sieci sprzedaży, czy to detalicznej, czy hurtowej. Przez wiele lat zrobiliśmy wiele takich systemów dla wielu różnych klientów w wielu różnych krajach. Między innymi pracujemy też w magazynach firmy Amazon. Uruchamiamy te magazyny. Tutaj mają Państwo taką mapkę. To są wszelkie magazyny, w które my jako firma byliśmy zaangażowani w ich programowanie i uruchomienie. I teraz tak, na podstawie tych naszych doświadczeń zebranych w tych wielu miejscach chciałem Państwu opowiedzieć, jak taki magazyn działa i przede wszystkim jak się go automatyzuje. A więc każdy magazyn ma takich kilka obszarów, które są w każdym magazynie. Jest to strefa przyjęcia towaru, czyli właśnie miejsce, gdzie przeważnie tiry dostarczają produkty. Jest to strefa składowania, następnie jest to strefa kompletacji zamówień i strefa pakowania i wysyłki towaru już do klienta lub do danej lokalizacji gdzieś tam w kraju lub za granicą. I teraz to, co trzeba zrobić automatyzując taki magazyn, to jest transport. Intralogistyka to jest transport wewnętrzny, wewnątrz hali produkcyjnej, wewnątrz magazynu i to jest właśnie to, co my robimy, czyli transportujemy te produkty tutaj z punktu przyjęcia do składowania, następnie do kompletacji zamówień i do wysyłki. I teraz jak taki system działa? Jeżeli już pojawi się zamówienie, to pierwsze, co trzeba zrobić, to skompletować to zamówienie. Przeważnie to odbywa się w taki sposób, że pracownik chodzi wzdłuż regału i pobiera to zamówienie, czyli kompletuje zamówienie. Tutaj jest pierwsza bardzo ważna rzecz, która się dzieje, a mianowicie pracownik skanuje produkt i skanuje skrzynkę, czy też tackę, czy też karton, do którego go wkłada. Pierwsza ważna rzecz z punktu widzenia systemu informatycznego, kojarzymy ten element zamówiony z pudełkiem, czy też z tym żółtym koszykiem, w którym się on znajduje. Następnie to, co się odbywa w takim tradycyjnym magazynie, to jest transport tych elementów do hali, gdzie odbywa się sortowanie i wysyłka i w tym momencie wiele magazynów tak działa i to jest taki magazyn jeszcze manualny. Natomiast ten magazyn można zautomatyzować i to jest sedno właśnie tego, o czym dzisiaj Państwu chciałem opowiedzieć. Jeżeli chodzi o automatyzację i co zwykle ona obejmuje, to oczywiście jest to cały system mechaniczny, czyli wszelkie przenośniki rolkowe, taśmowe i tak dalej, sortery. Natomiast jeżeli chodzi o samą automatyzację, to jest oczywiście trzeba taki system zaprojektować od strony elektrycznej, trzeba te wszystkie elementy kupić, złożyć szafę. Ten właśnie element zakupu w tym momencie, jak Państwo pewnie wiedzą, zrobił się bardzo trudny. Jest jednym z większych wyzwań w projekcie, żeby kupić i dostać komponenty na czas, bo na niektóre się czeka nawet i do roku
w tym momencie. Więc zrobiło się z rzeczy, która jeszcze kilka lat temu była naprawdę prosta, zrobiło się wielkie wyzwanie. Następnie piszemy całe oprogramowanie i na obiekcie uruchamiamy taki system. Oczywiście na pewno jest zawsze sterownik PLC, może być też system SCADA. My też w naszej pracy używamy wirtualną rzeczywistość, a dokładnie model rzeczywistego systemu odwzorowany w wirtualnej rzeczywistości, o którym odpowiem jeszcze za chwileczkę. I teraz tak wygląda taki magazyn już po zautomatyzowaniu. Ciągle mamy regały, pomiędzy którymi chodzą ludzie, zbierają te zamówienia. Mamy tutaj już jeden duży przenośnik poprzez dwie hale. Tu akurat w tym moim przykładzie do hali A jeszcze została dodana hala B. I następnie przemieszczamy wszystkie produkty do sortowni. Tutaj mamy sortownia. Cała różnica polega na tym, że te produkty w tym momencie pobrane przez tego człowieka, on jeździ z tym wózkiem, on tutaj pojawia się w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie. To są takie 4 punkty, tam jest jeszcze 5, w których te właśnie żółte pudełka czy też kartony są położone na przenośniku i dalej już dzieje się automatyzacja. Sercem takiego systemu zawsze jest sterownik PLC. Tu oczywiście sterownik PLC steruje całym tym ruchem. Oczywiście do niego są podłączone różne sensory, różne skanery. On musi mieć informacje o systemie, co się dzieje. Sterownik PLC też jest podłączony do systemu nadrzędnego WMS, czyli system zarządzania magazynem, albo bezpośrednio, albo poprzez system SCADA. I teraz w momencie, gdy ten karton z kodem kreskowym jest położony na przenośnik, jest on skanowany i wtedy już wiemy, że to jest ten karton i w nim znajduje się to i to. My to wiemy. Następnie, tak jak tutaj Państwo widzą, cała paczka jest transportowana przez cały ten system, który pokazywałem wcześniej i cały czas jest robiony tak zwany tracking, czyli śledzenie. Cały czas śledzimy tą paczkę, czyli wiemy, co w niej jest i gdzie ona się znajduje. Mimo że tych przenośników czasem mogą być dosłownie kilometry, to my wiemy, co w tej paczce jest, gdzie ona się znajduje w danym momencie. Wiemy to, skanujemy ją raz lub kilka razy, nie skanujemy jej ciągle, natomiast w całym systemie jest bardzo dużo takich czujników, jak tutaj widać, tutaj widać, tutaj widać. Praktycznie co każde pole to jest taki czujnik, to jest czujnik fotoelektryczny, tylko zero-jedynkowy. On nam tylko mówi, że ta paczka była tutaj, opuściła to pole, jest na tym. Następnie opuszcza to pole, jest na tym. I my wiemy, tak naprawdę w sterowniku sobie odwzorowujemy całą jej drogę i całą trasę. Tych czujników jest bardzo wiele, może być ich 500, może być ich 1000 w systemie. To oczywiście, albo nawet i więcej, jest to wszystko w zależności od potrzeb stosowane. To jest to, o czym mówiłem. Ten pracownik skanuje takim przeważnie ręcznym jakimś skanerem, skanuje paczkę, skanuje produkt, który do niej wkłada i stąd następuje to skojarzenie i później jedzie to przez cały system. Po co jest ta komunikacja z tym systemem nadrzędnym? No, ona jest bardzo ważna, ponieważ sterownik wie, co zrobić z daną paczką, z daną skrzynką. Skanuje kod kreskowy, pyta systemu nadrzędnego, co ja mam z tym zrobić. System nadrzędny, który przechowuje zamówienia właśnie od klientów albo od sklepów stacjonarnych, bo to nie są systemy, które tylko wysyłają z magazynu do klienta końcowego, takiego jak ja czy Państwo, ale też te systemy pracują w magazynach, gdzie z jednego magazynu centralnego są wysyłane do sieci sklepów w całej na przykład Polsce albo i w Europie elementy, a tam sprzedawane w sposób tradycyjny, jak w takim sklepie stacjonarnym. Więc ten sterownik czyta sobie ten kod kreskowy, pyta systemu nadrzędnego, co zrobić z tym, system mu odpowiada i on już wie, że z tą paczką, z tą skrzynką żółtą mam dojechać na odpowiednie miejsce, do odpowiedniej strefy w sorterze, a dokładnie na odpowiednią destynację w tym sorterze, o czym zaraz opowiem.
Tu mamy już taki przykład tego, co tam było narysowane tak bardzo schematycznie. Tu mamy już przykład właśnie stworzony w tej wirtualnej rzeczywistości, której my używamy. Całe tutaj te przenośniki, tutaj jest ta sortownia, zaraz ją pokażę dokładniej. Tutaj są te punkty wejścia, teraz je pokazuję. To są właśnie te punkty wejścia, gdzie pracownicy wkładają produkty na przenośnik i dalej to już jest przemieszczane. Tak wygląda ten system w całości. Tak? To jest odwzorowany ten system. My właśnie w ten sposób działamy, że programując, uruchamiając taki system, zawsze tworzymy sobie go w wirtualnej rzeczywistości. Mamy w pełni napisany program na sterownik, który przed wyjazdem na obiekt steruje takim wirtualnym obiektem u nas w biurze. To nam bardzo pomaga, bo my cały ten program jesteśmy w stanie bardzo dobrze przetestować, poprawić, zoptymalizować, już będąc w biurze, a nie na obiekcie. Tak? Oczywiście na obiekcie zawsze się ciężej pracuje, tym bardziej, że to są kilometry tych przenośników. Trzeba chociażby biegać z tym laptopem, co też utrudnia bardzo życie. Więc bardzo dobrze nam się to sprawdza. Taka wirtualna rzeczywistość, w pełni działający program, który ma wejścia, wyjścia, z tym, że te wejścia, wyjścia nie sterują fizycznym obiektem, a właśnie tym wirtualnym obiektem. Też w tym programie możemy sobie sprawdzić przepustowość systemu. To jest bardzo ważna rzecz. Przepustowość, czyli ile paczek na godzinę ma przejść przez system. Bo może to być 500, może to być 1000, 2000, a może to być kilkanaście tysięcy. Takie też bywają wymagania paczek na godzinę, które taki system musi przerobić i dostarczyć taki sorter musi dostarczyć do swoich destynacji. Więc to też robimy. Widzimy tutaj właśnie ten punkt wejścia. Tu są układane te, dajmy na to w tym przypadku, kartony przez pracownika, w których są skompletowane elementy. Tutaj takie też typowe zagadnienie intralogistyczne, punkt styku. To jest trochę tak jak w ruchu ulicznym, gdzie mamy drogę główną oraz drogę podporządkowaną i trzeba się po prostu włączyć do ruchu, nie powodując kolizji. To jest takie też jedno z najczęstszych zadań tego systemu i programisty w tego typu instalacjach. Tu widzą Państwo właśnie jeszcze raz całość, powiedzmy strefa A, powiedzmy strefa B, powiedzmy strefa C. Tu mamy cały sorter, mamy też taką pętlę, ona jest potrzebna, ona po pierwsze nam buforuje ten towar. Jeżeli mamy tutaj dużą częstotliwość wypuszczania paczek, to tu jest takie miejsce, gdzie można troszkę to zbuforować. Też w razie braku przeczytania kodu kreskowego, bo to też się zgadza, idzie tą pętlą taka paczka 3 razy i ponawiane jest to czytanie. Jeżeli już po 3 razach, na przykład, bo to oczywiście można zaprogramować, ile to jest razy, ale jeżeli nie odczyta, no to jest już wysyłana na takie miejsce w systemie, na przykład to może być tutaj ostatni ten zjazd na tym sorterze do manualnej obsługi. Po prostu już musi człowiek podejść, zobaczyć, dlaczego to jest nieczytelne, może kodu nie ma, może się wytarł, nakleić nowy i tak dalej, i tak dalej. I teraz taki jeszcze rzut na wejście na sorter. Skanowanie. To też jest bardzo, bardzo ważne. Tak jak mówiłem, na wejściu skanujemy tą paczkę, następnie ona tutaj dojeżdża nam na sorter i taką paczkę też ponownie skanujemy zawsze w miejscu, gdzie system ma podjąć decyzję. Czyli tutaj po pierwsze system podejmuje decyzję, czy ja mam jechać do strefy A, czyli tutaj, czy mam jechać do strefy B, czyli tutaj, czy może do strefy C tutaj. To jest pierwsze skanowanie i sterownik wie już, gdzie wysłać tą paczkę. Następnie, jeżeli już zjedzie na strefę A, to tutaj jest kolejne skanowanie, system skanuje i ponawia zapytanie i wie, czy ma to wysłać na destynację 1., 2., 3., 4., 5., 6. i tak dalej, i tak dalej. Podobnie tutaj, jeżeli już do tej strefy B i C dojedziemy, też skanujemy w tym miejscu
i wiemy już, czy to jest ta strefa, czy ta strefa i która destynacja. Także to skanowanie jeszcze powtarzamy w każdym miejscu, gdzie jakby trzeba podjąć decyzję, co zrobić z daną paczką. I trafiają te paczki już tutaj do tych destynacji, czyli de facto wygląda to w ten sposób, że jeżeli tutaj dojedziemy, możemy sobie wyobrazić jakiś magazyn centralny jakiejś sieci sklepów stacjonarnych i na przykład możemy sobie wyobrazić, że magazyn jest, dajmy na to, w Warszawie, a na destynację pierwszą, drugą, trzecią i czwartą jadą wszelkie produkty do Katowic, tak? A na kolejne na przykład 2 czy 3 do Gdańska. I w ten sposób odbywa się ta kompletacja zamówień. Wszystko jest zintegrowane z tym systemem IT, który właśnie wie, co do kogo ma jechać. Po drodze mamy człowieka, który to kompletuje i następnie tutaj następuje to automatyczne sortowanie. Czyli po pierwsze, jakie zalety z tego płyną? Po pierwsze, ten towar płynie już samodzielnie, ludzie nie jeżdżą z tymi wózkami, to bardzo usprawnia i przyspiesza pracę. Po drugie, tutaj też już jest ten towar przesortowany. To też w sposób automatyczny. To też przyspiesza pracę, to też powoduje, że właśnie, że te przepustowości tak wysokie są możliwe w tego typu systemach. Tutaj na końcu takiego sortera też są ludzie. Ci ludzie pobierają te elementy już posortowane, ale mają znacznie uproszczoną pracę, ponieważ te elementy idą na przeważnie palety, które są tu gdzieś w pobliżu stanowiska i już na odpowiednie wyjście, czyli tak naprawdę do tego tira, który jest załadowywany i wyrusza w drogę. To jest właśnie takie miejsce decyzji, gdzie wybieramy, czy jedziemy do sekcji A, czy może do sekcji B, czy do sekcji C. Tutaj, jeżeli pojedziemy dalej, to będzie sekcja A, tutaj B i C. To jest właśnie sekcja A widoczna. Tutaj kolejne skanowanie, o czym mówiłem, też decyzja, gdzie ma ta paczka pojechać, czy tędy, a może też tędy i wtedy zjedzie na tą stronę, na odpowiednią destynację lub na tą. Kolejny rzut na właśnie to miejsce decyzji i widok poglądowy na całą tą instalację, jak to jest zrealizowane. To wszystko z mojej strony. Dziękuję. Chciałem tak króciutko przybliżyć Państwu właśnie te systemy automatyki, ale te systemy automatyki takiej w intralogistyce, w dobie rozwoju e-commerce'u, internetu i zakupów to się robi coraz ważniejsze. Na pewno jest to taka branża bardzo się rozwijająca, bardzo przyszłościowa i jeżeli mówimy o inżynierze XXI wieku, to na pewno wielu inżynierów XXI wieku będzie pracować przy tego typu systemach. Dziękuję bardzo. Jeszcze, jeżeli można, to już może jeszcze króciutko. Jeżeli Państwa to zainteresowało, to zapraszam, tam mamy takie stoisko. Chętnie pokażemy tą wizualizację i jak te paczki jeżdżą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zgodnie z harmonogramem mamy teraz przewidzianą króciutką przerwę, równolegle z następnymi wykładami na sali L120, czyli na mniejszej auli na pierwszym piętrze. Również są prowadzone inne wykłady. Jeżeli tamta tematyka bardziej Was interesuje, to również na nie zapraszamy. Chciałem także przypomnieć o naszej loterii. Do godziny 11 możecie wrzucać Wasze kupony na pierwszym piętrze do urny. Numerek wrzucacie do urny, resztę kuponu zostawiacie dla siebie i o godzinie 15 odbędzie się losowanie nagród. I proszę także o przygotowanie się naszego następnego prelegenta, pana Łukasza Poremskiego z firmy Endego. I zapraszam ponownie za 10 minut.
Szanowni Państwo, witam po przerwie. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył wrzucić losu na loterię, to zachęcam to zrobić. Do godziny 11 jeszcze macie taką możliwość. A teraz z nami już pan Łukasz Porepski z firmy Ideą. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Proszę tylko o potwierdzenie, czy dobrze mnie widać i dobrze mnie słychać. Ja widzę siebie bardzo dobrze na telewizorze. Chyba jest okej. Jest okej. Widzę tam kciuki w górze. Moja prezentacja powinna się już wyświetlać, a ja widzę tylko siebie. Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo mi miło wszystkich powitać. W pierwszej kolejności oczywiście kadrę dydaktyczną, przedstawicieli biznesu, z którym także współpracujemy, ale także pozostałych uczestników, studentów prowadzących zajęcia. Bardzo mi miło występować na tej scenie. Jestem pod wrażeniem całej konferencji, całego eventu. Chciałem dzisiaj opowiedzieć trochę o Ideą, trochę o Alterze i o tym, jak ta struktura jest ze sobą połączona, jak jest zbudowana. Ja nazywam się Łukasz Poremski i zajmuję stanowisko Inside Sales. Co oznacza, że szczerze powiedziawszy, maczam palce w każdej czynności sprzedażowej po trochu, ale żeby wam trochę rozjaśnić, ja zajmuję się głównie tą procedurą sprzedaży, jak nazwa wskazuje, wdrożenia oprogramowania, ale też takim wychodzeniem do ludzi, do firm, do uczelni, szczególnie w moim wypadku, i szukania jakichś obszarów do optymalizacji, do usprawnień. Moja prezentacja będzie dosyć zwarta. Ja będę starał się iść sprawnie przez kolejne slajdy. Chciałem wam jak najwięcej pokazać, ale zacznę od Ideą. Ten slajd bardzo mi się podoba, bo on pokazuje naszą genezę. My w tym roku obchodziliśmy 10-lecie działalności w ramach takiej hucznej imprezy. Dwa takie ważne kamienie milowe od tego czasu, rozpoczęcie działalności 10 lat temu. Pierwszym kamieniem milowym, kiedy jeszcze jako KADM staliśmy się częścią Groklinu. Drugi kamień milowy to przejęcie firmy przez Abris, fundusz Venture Capital, który z założenia ma wprowadzać innowacyjność i dynamikę. I tego właśnie KADM potrzebuje, żeby swój potencjał wykorzystać. Obecnie ten rozwój strategiczny pod marką Ideą jest realizowany. Skoro mowa o rozwoju, rozwój można pokazać na dwa sposoby, albo wykresem, albo liczbami. Ja to robię łącząc te dwie metody, więc te liczby, które widzicie na dole, mają być takim dowodem, poparciem tego, że ten rozwój rzeczywiście jest dynamiczny i następuje z roku na rok. I ten dynamiczny rozwój popycha mnie do kolejnego slajdu, jeszcze bardziej aktualnego, który wskazuje na kilka rzeczy. Po pierwsze, już ponad 280 pracowników na pokładzie polskich biur, centrów kompetencyjnych. A jakie to są kompetencje? No, już nie tylko automotive. Zaczynało się od automotive, ale teraz ten podział wynosi mniej więcej 70 do 30. Następny slajd pokazuje spektrum klientów. Pierwsza linijka, którą widzicie, to są użytkownicy oprogramowania Alter. Natomiast pozostałe sekcje to są klienci usługowi, dlatego że Ideą z jednej strony świadczy usługi, z drugiej strony wdraża oprogramowanie Alter. W temacie usług już nie tylko automotive, już nie tylko oświetlenie, także branże, które wchodzą w budownictwo czy inne analizy inżynierskie. No i wszedłem, chcąc nie chcąc, już w ten obszar symulacji, więc musicie wiedzieć, że w ramach tych usług, które Ideą świadczy, również tymi symulacjami się zajmujemy. Te symulacje można podzielić na 4 takie główne sekcje. Implicit wytrzymałość, explicit na przykład crash, analizy typu crash, CFD przepływy i pozostałe obszary jak na przykład analiza materiałów sypkich. I przeszedłem już od tej części Ideą do części oprogramowania. My jesteśmy lokalnym dystrybutorem tutaj w Polsce dla firmy Alter. Portfolio firmy Alter jest szerokie. Ja będę chciał przeprowadzić was, tak jak mówiłem, od razu uprzedzam, dość sprawnie, więc zaraz będę przyspieszał i te slajdy będą się pojawiać szybciej, ale będę posługiwał się w dużej mierze grafikami, więc mam nadzieję, że dużo z tego wyniesiecie. Pierwsza rzecz, jaka jest filozofia
tego licencjonowania. My posługujemy się taką, można powiedzieć, dewizą jeden abonament, ale wszystkie rozwiązania, więc nie potrzebujecie wykupywać dostępu do każdego produktu osobno, wszystko macie w jednym pakiecie. A sposób licencjonowania, który jest oparty na altar units, czy mówiąc prościej tokenach, no, niesie za sobą to ograniczenie, że analizy łączone, gdzie różne dyscypliny inżynierskie chcemy połączyć w jednej analizie, zużywają często zwiększoną ilość punktów. Alter odpowiada na te potrzeby w ten sposób, że korzystamy tylko z obciążenia za jeden program. To jest obrazek, który ja potem jeszcze przywołam na innym slajdzie, właśnie przykład analizy interdyscyplinarnej. No i zaczynamy z grubej rury, muszę powiedzieć. Obecnie inżynier XXI wieku to już nie jest tylko konstrukcja, to nie jest już nawet analiza MES, ale to wchodzi w obszar analizy danych. Alter ma bardzo mocne narzędzia, które łączą tą sekcję analizy danych, analizy biznesowej z analizą inżynierską. To jest przykład programowania, które z różnych typów plików tworzy nam zrozumiałą tabelę, coś na wzór tego, co mamy z SQL-a. Knowledge Studio to jest znowuż coś do analizy predykcyjnej, do machine learning, używając takiego że tak powiem, dźwięcznego zwrotu. To, co zrobili, to połączenie schematów, ideologii schematów biznesowych, położenie tego na schematy inżynierskie, a więc nawet analityk biznesowy może pobierać dane i analizować to, co się dzieje na przykład na produkcji. Teraz chcę was przeprowadzić przez takie 3 obszary symulacyjne, bardziej związane z mechaniką. A więc 2 ważne rzeczy na początek. OptiStruct i Radios. To są 2 solwery obliczeniowe, już bardzo popularne wśród naszych użytkowników, dlatego że znacząca większość wszelkich analiz symulacji jest oparta na tych 2 solwerach. A więc OptiStruct i Radios. Radios bardziej do analizy obciążeń dynamicznych. Co jest z tym spokrewnione? Dobrym przykładem jest narzędzie Motion Solve, które analizuje mechanizmy wielobryłowe, a kiedy połączymy solver z Motion Solve'em, mamy możliwość uzyskiwania naprawdę ciekawych efektów. Dobrym przykładem tutaj znowuż jest Edem. Edem to jest narzędzie alterowe do symulacji materiałów sypkich. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Na ilość materiałów, które możemy poddać analizie. Węgiel, gleba, proszki, kapsułki, a więc nie tylko rolnictwo, nie tylko górnictwo, ale na przykład projekty farmaceutyczne, procesy farmaceutyczne. No i mechanika płynów. AccuSolve, flagowe narzędzie z tej sekcji, ale poszerzone o 2 dużo dokładniejsze narzędzia, albo nie dokładniejsze, ale o innej specyfice. NanoFluidX i UltraFluidX. NanoFluidX, jak widzicie, powtarza się ten obrazek z analizy multidyscyplinarnej, natomiast takie najbardziej przyciągające uwagę zjawiska to rozbryzgiwanie cieczy na przykład w przekładni. UltraFluidX to narzędzie, o którym lubię wspominać w kontekście kół naukowych, dlatego że nie ma już potrzeby przy konkurowaniu z innymi uczelniami z innych krajów, nie ma już potrzeby posiadania specjalnej komory aerodynamicznej. Mamy narzędzie, które jest w stanie zasymulować nam cały proces. Flux, o tym również chciałem wspomnieć. Narzędzie, które w Alter jest rozwijane już od ponad 30 lat, obecne na wielu wydziałach, czy to mechanicznych, czy elektrycznych uczelni w Polsce. Analizujemy performance silnika, nie tylko pod kątem własności elektrycznych, ale też termiki. 2 kolejne narzędzia, które wprowadzają nas w taki obszar analizy elektromagnetycznej, FECO i WinProp. Klienci, których pokazywałem na wcześniejszym slajdzie, również wchodzą w ten obszar telco. To są działy R&D, które analizują anteny, radary czy propagację fal. WinProp także, jak widzicie na załączonym obrazku, jak najbardziej do badań scenariuszy automotive, zdarzeń drogowych. No i Pollex, narzędzie wcale nie mniej ważne, last w tej sekcji, ale nie list. Pollex do projektowania płytek PCB, a więc mierzymy się z wieloma wyzwaniami, między innymi skoncentrowaniem skomplikowanej konstrukcji na małej powierzchni. Z ciekawości, jeszcze wracając na sekundkę do Pollexa. Kto z Państwa kojarzy nakładkę Altium na Pollex?
popularna kombinacja, która jest o tyle atrakcyjna, że Altium jest szeroko dostępny, a Pollex po prostu wprowadza nas w szersze możliwości. Widzę, że jeszcze nie ma tej świadomości, ale chętnie opowiem więcej później w kuluarach. Kolejna sekcja to jest sekcja produktów, no muszę powiedzieć, flagowych. HyperWorks, całe środowisko do analizy wstępnej projektu, do testowania i może inaczej, od projektu przez obliczenia do testowania. A więc w Hypermeshu budujemy dokładną siatkę, działamy zgodnie z ideą analizy elementów skończonych. W Hyperview otrzymujemy wyniki testów, analizę czy to w formie obrazów, czy w formie animacji. Natomiast wszystkie te elementy są też, mówiąc wprost, skompresowane w jednym narzędziu, które nazywa się SimLab. Idea tego narzędzia jest taka, że już nie mówimy o dokładnym przechodzeniu przez proces siatkowania. Wiele jest procesów zautomatyzowanych. Między innymi posługujemy się makrami, które pomagają nam zautomatyzować pewne procesy i dlatego też to narzędzie jest tak popularne w ośrodkach R&D Automotive. Kolejna sekcja, przez którą już będę chciał przejść troszeczkę bardziej dynamicznie, ale na co chciałem zwrócić uwagę, SimSolid mamy możliwość łączenia różnych typów połączeń, takich jak spawy, jak nity. Jest narzędziem bezsiatkowym, a więc nie wymaga od nas tego żmudnego procesu tworzenia siatki. I kilka takich narzędzi z rodziny produktów Inspire, o których chciałem koniecznie wspomnieć, dlatego że dają duże możliwości właśnie przez tą mnogość zastosowań. Odlewy, formowanie blach, ekstruzja, wtryski, pianki poliuretanowe. A także slajd, którego nie zamieściłem, który dotyczy symulacji druku 3D. Ostatni produkt z tej sekcji to Flux Motor. Wspomniałem wcześniej o Fluxie, w którym badamy performance naszego silnika elektrycznego. Flux Motor jest przewidziany do fazy pre-designu, a więc kiedy mamy jeszcze nawet nie model, ale tylko nasze założenia, wstępne plany, jak zbudować silnik elektryczny, korzystamy z Flux Motor, integrujemy z narzędziem HyperStudy, który automatycznie wskazuje nam najlepsze scenariusze, jakie chcielibyśmy wdrożyć w tym projekcie. I szybko przeskoczyłem do ostatniego narzędzia z tej sekcji stricte produktów alterowych. PBS. Chciałem o tym krótko wspomnieć, bo to jest narzędzie, jeżeli spytacie w którymkolwiek z tych dużych centrów superkomputerowych w Polsce, czy w Gdańsku, czy w Krakowie, one działają przy tych uczelniach wyższych, każdy zna PBS-a, albo go używa, albo go używał wcześniej. Narzędzie do kolejkowania zadań. Taki menedżer obciążenia stacji roboczych, a więc pomaga nam poradzić sobie z dużym obciążeniem obliczeniowym. Ostatnia kwestia jeszcze w tym obszarze naszego portfolio. Nie tylko produkty alterowe, także produkty partnerów, z którymi mamy podpisane umowy, a więc w jednym abonamencie alter i jeszcze kolejni producenci, którzy mają swoje rozwiązania w tym samym pakiecie. Ja, tak jak zapowiedziałem na początku, moja rola to głównie uczelnie, instytuty badawcze, tego typu jednostki. Chciałem opowiedzieć krótko o tym, że ta oferta jest podzielona. Dla uczelni mamy atrakcyjną ofertę, różne typy licencji, czy to badawcze, czy to edukacyjne, tak jak na przykład na tej uczelni, na której obecnie się znajdujemy, ale też wsparcie merytoryczne. Mamy tutaj lokalny polski zespół techniczny, który wspiera czy to we wdrożeniu oprogramowania, czy przeprowadzaniu jakichś skomplikowanych analiz, a dla studentów dużo różnych pomysłów na współpracę barterową, bezpłatną, taką, która ma po prostu dać wam narzędzie, które wykorzystacie jak uważacie za stosowne. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem za bardzo tego czasu, który miałem przeznaczony. Tym niemniej, jeszcze podsumowując, chciałem powiedzieć, że w tym czasie, 11, nie wiem, czy mamy poślizg, czy nie, ale kolega z zespołu, kolega techniczny prowadzi właśnie prezentację, miałem ją zacząć o 11, dotyczącą Hypermesha. Bardzo serdecznie zapraszam uczestników, czy też uczestników zdalnych na sprawdzenie możliwości, dlatego że tam bardziej zagłębimy się w te elementy siatkowania, w te kwestie analizy konstrukcji. A ja pozostaję do waszej dyspozycji w kuluarach.
Natomiast spieszcie się, bo nie mamy całego dnia. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. W takim razie to ciekawy wykład, prezentację przede wszystkim tych możliwości. Się troszkę w bok. Tak jak widzieliście, jest możliwość uzyskania pakietów licencji studenckiej, więc myślę, jeżeli jesteście zainteresowani tego typu oprogramowaniem, żeby poznać je trochę bliżej, czy tu u siebie w domu, niekoniecznie na zajęciach, to zapraszamy tam właśnie do waszego stanowiska. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. A naszym następnym gościem będzie pan Marek Zamojski z firmy Astor. Witam serdecznie. Mała poprawka, Bartłomiej Hebda, mieliśmy drobną zmianę, ale wszystko się zgadza. Witam bardzo serdecznie, nazywam się właśnie Bartłomiej Hebda. Dzisiaj opowiem trochę o sztucznej inteligencji, czyli czymś, co już wszędzie się pojawia, tak? Jest i w wiadomościach, już wchodzi nawet do lodówki. Jest też w przemyśle i właśnie w tym kontekście dzisiaj będziemy rozmawiać. Jeżeli tylko pojawi nam się prezentacja, a już na nią czekamy, żebym poprosił tutaj o zadziałanie. Już tutaj widać tę prezentację. Tylko na jednym ekranie, jakbym jeszcze mógł poprosić tutaj o wsparcie. Dziękuję przepięknie. Inżynier XXI wieku to inżynier, który bardzo często słyszymy, ma wiedzę z wielu obszarów, z wielu dziedzin, taką przekrojową, ale to także inżynier, który chodzi na szkolenia nie tylko techniczne, ale właśnie szkolenia miękkie. I spróbujmy sobie wyobrazić taką oto sytuację. Wyobraźmy sobie, mamy piątek, tak jak dzisiaj. Jest już godzina, powiedzmy 15:30, już zbieramy się do wyjścia na zewnątrz. Zamykamy komputer, podpisujemy ostatnie pliki, ubieramy kurtkę i nagle na naszym biurku dzwoni telefon. Podnosimy słuchawkę i słyszymy taki oto głos. Chciałbym wdrożyć sztuczną inteligencję w moim przedsiębiorstwie. Wcielmy się na moment w rolę inżyniera XXI wieku i zastanówmy się, o co moglibyśmy zapytać tę osobę, aby pomóc mu wdrożyć tą sztuczną inteligencję w przemyśle z sukcesem. Jest jakiś pomysł? Właśnie chodzi o to, że może cokolwiek produkować. Tylko w tym wszystkim chodzi o to, że jeżeli jest to sztuczna inteligencja, to bardzo często jest to marketing. Więc właśnie o co byśmy mogli zapytać, żeby trochę wybić pytającego właśnie z tego pytania. Jaka jest potrzeba biznesowa? Czyli co tak faktycznie dolega? O co tak naprawdę chodzi? Jak zapytamy taką osobę, o co tak naprawdę chodzi, to dowiemy się, że na przykład ceny energii rosną dramatycznie do góry, chcielibyśmy płacić mniej. Dowiemy się, że na przykład nasz proces jest podatny na awarie, nie umiemy ich przewidzieć, a przezbrojenie maszyn bardzo dużo kosztuje. Zapytanie o potrzebę biznesową pozwala nam właśnie pokazać, że głównie chodzi o to, z czym mamy wyzwanie, a sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem. Jest to tylko jeden z elementów, który pozwala nam na zrealizowanie projektu wdrożenia sztucznej inteligencji w przemyśle z sukcesem. Nazywam się Bartłomiej Hebda, w firmie Astor zajmuję się tworzeniem architektur systemów komputerowych, a także ze wspólnie dedykowanym do tego celu zespołem koordynujemy technicznie projekty, w których wykorzystywane są algorytmy sztucznej inteligencji. Mówiliśmy już o pierwszej takiej potrzebie, czyli właśnie zapytanie, jaka jest potrzeba biznesowa. I mówiąc o sztucznej inteligencji, wiele osób kojarzy gdzieś, że to są różnego rodzaju modele, które się buduje i to jest coś, co bardzo wiele osób pewnie zna. Natomiast to nie jest jedyny element, który jest potrzebny do tego, żeby wdrożyć to z sukcesem. Dlaczego? Dlatego, że kluczem jest właśnie po pierwsze, co chcemy zoptymalizować, czyli jaki jest ten obszar optymalizacji, do czego my chcemy dojść, który to jest obszar w ogóle naszego przedsiębiorstwa. Bo na przykład możemy zacząć od urządzeń, które generują mało energii. Chcielibyśmy zrobić optymalizację energetyczną. No, urządzenia, które zawierają mało energii, no to jest tutaj małe pole do popisu, jeżeli chodzi o optymalizację. Może poszukajmy, czy nie ma jakichś dużych urządzeń na naszym obiekcie. Czyli ten wybór obszaru optymalizacji jest punktem startowym, który pozwala nam w ogóle rozeznać, czy to, co chcemy zrobić, ma jakikolwiek sens. Jak już się dowiemy, tak pod kątem merytorycznym, czy może mieć to sens, czyli na przykład mamy urządzenia, które mają 800 kW zużycia energii, kolejną rzeczą, którą potrzebujemy, to dane. I o ile w świecie takim pozaprzemysłowym bardzo często sztuczna inteligencja, kiedy potrzebujemy dane, to ich nie ma, bo na przykład chcemy przeanalizować obrazy medyczne i trudno jest nam o dostęp do takich danych,
albo z różnych przedsiębiorstw. Także jest ciężko dostać dostęp do danych, żeby móc na przykład nauczyć te modele, choć jest to możliwe oczywiście, to w przypadku przemysłu tych danych jest tyle. Dlaczego? Dlatego, że ludzie już od wielu, wielu lat mają co? Na przykład czujniki na swoim obiekcie. Z czujników są sczytywane dane i są ładowane do dedykowanych baz danych, które przetrzymują przez na przykład taką historię danych parametrów, na przykład zmiany temperatury w czasie przez na przykład ostatnie 10-15 lat. Tylko to, czego bardzo często pracownicy nie robią, to jest to, że te dane gdzieś sobie tam leżą, gdzieś sobie są odkładane, gdzieś tam w uproszczeniu się kurzą i nikt na nie nie patrzy. I mieliśmy takie sytuacje, w których wstępna już analiza pozwalała optymalizować coś. Jak to wyglądało? No wyglądało to tak, że były zbierane dane z takiego jak to pomieszczenia, gdzie był na ścianie klimatyzator. Chcieliśmy zoptymalizować energię, zapytaliśmy o dane. Czy mają Państwo dane? Okazało się, że są. Co można zrobić jako pierwszy krok? Analizę danych. Nikt tego nie robił wcześniej w tym przedsiębiorstwie. Uruchomiliśmy arkusz Excel w dużym uproszczeniu, wyrysowaliśmy wykres i okazało się, że na wykresie w nocy ten klimatyzator działa, a mógłby nie działać. I pytanie, czy jest na to potrzebna sztuczna inteligencja? Pewnie nie, wystarczy przeanalizować dane, ale są sytuacje, w których jest to nieodzowny element. Więc dane. Dane są też, mogą być, może ich nie być, ale mogą też być niewłaściwe, mogą mieć na przykład luki. Dlaczego? Dlatego, że mamy czujniki porozmieszczane na przykład na jakimś obiekcie i wiemy, że tam na przykład 2 czujniki nie działają z 5, czyli już nie mamy pełnych danych. Czasem jest tak, że te parametry pomiarowe są już w ogóle ponad granicę pomiarową danego czujnika i okazuje się, że mamy spłaszczony wykres, czyli dużo przekroczyliśmy i nie wiemy, jakie to są faktycznie dane. I dopiero jeżeli wiemy, że mamy dane, mamy ten obszar, czyli możemy sobie zbudować KPI do tego, żeby móc wytrenować model sztucznej inteligencji, można faktycznie wspólnie z partnerami stworzyć takie algorytmy. Może to być sztuczna inteligencja, może to być nawet algorytm statystyczny i to jeszcze nie wszystko. Dlaczego? Bo w przemyśle, nawet jak mamy model i on nam generuje coś, predykcję, na przykład zużycia energii, czy na przykład nastawy urządzeń, które powinny być aktualnie nastawione właśnie, żeby te urządzenia były nastawione, to sam model nic nie zrobi, nic nie wniesie. Dlaczego? Bo trzeba go wdrożyć. I tym wdrożeniem to nie jest tylko uruchomienie go, niech on sobie tam działa i na przykład będziemy go pytać po jakimś API, jaki jest na przykład aktualny stan pracy urządzenia, ale trzeba to scalić z urządzeniami przemysłowymi, na przykład ze sterownikiem. I teraz pytanie, bo bardzo wiele osób, które tworzy właśnie takie modele, jest specjalistami właśnie na przykład z sztucznej inteligencji. Dostarczają modele najwyższej klasy. Ale to, czego bardzo często brakuje, to jest to, że w danym przedsiębiorstwie mogą nie mieć wiedzy, jak na przykład przebiegają kable na hali, gdzie znajduje się sterownik. Jak możemy się do niego podpiąć, jak możemy go wysterować. A co dopiero mówiąc na przykład o parametrach takich granicznych takiego sterowania. Tutaj jest bardzo potrzebna taka koordynacja. I to wdrożenie to nie jest tylko uruchomienie modelu, tylko całkowita integracja w taki sposób, żeby można było właśnie osiągnąć ten obszar optymalizacji, który mieliśmy na początku. No i na końcu potrzebujemy jeszcze sprawdzić, czy to, co zrobiliśmy, ma faktycznie sens. I dopiero synergia tych wszystkich elementów sprawia, że taki projekt może być poprowadzony z sukcesem. Ale potrzebujemy pamiętać o 3 bardzo ważnych rzeczach. Bo niewątpliwie mamy takie bardzo ciekawe czasy, gdzie ta technologia, czyli ten pierwszy punkt, ta sztuczna inteligencja jest wszędzie. Wychodzi z lodówki, bo można faktycznie kupić lodówkę, w której algorytmy sztucznej inteligencji sprawdzają, czy tam są produkty, czy ich nie ma i zamawiają, jeżeli ich brakuje. Ale też są na przykład takie, kiedy wchodzimy sobie na popularny jakiś portal aukcyjny, kupujemy coś, jakiś produkt i na samym końcu już klikamy guzik kup teraz i pojawia nam się system rekomendacji, który sugeruje nam na przykład, że do telefonu przydałaby nam się na przykład ściereczka do wycierania ekranu, czyli na przykład systemy rekomendacji. To oprócz tego też sztuczna inteligencja teraz zadziwia. Dlaczego? Spójrzmy na ten obraz. Ten obraz został wygenerowany przez algorytm sztucznej inteligencji, czyli został wpisany tekst i został wygenerowany obraz. Notabene wygrał na jednym z konkursów. I to pokazuje, że na jednym z konkursów, gdzie tacy fizyczni artyści też tworzyli swoje rozwiązania i pokazywali te obrazy, no to wygrało. No widać, że jest to coś niesamowitego. Oczywiście budzi też wiele kontrowersji, no bo jeżeli na przykład algorytmy sztucznej inteligencji nauczyły się na podstawie próbki wielu artystów, które były na przykład dostępne w internecie, no to pytanie, kto jest autorem tego.
jeżeli to jest miks różnych stylów. Świat jeszcze tego nie wie, chyba jeszcze nad tym pracuje. Ale inny przykład, może idąc trochę dalej, to jest tak samo tekst przekształcony już nie na obrazek, tylko na film. Już takie rzeczy możemy zrobić i może nie jest to aż tak innowacyjne, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka, ale to, co się zmienia w sztucznej inteligencji, to jest to, że robi to na pewno niesamowite wrażenie i to jest właśnie taki wyróżnik tego, co się dzieje aktualnie. Natomiast wracając jeszcze do tego przykładu z klimatyzatorem. Wyobraźmy sobie, że faktycznie mamy tutaj na ścianie klimatyzator i chcemy wysterować go tak, że jeżeli jest nam zimno na sali, a czasem tak na sali jest, że może być na przykład zimno, no to chcemy, żeby na przykład nas ogrzał, tak? Albo odwrotnie, no to już zależy. Więc mamy klimatyzator i na przykład jeżeli temperatura w pokoju rośnie, no to chcielibyśmy, żeby powiedzmy ochłodził ten obszar. Jak to można zrobić? Można zrobić bardzo prosto, bo można na przykład posadzić jakiegoś na przykład pracownika obok klimatyzatora, dać mu pilot i powiedzieć, że jeżeli na termometrze takim analogowym temperatura spadnie, no to proszę nacisnąć guzik. To jest taki pierwszy poziom optymalizacji. Oczywiście ktoś inny może właśnie tak wracając do początku prezentacji powiedzieć, że wdróżmy system sztucznej inteligencji, który z kamer wychwyci, ile osób jest w pomieszczeniu, a następnie sprawdzi, jakie powinno być idealne ustawienie właśnie tego klimatyzatora. Jest to ekstremum, natomiast właśnie też jest jak najbardziej to do realizacji. Natomiast w praktyce, jakbyśmy się tak nad tym zastanowili, to może się okazać, że możemy zastosować algorytm logiki rozmytej, który także jest pod dziedziną sztucznej inteligencji, natomiast pozwala w prostej logice opisać w tym przykładzie to, że jeżeli jest zimno, to wyłącz, jeżeli jest ciepło, to włącz, uśrednić niektóre parametry, ale takie rozwiązanie pozwala nie dość, że po pierwsze, lepiej wytłumaczyć komuś, o co chodzi. Po drugie, dostarczyć może nawet sprawniejszego rozwiązania niż to, które na początku planowaliśmy. To jeszcze po trzecie, pozwala to przenieść to rozwiązanie na przykład na inne pomieszczenie. Co zahardkodowane, czyli właśnie takie zapisane na sztywno wartości już niekoniecznie pozwalają. I dlaczego o tym mówię? Bo sztuczna inteligencja to tylko technologia. Trzeba ją dobrać trzeba odpowiednią technologię wybrać do odpowiedniego wyzwania, z którym się zmagamy. I oczywiście są wyzwania, w których sztuczna inteligencja pobije każdy inny algorytm, ale nie zawsze tak jest. Więc nie zaczynajmy od sztucznej inteligencji, tylko zastanówmy się, co faktycznie chcemy uzyskać i zbierzmy dane, i to będzie ten drugi filar, a następnie zespół. Jak jest z danymi? Jak już wspomniałem, dane to jest taki element bardzo dużym wyróżnikiem jest właśnie w przemyśle, dlatego że tych danych jest ogrom, tylko mało kto je analizuje. No i właśnie to, że te dane gdzieś są gromadzone, danych może nie być, mogą nie być kompletne, bądź też mogą być zbierane przez człowieka. Tam 1, 0, 2, 0. Co za różnica, nie? Czasem się może zdarzyć, po prostu są to pomyłki. Jest to naturalne. Więc bazując na takich danych, warto mieć właśnie w głowie to, że nie zawsze są kompletne. Jeżeli nie są kompletne, to wymagane są przed takim wdrożeniem akcje, które mają za zadanie sprawić, żeby przez jakiś ten czas potrzebny do nauczenia algorytmów dane były prawidłowe, czyli na przykład zwiększenie oczujnikowania. I bardzo ważny cytat. To, że my odkładamy te dane, to jest super. Możemy z nich skorzystać. Teraz są takie czasy, że w końcu możemy z nich skorzystać. Ale warto pamiętać właśnie to, że jest to waluta XXI wieku, ale samo zbieranie nic nie da. Zróbmy coś z tymi danymi. Sprawdźmy, co mamy. Sprawdźmy, co z nich możemy wyciągnąć, jak możemy wysterować i na przykład zaoszczędzić na czymś. No i trzeci punkt, który jest nam bardzo potrzebny, to jest zespół. Dlaczego? Dlatego właśnie, że mając specjalistę na przykład ze świata nauki, który jest na bieżąco ze wszystkimi algorytmami, które są dostępne na rynku, może nie mieć wiedzy kontekstowej, co się w danym przedsiębiorstwie dzieje. Może nie wiedzieć, że na przykład pompownia 1. czy 2. stopnia jest bardziej ważna niż na przykład napowietrzacze. A może tak nie jest. Skąd ma to wiedzieć? Ale jak będzie miał dane i będzie miał zdefiniowane wyzwanie i KPI, to może się okazać, że stworzy genialny algorytm. Tylko żeby go wdrożyć, będziemy potrzebowali właśnie świadomego inżyniera procesu, który powie mu, że analiza tego nie ma sensu. Albo na przykład robiłem coś 20 lat i wiem, że jak zrobimy tak, to będzie ok, tylko nikt mnie nie słuchał. A teraz jest na to szansa, jest na to czas. I jest jeszcze potrzebna trzecia osoba, czyli mając już ten algorytm, wiedząc do czego dążymy, chcemy go uruchomić. I co z tego, że on nam powie, rozkręć na przykład pompy tam na przykład na 80% mocy. Jak nie będziemy w stanie wysłać tego sygnału, skąd będziemy wiedzieć czym? Jakim kablem, jakim protokołem, gdzie? I do tego jest potrzebny specjalista automatyki, który zna to na wylot, tak jak i przedsiębiorstwo. Więc te 3 elementy są kluczowe. I teraz przykład właśnie optymalizacji efektywności energetycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W Krakowie
istnieje coś takiego jak wodociągi miasta Kraków. Wodociągi miasta Kraków zbierają wszystkie nieczystości z miasta, no i też mają proces odfiltrowywania tej wody. Tak wyglądają z góry i mają pompownię. To jest pompa, jakby się ktoś zastanawiał, to jest mój kolega z pracy. Pompy są umieszczone w takich sektorach, właśnie w pompowniach na przykład stopnia drugiego i są tam 4 pompy, które mają za zadanie całą ciecz, która wlatuje, przepchać dalej. Czyli wciągają wszystko, co tam leci. Rowery, nie rowery, skały i tak dalej. I w takiej sekcji były 4 pompy. Były sterowane PID-em, którego zadaniem było to, żeby w miejscu, w którym widzimy tutaj ten taki poziom wody, czerpni, tam, żeby utrzymać go na takim poziomie środkowym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ten poziom byłby za niski, no to można było doprowadzić tutaj do suchobiegu i wtedy nasze urządzenia by się zatarły. Jeżeli byłby za wysoki, no to wszystko by się wylało i generalnie byłaby katastrofa. I tak działało. Natomiast czego nie biorą pod uwagę? Efektywności energetycznej. Okazało się, że dane były właśnie zbierane też z takiego pierwszego etapu, który był wdrożony właśnie w wodociągach miasta Kraków, czyli mieliśmy dane i to, co wzięliśmy pod uwagę, to jest właśnie to, że jak mamy 4 pompy, to może one jednak nie muszą pracować na przykład tam na 90% mocy, bo jak będą miały 80% mocy, może mogą pracować wydajniej energetycznie. I może wtedy potrzebujemy uruchomić 4 pompy, nie 3, ale zmniejszyć ich na przykład częstotliwość. I właśnie w tym wypadku do algorytmu nasi partnerzy wykorzystali algorytm sztucznej inteligencji uczenia maszynowego do po pierwsze tego, żeby wziąć pod uwagę pogodę, czyli jaki mamy napływ, a po drugie do tego, żeby przewidzieć, jaka jest faktycznie efektywność energetyczna tych urządzeń. I to nie taka katalogowa, bo jak one tam zasysają te rowery, to z czasem ich efektywność może spaść. Tylko nikt nie wie ile, ale z danych jest to wiadome, więc można stworzyć taki model. I po wdrożeniu algorytm sztucznej inteligencji sterował tymi pompami w taki sposób, żeby właśnie cały ten napływ rozłożyć na 4 pompy, ale zrobić to efektywnie energetycznie. Oczywiście tylko wtedy, kiedy były warunki stabilne, bo jeżeli jest napływ i leje się tyle wody, że wszystko i tak się zaraz przeleje, to nie ma co optymalizować, tylko trzeba działać. Tylko to, co jest kluczem, to jest to, że to jest kilka procent w skali roku takiego czasu. Po wdrożeniu algorytmu, kiedy jeszcze cena energii to była 1 złotówka za 1 kWh, oszczędności samego algorytmu to było 162 000 złotych brutto rocznie. A teraz wiemy, że ta cena jest razy 4. Więc to pozwala pokazać, jak 4 pompy, 800 kW każda, z samym sterowaniem mogą wygenerować olbrzymie oszczędności i to na samej energii. Oczywiście, żeby było to możliwe, trzeba zdefiniować obszar, zdefiniować na co mamy wpływ i jakie mamy dane i jakie mamy warunki brzegowe, żebyśmy na przykład wiedzieli, że rozkręcając pompę na przykład do 90% my jednak nie mamy zero czasu, tak 0 sekund czasu, tylko jednak rozkręcenie chwilę trwa, na przykład 30 sekund, bo to jest duża pompa. Wtedy się może wszystko przelać, bo na przykład po 40 sekundach się wszystko przelewa, więc trzeba też takie rzeczy przewidywać. Ale to, co jest najistotniejsze, to jest to, że pompownia drugiego stopnia to tylko 8% zużycia energii w całych wodociągach. 55% to na powietrzacze. Więc to też pokazuje, jak ważne jest wyszukiwanie tych obszarów i działanie w każdym z nich, żeby po pierwsze zobaczyć, że są duże moce, po drugie, że można czymś sterować, a po trzecie, że można coś wyskalować, czyli przenieść na przykład na inną pompownię. I to tyle. Dziękuję przepięknie i w razie pytań zachęcamy do kontaktu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za ten wykład. Przede wszystkim mi się przynajmniej bardzo podobał sposób przedstawienia tego, kiedy używa się tego tak naprawdę ogromnego słowa sztuczna inteligencja, to ludzie bardzo różne rzeczy sobie wyobrażają. Wydaje mi się, że w bardzo przystępny sposób pan powiedział, że to są algorytmy, że są sposoby i że to nie jest humanoid, który przyjdzie i będzie nam rozkazywał, tylko są to narzędzia, które rozwiązują nasze potrzeby. Tylko jak każde narzędzie, warto wykorzystać odpowiednie narzędzie do odpowiedniego problemu, z którym się zmagamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję przepięknie. A naszym następnym gościem jest pan Paweł Poloch z University of West Bohemia. Dobry, witam. I oddaję głos. I will speak in English. Okay. For me it is, I understand in Polish, but it is difficult for me to speak in Poland.
It will be partly theoretical. It is about real hydrodynamic journal bearing and nonlinear vibration of the in tilting pad bearings. About content, some introduction about modeling, about tilting pad journals, and then concluding. The radial hydrodynamic journal bearings are used largely in the rotating machinery to support high-speed rotating parts. It is many applications. It is from the large rotating system in turbo machinery to small turbochargers in combustion engines. What is the advantages? It is low friction behavior, low wear, and mainly efficient vibration damping capabilities of this type of bearings. There is a lot of types of these bearings. The fixed profile journal bearing, you can see here it is with cylindrical, elliptical, multi-lobe, and so on. Then full floating journal bearings. You can see there two rings, the outer rings, the inner rings, and the oil inside. In the second part of this presentation, we will talk about the tilting pad journal bearings. You can see there are pads, and the pads can tilt, yes? Then tilting pad journal bearings, there are two types. It is with rocker pivot or with the spherical pivot, these tilting bearings. Now, for the full floating crank bearings is used especially in the high-speed turbochargers. You can see the rotor of the turbochargers. Here is the turbine wheel, impeller wheel. It is very small. It is maybe in the automotive industry, and so on. Now about the tilting pads. The tilting pads is used especially to the support of the large rotors of turbines or generators. You can see the example of the rotor of the gas turbine, and now the turbo set of the steam turbines of the steam turbines in the power station. Now to understanding of the vibration. You can see this diagram. It is rotor speed in the RPM and frequency signal components. We measure some signals because there we can find some frequency, some state that is not good for us. You can see the first harmonic. The first harmonic, this means that the measured signal is the same as the rotor speed. Here is some, maybe a little vibration, second harmonics, and you can see here subharmonics. The subharmonics should be in this type of these journals to be maybe a little dangerous. Maybe to history of the modeling. Of course, it can be measured, but the modeling is necessary to done because some in the experiment, some the state of the vibration can be dangerous for the damaging of the testing rig or the real rotor. In the history, the problem was simplified and it was investigated by analytical methods based on the linear analysis. Now we use nonlinear computation models that describe the rotor behavior more realistic. Understanding of behavior to journal bearings closely before, during, and after rotor instability origin and growth. It is my motivation from the complex research of the local. It is local about tribology in this journal bearings. And the global dynamics of the rotor bearing system. The global, it means together with the vibration of the rotor set. The hydrodynamic forces acting in the journal bearings, the forces are in nonlinear and can induce several types of nonlinear phenomena. I said about the subsynchronous that can be quasi-periodic, periodic, even chaotic. We can see the chaotic in the tilting pad journal bearings. The best documented nonlinear phenomena occurring in the journal is oil well and oil whip. The oil wing can be predicted using it is subsynchronous vibration, both of them. The oil well can be predicted by using so-called dynamic coefficient to describe a linear relation between the hydrodynamic forces with the journal displacement and velocities around this equilibrium. Oil well occurs after the journal surpasses the threshold speed and loses the linear stability.
The oil well coincidence is the shaft natural frequency. Natural frequency, as with the again modes and so on, are locked into it. The oil whip is self-excited equation and generally unstable and potential is destructive. Yes, the oil whip is the worse than the oil well. So another type of the subsynchronous oscillations can also appear. Then is the flexible rotor is passed through the weakly damped critical speed. It has potentially the character of the stable whip. Yeah, it was said that it is unstable, but it is similar to the whip, and quickly disappear with the rising of the speed. Yes, because it appears the rotor passes through. When we are over the critical speed, it disappears. It's not so dangerous as the oil whip. The last one can be a phenomenon of tensile interaction between the hydrodynamic forces and due to rotating unbalance. We want to be the rotor to be well balanced. The rotating wants to induce chaotic vibration. The last one of this type of vibration is connection with the thermal effect and friction or contact forces in sync equalizing bearings. It means that the only part of the bearing is heated rapidly, shaft bends then, and there is the unbalance of the rotor. It will be the same type of vibration here. The thermal instability is called, you can see in the literature, so-called model effect. Some words to mathematical modeling. Several common methods for the modeling of dynamic analysis of social pulse rotating system. It can be based on the finite element method. It is based on the one-dimensional ordinary Timoshenko beams, and this model respects the continuous mass of rotating shafts because we use finite element method, and the possible effect of lumped mass such as disk, garvels, and so on. What is the parts of the rotor? The mathematical model is derived from the form of the second ordinary differential method. Another possibility is the using of the multibody dynamics for the modeling, and in the vibration we obtain differential algebraic equations. What is necessary to find? It is necessary to find elastodynamic forces acting in the regional bearings. It are computed from bearing loads, which can be expressed as integral of pressure over bearing surface. The pressure we can compute employing the Reynolds equation. It is a partial differential equation which can be derived from the more complicated Navier-Stokes equation. It is simplifying of this Navier-Stokes equation about the sum assumption. The Reynolds equation used in verification, it is good that it considers some various modification. At first, the surface roughness, then contact interaction, friction effects, and so on and so on. Now, to see the Reynolds equation, it is only one equation, but in the next there will be the same equation. You can see it is dependent on the singular and axial coordinates. About the gap in the journal and shells, you can see that all of the circumference cannot be filed in the oil. There it is starving with the oil. Viscosity, surface length in the journal shell, you can see the scheme of the simple bearing. Now there are two end nodes. It is pressure, and it is part where we have oil between the journal and between the cage of the journal. At first, for the time rho is equal to 0, the partial theta is prescribed by initial conjunction. Usually, and we solve for P. Then we will solve for P, and we find the equation. Now, to do tilting pad journal bearings. As I said, the tilting pad journal bearings are really used to support large rotors. What is their main advantage? Their main advantage is to better resistance to the oil wear and to oil whip. As I said, it is the subsynchronous vibration is not good.
And at a high speed, they are better than classical journal bearings. You can see with rocker pivot, spherical pivot, and the tilting, pet rotation, it can rotate in this way. You can see some parts. You can see the ring. You can see the pads, and for the spherical pivot, the opposite side. Now, as I said, it is good against the whirl and whip, but the self-aligning nature of the tilting pad journal bearings imposes some unwanted phenomena. The pads with excessive inertia do not follow the journal motion well. Under such conditions, the pad may assume a position in which a gap is diverging rather than converging. You can see the pressure generated close to the pad's leading edge of forces journal out its in current position. This phenomenon is called spragging. It is the right in this pad. The installation of the pad is termed as fluttering. You can see it is the left upper, and it is fluttering. It is too dangerous state. It is present the 4-pad tilting bearing, and we calculate here the problems of the spragging and the fluttering. You can see a journal radius. It is about 5 centimeters. There are some journal and some parameters of this bearing, but it can be used as a general for this bearing. It was we use fine telemetry. It was analyzed the rotor speed from 1,500 to 13,000. You can see this was the rotation was in the clockwise. Here are the number of the pads, the right upper pad 1, pad 2, the bottom pads, then noticed 4, 3 and 4. Now you can see the spectrograms of tunnel analysis. You can see here are the bottom pads. Yeah, it looks nice, but you here in the spectrograms you can see that there will be some problems. Now the frequency, measured frequency now is in the vertical axis. The speed is on the horizontal axis. It is a different position than when it was the first spectrogram. It can be used in these both types. Now for the bottom 3 and pads, it is very similar. It is without vibration. You can see the component of the first harmonic, only the first harmonic. Nice, the spectrograms are no problematic. But the problematic of the upper pads, there are problems. The response differs significantly from the response of the bottom path. It is this one in the upper right. The motion can be classified as chaotic. Almost the whole investigated speed range. Here you can see the spectrogram in bifurcation diagram. You can see that at the lower speed, the periodic motion is no problem. Now in the 4,000 RPM, the occurs single site impact. The impact in this point occurs, and then the character is chaotic. Here is the transition zone. It seems it will be good, but after the speed of 6,000 RPM, the motion is chaotic. The name of this character is spragging. Now the left upper pad, here will be the fluttering. We can divide it in three parts. The periodic motion. Periodic motion, it is nice. Now it is period doublings. It is not chaotic, and you can see that after this 6,000 RPM, chaotic motion. But it is what can see about the tilting pads, barrel rollings.
The motion of the tilting pass is synchronous with the rotor speed. It is very nice. With the preload and with it is from the character of the tilting pads. It can be we can find this phenomena to induce asynchronous motions as opposed to be chaotic, to be not good. It is necessary in the stage of the design to recognize that we don't want to be this type of vibration. It means fluttering and spragging. Maybe it is future task. It is a lot of tasks in the rotor bearing, as well said now before, to use not only my mathematical modeling, but to use artificial intelligence. It will be very nice for the future. Yes, thank you. It is all from me. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you very much for your lecture. I think that during it you touch a lot of hard topic, and I guess a lot of us don't even think that we could analyze. Yeah, it is like a special, but it is type of the research in the field of the rotor dynamics and in the field of journal bearings. But it's very good for us to see that someone is also analyzing that topics and that their research are going further. Yes. Yes, thank you. Thank you very much. Our next guest, we'll connect with him online, is Mr. Ruben Ferrans from Cognes Company. Prosimy o chwilę. O. Hello, Ruben. Okay, I had to refresh the browser here, probably. Okay, we can hear you, so audience is yours. Okay, so let's start sharing my screen. Could you please confirm that you can see the screen as well? Yes, we can see it. Okay, so thank you. So if there are some technical issues during the presentation, just let me know, okay? Okay. So let's get started. My name is Ruben Ferraz. First of all, thanks for inviting me to be here today talking about our products. I work for Cognex. Cognex is the leader for machine vision and what we do. And the focus of today's presentation will be about deep learning, the simplification of deep learning technology. But before talking about deep learning, I will talk about the basics of machine vision. And as I said before, my name is Ruben Ferraz. I am based in Germany, and I am Vision Sales Product Lead for Deep Learning and 3D. So before talking about deep learning, just give me a second. Let's start talking about what is machine vision. Probably most of you are already familiar with machine vision, but for the ones who don't know this yet, and I get these questions often when I say that I work for Cognex and people don't really know this company. But what we do mostly inspections. We work in the industry, so think about any products that you would like to do a quality inspections, you would like to sort out parts, or you would like to read characters that humans can read but machines struggle, or locate challenging parts, give coordinates to robots. For this kind of applications, you can use one of our cameras or one of our softwares. And you can make a parallel with a human. So the eyes act with the lens,
and the core of our technology is in the software. And when you see something, your brain is processing the information and it's sending the signal so that you can react based on what you see. The camera is the same. We see the parts and we can perform inspections. And we send this information to robots, to PCs, to PLCs, or even to easy outputs. So what does machine vision do? As I was saying before, we can assemble our cameras. You can see here, this small smart camera assembled in the arm of the robot. And we can acquire one image and we can send X, Y, and angle to a robot for a location or for a specification as well. We can read OCR. OCR stands for optical character recognition. These are letters. Sometimes, and actually a lot of times, companies have to print OCR codes and they cannot print 1D codes or 2D codes because these are things that humans must read at some point. And machines are very good for reading codes, but not always very good reading OCRs. That's why we also have developed a lot of technology for reading this type of codes as well. We can do gauging, so measurements, and the product that you see here is a 3D product as a displacement sensor. We have ID products for reading codes. We had vision products, 2D vision products for inspecting parts, and we acquired one 2D image, and based on these 2D images, we do the inspections. Or we can also reconstruct an entire part in 3D using a displacement sensor or an area scan for 3D and perform very precise measurements. And of course, we can do quality inspections as well. Looking for dents, scratches, anomalies. These are the most typical applications that Cognex do. The next question is, what is the difference between classical vision machine and deep learning? When we talk about classical vision machines, the key word is rules. They are based on rules. Let me give you this example based on this metallic part. If I would like to inspect this part, the first thing that I would do is looking for a good pattern. And in this case, the Cognex logo gives me a good pattern because this is something that is present in all the parts. So I find my part. After that, I know the location of the part. I can have one tool reading this data matrix code, a second one reading this OCR, which is not very challenging, well printed, black on white, great contrast. It's not a challenge for a classical vision tool to do, and perform some precise measurements. In this case, I have 440 pixels. We can convert that to the metric word and tell to the system, tell to our customers exactly what is the width of this part. These are some things that we can do. And you see that when we have classical vision tools, we have rules, sequences, dependency levels. Like you create one tool, the next tool will depend on the first one. The first tool will give an output, and the second tool will receive this as an input, for example, as for a location, or you are connecting things and you're creating logics, everything based on rules, based in the image that provides us in a grayscale value. And we look for contours. We have tools like blobs, edges, and this is what we call classical vision tools or traditional vision. You program based on the image, based on numbers, based on quantities. On the other hand, we have deep learning. And deep learning for someone who doesn't have much experience with vision machine is even easier to understand because it's very similar to how a human learns. We also call that a human-like technology. And if I would like to teach a child how a house looks like, and let's suppose that this child has never seen a house before, what you do, you present variations. You show different types of houses, and this child will be able to understand that houses, they have a kind of pattern, but they don't necessarily must have the same color, the same shape, same garden. And in this case, we have completely different houses, but the child will be able to identify how a house looks like. So what we are doing here is what we call classification. The child, we provide the variation, and the child will be able to classify how a house looks like. And if I would show pictures of bridges, pictures of buildings, museums, the child would be able to identify what is a museum, what is a bridge, what is a house. This is the essence of the deep learning technology. It is based on examples, based on images.
versus rule-based systems, which are completely based on rules. And the next question is why vision machine needs deep learning if we have been using classical vision tools for the last 40 plus years. I'm going to give you an example based on OCR, because I believe that this is the easiest way to understand. OCR, as I said before, stands for optical character recognition. And a lot of times we have to read these codes. And if you use a classical vision tools, what you have to do? We have our tool, which is called OCR Max, and we have an auto-tune button. As soon as you press this button, the system is looking for the contrast and is trying to segment all the characters for you. So this is what I did here. And the system will ask me what are those letters. And then I go one by one, J, A, N, choose 7, choose 0, and so on. But what happens if I have my second character, which is different than the previous one? Of course, I didn't train the M, the R, and other characters, and my system is also missing the number 1, number 4, number 3, for example. That's still not a problem because we can change the width of the characters. There are tolerances like height, width, contrast, segmentation. We can change that and adapt the tool for reading the second code. The problem is that by changing these characters, I go back, I fix this application, but as soon as I go back to the code number 1, the one that was working well before, I start creating some issues. For example, you can see that the W and the H, they were understood by the system as one character, because the system is simply following rules, looking for width, height, segmentation, contrast, and if it's not within these rules, it's going to fail. And you can see here that the amount of natural variation for these characters is huge, and I will never be able to find a reliable solution if I don't use a human-like technology, if I don't use deep learning. And if I have a character like this, which has lots of reflections, every time that my printer prints this on this plastic surface, it will look different. I have no solution. It's not going to work. These are the types of solutions that we didn't even try to solve before because we didn't have the right technology. And with deep learning, what we do, as I showed before with the child example, you have to collect images. Very important to collect variations because this is going to enable us to create a very robust neural network. And we identify the characters and label them correctly. We have to make sure that we are labeling them correctly. And here is where the magic of the software happens, because you don't have to be a deep learning specialist. You don't have to be a programmer. You have to understand the basics of the technology and the basics of our software. And we create the neural network based on your inputs, and we provide you the feedback. With a confusion matrix, as you can see here, it's very easy to read those confusion matrix because we label all the characters as A, B, C, D, A, and so on, and the system is finding them. And if you find all of them as you have labeled, you're going to see this diagonal, and this gives you a very high confidence level that your system is working well. So for deep learning, if I would like to train a good neural network, for example, if I have 1,000 images to train as an input, I would not train all these 1,000 images. I would label them if I want to have a good result, but I would train probably 50, 100 of them. And the other 900 I would use for validating the system. I train these 100 units. I create my tool, my neural network based on these 100 units, and the other 900 will be showed here. And if I have this perfect diagonal, I know that my system is working well. And the software has a very high level interface, which makes the life of our customers very easy to run this type of validations. So in the left side, you have the rules based on parameters. You have to fine tune every single parameter. If something is not working, you have to go back and fine tune. And in the right side, you have the deep learning, which is completely based on examples. And if something is not working well, you probably have to relabel, add more images, and change some parameters for the deep learning technology. And why deep learning technology? So there are many companies nowadays offering deep learning. You have open source. So why customers choose Cognex Deep Learning? Starting with the tools. We break the complexity of deep learning by offering different tools. I can tell you that deep learning is extremely complex, but even me, I'm a
I'm a product lead for this product. I don't really understand what's going on under the scenes for creating this neural network because it's extremely complex, but we make it easier with different tools, but we break the complexity of these technologies. For example, with our Blue Locate tool, we can find and count extremely complex parts like this because we have a plastic foil in front of these parts, and you might imagine that every time that a camera acquires one image, this plastic is moving a little bit, and this is creating unpredictability with the reflection. This is a challenge for classical vision tools, not for deep learning if we train well the tool. Or finding and counting these glass bottles, these pharmaceutical glass bottles. They are exactly the same, but depending on the perspective of the camera, if I look to this one here in the right down corner and the other one in the left upper corner, they, from the camera perspective, they look different. And if you don't have deep learning tools, you are not able to locate all of them and count all of them. With our Red Analyze tool, we have two modes, what we call supervised and unsupervised, supervised and unsupervised. With the supervised, you train the system with good images, but you also highlight where are the defects, and you specify exactly where are all the defects that you are looking for. But in many cases, you don't have bad parts, you have only good parts. For that, we use our unsupervised mode. We also offer that, where you show only good images, and the system will be able to find the anomalies automatically. We also have our classification tool. The example that I gave before with the house, it's more likely to be a classified deep learning tool. And you can have parts which look very similar, be different. So here I want to make sure that those parts belong to class A and those ones belong to class B, or parts which have a lot of variation, like the house example. I want to make sure that they belong to the same class. And by using classical vision tools, you cannot achieve such good results as with deep learning tools. And with our read tool, we can read challenging codes. It could be because your printer is failing over time. It could be because the surface that you print the code is not flat, like this first image that you see is one egg, and it's never flat. The characters that you print on the top will always look different than the ones that you print at the border of the egg. It could be because you don't have much contrast, like these codes which are printed in tires, or it could be extremely shiny surfaces with lots of variations regarding to lighting. So if you have these types of codes, it's highly recommended to use deep learning. And another advantage of Cognex deep learning is that we can combine traditional vision tools, which are still very important, for example, for measuring precisely parts, for reading ID codes, for performing some extremely simple tasks. We still need the classical vision tools. But we have the power to combine classical vision tools with deep learning, and we can also combine deep learning with deep learning. Let me give you some examples. In this example here, we are finding the solder joints with the red tool, segmenting them, and we connect a second tool, and we classify if this is a real defect, what kind of defect, or if it's part of the process. By combining two deep learning tools gives us a lot of flexibility and a lot of power. With the OCR, the easy example of this one here is a lot of reflection, depending on how you place your part in front of the camera, depending on how you print the code, how you emboss the code, it will have generate lots of reflections. And if you have this type of natural variation, you also need deep learning. Airbag stitching, you might imagine that like here, the airbag was sewed, so stitched, and you want to make sure that none of these stitchings are defective. And here with our red tool, we can find airbag stitching issues as well. Toilet paper. In this case, this was one application that we have deployed. The goal was to count all the toilet papers in this pack and make sure that they are not rotated, or if none of them are missing, or if they are not completely smashed. And with our deep learning red tool, we could successfully identify that. Wipers, this is one automotive application, but not only wipers. Think about any type of metallic, shiny surface. It's extremely challenging to find rule tools to find the defects.
with our eyes, if we look to the image, this is very easy, and this gives us a high confidence level that it's going to work with deep learning as well, because the basics of the technology is very like to the ones that we have in our brain. Chocolate inspection, glass inspection, here is a combination of good lighting plus the right technology, and also one more example of soldering inspection. So we also, solder is it's a common application for deep learning because of this, the amount of reflection, and all the time that you do one solder joint, you don't have two solder joints that look exactly the same. There is always some variation. And if you have this variation, you see that I'm repeating myself, talking about the natural variation, the unpredictability of the images. This is where deep learning can make the difference for our customers. And now I would like to introduce you our newest Inside 2800. You can see the size of the camera with the hand comparison. The advantage of this camera is that we are making the deep learning technology even more popular and even more simpler to use. Normally, you will need a PC with GPU to train your neural networks and your tool. And the proposal of this camera is that you run all the training inside the camera. And I'm going to show you some examples that with few seconds, you can already start training your camera to perform the inspections for you, and no licenses are needed for this one as well. We have already launched the classification to edge learning for the 2800. We are going to launch the read edge learning, and I'm going to quickly show you a demonstration about that as well next week. So we are 1 week from the release of the read edge learning, and next year we're going to have locate edge learning tools and segmentation, quality inspection, the red analyze edge learning tool as well. And the advantage here, fewer images, no need of GPU, no need of licenses. So let me show you a quick example on how to set up the system with this one. First of all, with 2 clicks, you can have a good lighting just by pressing the button, and the second one, automating the focus. And the goal of this application will be to classify which kind of candy I have in front of my camera. So here I have my first one, which is Vision Made Simple. I will click in the next button, Inspect. Here I am adding the classification tool. I will select the entire field of view because I want to have some freedom by placing the parts. I click OK. And I have already trained the first image as a good part. You can see here OK by default. I'm just clicking on the OK. I am moving my part a little bit. And with few clicks, I am adding. Now I have 3 images. OK. And this is my Vision Made Simple part. And this Cognex one is going to be my not good part. And then I'm going to add a couple of more images. I just click next image. I move a little bit the candy. I click in the next image and I go for the not good part. Extremely simple. And I can add, for example, a third one. And if I want to add a third class, I can add, for example, in this case, a not good black class. And there is no limitation. You can add as many classes as you need just by pressing this button, Add Class. I will do the same as I did before. A couple of more images. So I have 3 images OK, 3 images not OK, and 3 images for the not good one. By clicking Added Classes, you can see that I have the pass and fail for every single one. I'm going to tell that the not good black is also a fail. And you can see every single image that you have trained before. Now by switching on the repeating trigger, you can start generating some variation. So you see that the reflection is changing. You move the part around. And the system is already giving me quite good results. Only by training 3 images, you can get very good results with this tool. Probably for the final deployment, I would have to add a bit more classes, but it's extremely simple. And I don't even like to call that a training. Just by demonstrating this to a customer who has never seen this product before, after a few minutes, the customer is able to do some easy classifications like this. In the second example, this is a 10 minutes video. I put that with 3 times speed because we don't have much time.
But the goal of this application is to read all these OCRs. And you see the amount of variations that we have with all these OCRs. First thing, I will find the pattern, put a mask in here, because I want to find only the contour of this dog tag. I click OK. Now I can find my part, plus minus 180 degrees, so that I can rotate my part. Now I will start training it. I add my Edge Learning Read tool. I fix the character size, field of view. That's the only thing that you have to do. Character size and field of view. You hit OK, and the system is already trying to read all the codes. And you see that out of the box, it gives me a pretty good result. It's extremely challenging to read this with traditional vision tools. Impossible, actually. What I have to do, I have to fix the characters that were not read correctly. And then I accept all the characters. I move a little bit my part, go to the next image, again, creating some variations. I have to do that 3 times before the new tool that I am create kicks in. So this is the second one. I go for my third part. I fix the characters that I have to fix. And from now on, after the third training, the system will be already able to read correctly all my parts. So I can review and see all the characters that I have to train. And you see that there was one that I trained incorrect. I just click in the image like this W, and I go there and I fix. I click and accept all. Now I can have a general overview if I did everything right. Still one that I mislabeled, but it's very easy to see the overall results. And I believe that for now, there was one that I missed, this minus sign. I can just add, and it will pop up one region of interest that I can go there and label. From now on, with few clicks, so I was able to create the complete application in 10 minutes. The system is already reading, even though I'm moving the part all over my field of view. And as I said before, I am not a deep learning specialist. I'm not a programmer. Just by knowing the basics of the deep learning technology, I am able to fix. So there was one problem there with the Milano. The I was founded as 1. So you have to still create some variations because I am changing now the dog tags. But with just a point and click, clicking, correcting, I can fix everything. And now moving the part again, it's able to read, even though I put my part upside down. Like if I rotate 180 degrees, inside 2800 can read everything. And we can also create very easily web HMIs just by going to the web HMI, the last step. Everything that you enable here to show up will be in your browser as well. So if you have a panel, a browser, you can see everything that you did, all the results running in a browser without any programming. Another thing that you can also do, you can just, here I am decreasing the region of interest. Instead of looking for all this region, I am copying and pasting the same tool that I have created before. As you do with Windows, right-click, copy, right-click, paste, and you can create 3 different tools if you want, as many as you want, for read 3 different lines if you don't want to read everything with only one tool. And that's it for these 2 demonstrations. Just to wrap up here, summary. From low end to high end, these examples that you have seen is our lowest end smart camera, the Insight 2800 with Edge Learning tool. If you need more resolution, if you need more processing speed, the full power of deep learning, you can also go with our Insight D900. This is a high-end smart camera. And if you need even more, because we're talking here about more than 5 megapixel multi-camera application, like line scanners or thermal cameras, so there's different types of image acquisitions. If you want to go even faster than 100 milliseconds, for example, we are talking about tenths of milliseconds. This is something for our Vision Pro with Edge Learning and Deep Learning. So we can go from a very simple, low-cost Insight 2800 up to our Vision software platform, and then the performance will depend on what kind of PC and GPU you have installed
installed in your production line. The final summary: what makes Cognex deep learning a very robust and good solution? I would start with the first pillar, performance. I showed you today some examples of applications that you cannot solve with classical vision tools. You really have to use deep learning. So deep learning is not a fancy technology which came just because it's nice. It really can solve applications that we could not solve before. And this is our product line, which is growing with the fastest pace. So the industry is really adopting deep learning for visual inspections. It is easy to use. So you don't have to use our vision software platform that requires you to code and requires you more knowledge about connecting all the tools. You can start using the Insight 2800, the product that you just have seen, and it's point and click, very easy to use. And the flexibility, as I showed you before, you can start with a very low-end product, and if you need a little bit more resolution, more processing time, more tools, we have high-end smart cameras. And if you need even more, we also have all this technology in our vision software platform. So thank you. I don't know if we have time for questions, but this is the end of my presentation. Thanks for your time. Thank you very much, Ruben. Thank you that you show us in very fast way that deep learning, which is a part of machine learning and artificial intelligence, nowadays is very common, and you don't need to be very good specialist in neural networks and artificial intelligence just to use it. So thank you very much. Exactly. You're welcome. And now we will be connecting with Mr. Antonio Del Prete from University del Salento. Good morning. Good morning. Do you hear me? Yes, we can hear you. Welcome in. Okay. And I give you. Thank you very much for your invitation, and I'm sorry I cannot be there with all of you, but in any case, I decided to adopt the option given by internet to share my presentation with all of you. I will try to display my screen. Let's see if I'm able. Few seconds. Let's see. Do you see my screen? I think so. And this is my presentation. Can you give me a feedback about the fact that is correctly displayed for all of you? See everything. If you start presentation mode, we will see everything. Okay, mode presentation. Play. Yes, we can see everything. Okay, thank you very much. So, my contribution today is related with the opportunity given by the integration of digital technologies and physical production systems in order to obtain what it has been called in the recent years a digital twin of the real process. Digital twins are quite very interesting options today, for industrial applications, both in product development context and process development contexts. This specific case, what I'm going to share with you is what has been realized for the creation of a digital twin of a sheet metal stamping process, having in mind the objective to improve the process capabilities in terms of efficiency, process effectiveness, and
the obtained product final quality achieved. As you can see here, this is what I'm presenting is the result of R&D project developed in combination with an industrial company, an innovative small enterprise, and a University of Salento, which is my department named the Department of Engineering of Innovation. The title is a summary of what I already said, so a strategy to improve process and product capabilities in sheet metal forming. As you probably see on the right end of the displaying slide, we can see the physical process for which we have evaluated the chance to develop its digital twin. It's a progressive stamping process of quite thick automotive component. The nominal thickness of the blanks is 3.5 millimeters, so it's quite thick if we consider the average thicknesses for automotive applications. The presentation will contain a description of the operative industrial context, which are the main characteristics of the defined solution, and the reason why the developed digital twin has been defined in accordance with a specific workflow, and how this workflow could be implemented physically and digitally in order to achieve the already mentioned objectives. And of course, at the end, I would like to share with you some conclusions on which was and it is the effectiveness of the developed solutions. The industrial context, we know it very well. Sorry, because some of the contributions here are reported in Italian, but in any case, it's quite clear which is the attempt of the typical automotive stamping process for this kind of applications. The attempt is for the producers to use as much as possible the production capabilities given by presses and tooling and availability of raw material, in this case represented by coils of steel or of other alloys. In this specific case, high-strength steels. In which terms the company tries to improve as much as possible its performances. In terms of the capability to use all the possible working hours in a specific period of time, for example, 1 year, given by the product of the number of shifts per day and for the working days in a year, and so on. Plus the capability to use all the available hours, working hours, in the attempt to produce good products, so products with no defects. We know very well that sometimes this combination is not achieved at 100%, and so we can consider which could be the real capability, the real process capability in terms of effectiveness in the usage of the total amount of hours available, and in the capability for those hours to produce products with no defects. And you can see here on the right lower end of this slide reported what we call a global efficiency, around 90%. So the company, as all the companies of this kind of industrial sector, had some concerns on the possibility given by the chance to obtain a significant improvement in order to reduce
the lack of working hours or the lack of good products, increasing this as much as possible this term of general efficiency of the production plant. And this is the context where it is it stays the idea of the development of a digital twin of the process in order to give us the opportunity to increase this general efficiency of the industrial process. In which way, like it is reported in this slide, starting from a concept where we understand very well how nowadays it is possible to obtain information by the physical assets of the process and combine them with the numerical output of the well-known process simulations, and to use their combination in order to improve this general efficiency. This concept has become real thanks to the choice of appropriate technologies and the choice of specific developments in order to combine them, having, as we will see later on in the next slides, the objective to define the digital twin of the metal stamping process and to use it in combination with the physical real process to improve the general efficiency of the process itself and so of the company itself. Here we see a detailed image of what it has been called the general workflow on which is based the development of the process digital twin. As I was hearing at the end of the previous presentation, nowadays it's possible to gain the advantage for this kind of applications of a sort of democratization of artificial intelligence and machine learning techniques, which are available with a small investment in terms of financial and time resources to dedicate in order to obtain effective application of them on real problem. And this is the case of what I'm presenting you today, because we can see on the left an image of the tooling and of the press used to go on with the production, on which it's possible to combine physical acquisition systems such as accelerators and acoustic emission sensors and thermocameras, plus a physical system able to acquire for us the real deformation distribution on the obtained physical parts. This is combined, so I'm describing the left side of this slide. It is then combined with the right side of the slide, where all the simulation are run in order to obtain the development of appropriate meta models representing the sensitivity of the process simulation and of the structural behavior of the tooling in accordance with the changes, the possible changes of the process variables. Once, for example, could be represented on how it is possible to understand which is the effect of different friction conditions on the tooling behavior and on the final quality of the produced parts. And these meta models, they are useful for this specific purpose, and they, of course, can feed, as you can see here, can feed from the right in combination with the physical data coming from the left
the smart part of the application represented by a reduced order model technique based on artificial intelligence and machine learning application. To perform all these components of the general defined workflow, it has been necessary to choose a specific digital technology, and for which we have chosen Altair Engineering specific technologies, thanks to which it is possible to have in one environment all the needed components to develop the wanted solution. So the simulation itself, the artificial intelligence, the HPC opportunity, plus of course the capability to feed the steps, the needed steps with an appropriate level of automation. Starting from this workflow, it has been possible to go on with the physical investment in order to define which was the control and measure chain on the physical assets, so the press and the tooling. Here you can see the different accelerometers and acoustic emission sensors mounted on the physical tooling, plus what you can see here on the right end of this slide, a first output of the physical evaluation of the distribution of the plastic strain on the produced part. Going on, what has been developed, it has been available for the users through a graphic user interface, thanks to which it is possible to navigate the different parts of this environment. So the physical part defined as sensor matrix and thermocameras details, plus key performance indicators evaluated on the real plastic deformation distribution of the obtained parts, which is also part of the forming limit diagram capability in terms of possibility to evaluate it, plus the most important part represented by the opportunity to go on with corrective actions and to define which are the parameters which have to be changed in order to obtain the defined corrective action. In order to perform such a kind of analysis and then to adopt the needed corrections in order to improve the general effectiveness and efficiency of the real process, it's important to compare the different data coming from the two different worlds. So the physical one through the sensors acquisition and the numerical ones which correspond to the physical situation represented by thanks to the adoption of the simulation tools. An important added value also could be represented by the physical distribution acquired thanks to the adoption of two different thermocameras for the two different operations of interest, in which we can have also an evaluation of what could be the tooling and the part temperature changes along the production time, because those can give us also an important contribution about which could be the variation of the process responses along the process itself. Here you can see what I was mentioning before, a very important part of the physical acquisition, able to feed in appropriate way in terms of evaluation of the final product quality, the developed system, represented by the forming limit diagram distribution acquired thanks to a specific instrument, in this case represented by the autogrid technology,
able to give us a feedback in terms of major and minor strain distribution for all the different areas, the different characteristic areas of the produced part, highlighting the possible risk of fractures or to have wrinkles in the produced part, and so to evaluate which is the risk to go in no feasible areas of this diagram. As I can already said at the beginning, this important information related with the forming limit diagram measured on the produced parts can be compared in the digital solution with the sheet metal forming simulation model, which we know it is very reliable up to now. Usually, sheet metal forming finite element simulation is used in order to validate or to optimize specific process conditions. In this case, we have adopted this as a part of our digital twin methodology in order to use it as an engine to produce up to 300 finite element simulations, thanks to which it has been possible to define a meta model able to show us how the process itself in terms of capabilities changes its responses in accordance to the process variables variations, such as, for example, it is reported in this slide, the friction conditions, or, for example, force on the pad, where the pad could be considered as sort of blank holder part of the tooling. This it's important because in combination with the reduced order model artificial intelligence tool is able to define how as you can see here on the right hand, the key performance indicators of the process changes in accordance with the process control variables changes. And this is something that represents just itself a good step ahead in how it is possible to use in a smart way finite element models to support physical processes. In order to define what probably we already know, which could be a mutual effect, for example, of possible process control variables such as blank holder force or increasing or decreasing the friction conditions, thanks to the adoption of a major quantity, for example, of lubrication. Nevertheless, another option in which it is possible to use the defined meta model is represented by the opportunity given by what we have called what if option, in which, for example, we analyze out of the physical process which is the effect of possible changes in the process variables on the key performance indicators defined to evaluate the process efficiency. One other attempt to combine different numerical responses is represented by the opportunity in the developed procedure also to include the physical responses of the tooling in accordance with the process variables. So we have included the structural responses of the tooling in accordance with the process variables changes. Which are the process blocks for the digital twins? As we already said, we have a finite element simulation, we have sensors to acquire the physical data, and all of them can feed
the key performance indicators calculation, and then they can be displayed in appropriate dashboard. I don't want to bother you with the details of the different role of each component of the defined workflow, but I can guarantee you that what we have obtained, it is a brand new opportunity which could be also applied for all the industrial context, of course, having the chance to monitor which are the process variables and which could be the usage of the simulation and physical real data on the possibility to improve the efficiency and the effectiveness of the production itself. In order to give you more details about the system characteristics, here we represent which is another problem of the defined workflow, represented by, for example, for the sensor data acquisition, which is the right frequency of this acquisition, and in which way it is possible to use the acquired data if it is needed, for example, a signal pre-processing before to use them to feed our digital model. Moreover, the same consideration could be made for the key performance indicators calculated thanks to the data acquired through the autogrid acquisition on the physical part in terms of major and minor strain plastic distribution. All those physical data, as we already said, can feed our repository, in which they are, of course, combined with the other sources of data generation represented by the finite element analysis simulation tools for the process simulation and for the structural simulation of the tooling needed to perform the process itself. All these data feed at the end the smart part of the workflow, represented by, as I said, the reduced order model. ROEM means, as I said, reduced order model of an application of artificial intelligence, thanks to which it is possible to navigate the different parts of the workflow in order to obtain useful suggestions to improve the effectiveness and the efficiency of the real process. The metamodel generation, it is obtained thanks to the combination of the finite element solvers using a design of a computing experiment tool able to feed automatically the calculation plan for the metamodel generation. So all these data are properly organized in such a way to feed the ROM-AI metamodel management for the improvement of the process itself. And of course, the order model artificial intelligence application can be first of all trained and then tested on physical data in order to understand which is its percentage of confidence in terms of capability to represent what has been defined by the physical data on which this effectiveness of the ROM-AI application is defined. Here you will see, for example, the good accuracy defined by an R factor of the ROM-AI model defined.
So this is an important, here you can see how it works in this small video contribution. You can change the process variables and see at the end how the ROMEI application can give us the chance to obtain which is the physical scenario in terms of output, thanks to the trained network, which is the base of the ROMEI application. Okay. Going on. Of course, what is important is to understand how the user can adopt what has been available in the digital twin solution in terms of sensors, matrix, thermocamera details, and on. Here we have, for example, for the thermocameras, you can see here how it is possible to display a specific output of each thermocamera and then to correlate it with the numerical feeds of the meta model representing in a digital way the monitored physical process. Going on, also for KPIs, the key performance indicators, as you can see here, it is possible to have available from the measured data and from the numerical data a comparison, having an immediate idea of what we are having as reference the nominal working conditions which represent the best possible solution in terms of effectiveness or efficiency of the process. The same thing can be done, of course, going on in a specific aspect for metal stamping, represented by a comparison of the physical forming limit diagram acquired with the nominal one, thanks to which it is possible, through the navigation of the developed meta models, to understand which are the elements having an influence on the difference between the nominal response and the physical one obtained by the measurements performed thanks to the autogrid technology. Going on, as you can see here, we can then provide useful suggestions for the application of corrective actions thanks to the analysis of the obtained data, comparing them with the numerical ones thanks to the ROMEI application. This is the core of the application, because at the end, these two panels, the corrective action ones and the parameters correctivation, give us a flavor of what could be in the next steps of development the application of such a kind of tools, thanks to which it will be possible to understand not only what is going on, but how it is possible to take some actions in order to avoid the risk of possible problems on the physical process, both in terms of reduction of the production capability and in terms of reduction of the produced parts quality. At the end, so what we can say that, the developed solution, it's particularly effective thanks to the adoption of the ROMEI approach, which is very fast in order to evaluate the possible differences from nominal conditions, and suggesting in a fast way also which could be the cause of the possible measured differences,
and to display them in a very easy way for the users in order to let them to understand what's going on and to suggest them a possible corrective action, which at the end it's the real capability to adopt appropriate decisions at the right moment in order to obtain a better effectiveness and efficiency of the process itself. I think that I'm at the end of the presentation, and I will come back to myself if there are any questions or possible requests of information about the developed solution. Otherwise, I will thank you for your attention, and thanks again. Please. Thank you very much for your lecture. A naszym następnym gościem będzie pan Krzysztof Furman z firmy Paul Motors. Witam serdecznie. Oddaję głos. Proszę o prezentację. Dzień dobry wszystkim. My przyjechaliśmy z firmy Paul Motors z Bielska-Białej i na kolejnych slajdach przedstawimy Państwu, jak wygląda proces projektowania i walidacji produktu i procesu w branży automotive. Najpierw pozwolę się przedstawić. Na zdjęciu widzicie Państwo Krzysztofa Ibisza, wiecznie młodego prowadzącego. Po lewej stronie jestem ja. Ja w firmie Paul Motors odpowiadam za pozyskiwanie nowych biznesów, czyli pracuję jako Business Developer Manager. Dlaczego Krzysztof Ibisz? Otóż w 2020 roku wziąłem udział w programie telewizyjnym i na antenie przed milionami widzów obiecałem Krzysztofowi Ibiszowi, że spełnię takie wielkie marzenie i wybiorę się z rodziną, jeśli uda się wygrać, na taką wymarzoną naszą wycieczkę do USA i spełnimy taki nasz amerykański sen. Strzelałem. Dobrze, zmieniamy pytanie i proszę bardzo, nowe pytanie dla Ciebie. Kalifornijskie zagłębie sektora zaawansowanych technologii, siedziba takich korporacji jak Facebook, Google czy Apple to Dolina Królów, Dolina Śmierci, Dolina Kościeliska, Dolina Krzemowa. Mamy w planach wizytę w Stanach i myślę, że będzie to Dolina Krzemowa, czwarta odpowiedź. I ja czuję, że się rymuje. No dobrze, zaznaczamy Dolinę Krzemową. Sprawdźmy. Udało się wygrać. To była dobra odpowiedź. Wygraliśmy nagrodę i w 2022 roku, kiedy już można było podróżować, wraz z moją rodziną udało nam się wyjechać do Stanów, gdzie 3 tygodnie zwiedzaliśmy zachodnie wybrzeże i spełniliśmy nasz amerykański sen. Teraz kilka zdjęć, które chciałem wam przedstawić. Dokładnie 4 i nie wiem, czy rozpoznajecie. Od góry pierwsza siedziba Amazona, czyli dom, w którym zaczynali swoją firmę. Po środku garaż, w którym zaczynała firma Apple, a na dole garaż, w którym zaczynała firma Google. A po prawej stronie warsztat, w którym w 1989 roku zaczynała nasza firma. I jak widzicie, ten amerykański sen spełnił się dla tych firm, czyli dzisiaj Amazon ma 152 miliony subskrybentów usługi Prime. Firma Apple sprzedaje rocznie 240 milionów swoich iPhone'ów, a Google odpowiada za 85% wszystkich wyszukiwań w internecie. A jak ten amerykański sen spełni się w firmie Paul Motors? Po 30 latach możemy pochwalić się 160 milionami części, które wysyłamy rok w rok do naszych klientów i mamy około 140 milionów euro sprzedaży. Z tego warsztatu, który widzieliście, myślę, że siedzibę tamtych koncernów znacie. Tak wygląda Paul Motors. Dzisiaj mamy 4 zakłady produkcyjne w Bielsku-Białej i okolicy. Zatrudniamy prawie 1100 pracowników. Także to jest spełnienie naszego amerykańskiego snu tutaj w Bielsku-Białej. Także jest to możliwe.
Tak jak tamte koncerny, tak samo Paul Motors jest globalnym graczem, mamy globalny zakres działalności, dostarczamy nasze produkty do klientów w Europie, ale też na całym świecie. Jeśli chodzi o naszych klientów, to tutaj przyspieszę. Widzicie po markach i po logach są to główni gracze i główni producenci samochodów w Europie. Mamy też osobny dział, gdzie dostarczamy do producentów siedzeń samochodowych, także jak zobaczycie tutaj po tych modelach, myślę, że jeśli wyszlibyście tutaj z uczelni, to w przeciągu 2 minut zobaczycie samochód, w którym na pewno jest nasza część. Jakie to części? Mamy 4 główne grupy produktowe. Pierwsze to elementy tłoczone na zimno, elementy metalowe, stalowe. Druga grupa produktów to elementy tłoczone na gorąco. Trzecia grupa produktów to elementy zawieszenia, czy amortyzatory. Techniczne. Tak? Czwarta grupa produktów, której nie widzimy, są to elementy siedzeń samochodowych. Tak, tylko czym... Czy są jakieś pytania do tej części? Dobrze. Musimy chwileczkę poczekać.
Czy ktoś wie, jakie wygrało młodzieżowe słowo roku? Essa. Ja głosowałem za gigachat, ale... Gigachat. To nie ja, ale... Strzelałem.
Można? To przepraszamy za przerwę techniczną. Wracamy do naszych produktów. Ostatnia grupa produktów, które mamy u siebie, to struktury siedzeń, czyli elementy, które są potrzebne do montażu siedziska w samochodzie. I w tym 1100 pracowników, o których mówiłem wcześniej, mamy 45 konstruktorów, którzy odpowiadają właśnie za projektowanie zarówno produktów, jak i procesów produkcyjnych i 40 inżynierów, którzy odpowiadają za automatyzację tych rozwiązań. To, co koledzy zaprojektują, mamy własną narzędziownię. Co to oznacza? Możemy sami wykonać narzędzia potrzebne do produkcji. Tak jak tutaj widzicie, różnego typu oprzyrządowania montażowe, tłoczniki. I żeby dać wam jakiś tutaj pogląd, w ciągu roku przez naszą narzędziownię przechodzi około 110 narzędzi. Pokrótce mówię historię rozwoju struktury pojazdu, nie będziemy, mamy mało czasu, więc tylko chciałbym wam pokazać na tym slajdzie, jaki był rozwój tej struktury i tak naprawdę po 30 latach dopiero rozwinięto profesjonalną strukturę auta, taką skorupkę, którą widzicie tutaj na dole i tak naprawdę bardzo późno do designu samochodu wszedł zderzak, który odpowiada za jego bezpieczeństwo. Jakie mamy aktualnie trendy w motoryzacji? Oczywiście pierwsze i najważniejsze bezpieczeństwo zarówno kierowcy, pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego i oczywiście trend środowiskowy, czyli ekologia i związana z tym elektryfikacja. Tutaj taki bogaty slajd, ale chciałbym, żebyście zobaczyli. W przeciągu ostatnich 10 lat średnia redukcja wypadków z uszkodzeniem ciała w Europie to minus 24%, Polska około 40%. A jako ciekawostkę, dlaczego ważne jest projektowanie nowych, bezpiecznych rozwiązań, zdjęcia z crash testu samochodu projektowanego w latach 90. i projektowanego dekadę temu. Także jest to bardzo ważne, żeby takie nowe rozwiązania wdrażać i nowe produkty pojawiały się na rynku. Bezpieczeństwo bierne, te produkty, które pokazywałem wam wcześniej, odpowiadają za bezpieczeństwo bierne i moją prezentację chciałbym oprzeć na zderzaku. I w kolejnych slajdach zobaczycie, jak taki zderzak wdrażamy do produkcji, jak jest projektowany, jaki jest to nakład pracy, jak później projektujemy procesy produkcyjne takiego zderzaka. Taki nowoczesny zderzak projektowany jest w oparciu o symulacje i wyliczenia. Projektowany jest tak, żeby deformował się według określonego scenariusza i żeby tak się wydarzyło, potrzebujemy dwie strefy. Tutaj jest akurat zderzak przedni i on składa się z strefy ochrony pieszych, czyli takiego miękkiego zderzaka i tutaj widzicie na filmie zderzenie z pieszym. Jest to odpowiednio ukształtowany pas średni, jest łatwo odkształcalny i można go łatwo wymienić. Nie powoduje dużych obrażeń. Druga strefa to jest strefa naprawcza i tutaj widzicie ten zderzak, o którym wcześniej mówiłem. Zderzak ma, tak jak wcześniej wspomniałem, zdeformować się według określonego scenariusza i określonego planu. I jak zobaczycie na wideo, tak się też dzieje. Ten zderzak jest łatwo wymienialny, nie trzeba kasować całego samochodu, można go łatwo wymieniać, nie jest to duży koszt. Chciałem wam przedstawić takie uruchomienie nowego produktu na przykładzie klienta BMW. To jest samochód BMW iX4 i wirtualnie chcemy do niego zakwotować i produkować w naszym zakładzie zderzak, o którym wcześniej wspomniałem. Jak to wygląda w praktyce na takiej osi czasu? Samochód to BMW iX4 ma start produkcji w 2025 roku, także 3 lata od dziś. Rok wcześniej klient, czyli w tym wypadku BMW, wymaga od każdego dostawcy, w tym wypadku nas, jako naszego zderzaka, żeby wszystkie narzędzia i cała produkcja była gotowa, czyli rok wcześniej już musimy być gotowi z produkcją takiego elementu. Wiadomo, żeby zbudować te narzędzia, zbudować tą linię montażową, potrzebujemy również roku czasu, w to wchodzi również projektowanie takiej linii. I to również trwa rok, także jesteśmy już w 2020 roku, czyli dzisiaj, a tak naprawdę klient rozgląda się na rynku za odpowiednim dostawcą jeszcze rok wcześniej. Co chciałem wam przedstawić przez ten slajd to, że dzisiaj w firmie Polmotors pracujemy nad samochodami, które wyjadą na drogę wtedy, kiedy już będziecie absolwentami tej uczelni.
Jak wygląda uruchomienie, wdrożenie takiego produktu, cykl projektu? Tutaj akurat jest metodologia APQP. My takie nowe wdrożenie podzieliliśmy na kilka faz. W tym przykładzie jest to 6 faz, czyli od ofertacji aż do uruchomienia produkcji. My skupimy się oczywiście na fazie projektowania najpierw produktu, a później procesów produkcyjnych. I tutaj taki przykład też graficzny tego, jak wiele zadań, jak wiele aktywności potrzebnych jest na fazie projektowania produktu. Ta legenda pokazuje różne działy, każdy kolor to inny dział w firmie produkcyjnej. No i tutaj po tych kolorach widzicie, jak wiele zadań, jak wiele aktywności potrzebnych jest, żeby przez taką fazę przebrnąć. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. Co jest potrzebne, żeby taki produkt zaprojektować? Rzeczywiście pierwsze dostajemy wymagania od klienta. Wymagania klienta dzielą się na wymagania szczegółowe i wymagania ogólne. Szczegółowe to takie, które są związane z funkcją tego produktu, akurat tutaj zderzaka, czyli na przykład holowanie. Wymagania wymiarowe, jak waga, tolerancje, geometria i wymagania środowiskowe, jak na przykład wymagania dotyczące materiału. Wymagania ogólne to rozpraszanie energii, identyfikowalność części i inne, montowalność. To, co widzicie tutaj, to są dane wsadowe od klienta, które dostajemy. Nie jest to jakby przykład tego, jak ten zderzak ma wyglądać, to jest tylko graficzne przedstawienie matematycznych danych. To jest miejsce, w którym projektowany przez nas zderzak musi się zmieścić w samochodzie. I na bazie tych danych nasi konstruktorzy, akurat w wypadku tego zderzaka jest to zespół 10 konstruktorów, 5 obliczeniowców, którzy przez 8 tygodni pracy, poświęcając ponad 600 godzin na obliczenia i spotykając się więcej niż 90 razy, przygotowują tak zwaną wersję wstępną tego zderzaka. Czyli to jest taki nakład pracy, żeby przygotować pierwszy design tego produktu dla klienta. Oczywiście w międzyczasie pojawiają się nowe wymagania, pojawiają się różne tematy i to wszystko ewoluuje, czyli nic nie jest doskonałe od początku, czyli ten zderzak będzie się zmieniał z jakichś powodów, dochodzą jakieś elementy, są elementy współpracujące, kable, sensory, które pojawiają się w trakcie designu całego samochodu, także kolejne 6 tygodni pracy, kolejne godziny, tutaj 800 godzin obliczeń i eliminacja 60 kolizji i po tych wszystkich działaniach mamy wersję finalną zderzaka, czyli ten design finalny naszego zderzaka. Kiedy mamy już przygotowany projekt, ten design, przechodzimy do symulacji. Jak tutaj na przykładzie symulacji tłoczenia sprawdzamy sobie, jak przygotowane przez nas elementy tego zderzaka będą formowane. Tutaj technologia postępowa, technologia tłoczenia na gorąco i przykład technologii transferowej, czyli wszystko musimy zwalidować. Pierwsze jest to potwierdzenie wykonalności, drugi etap walidacji to walidacja wytrzymałościowa. Po co walidujemy wykonalność w symulacji? To jest symulacja komputerowa, a to jest przykład wykonania tej części, czyli potwierdzenia tego, co widzieliśmy na ekranie komputera. Dlatego symulacje są tak ważne, bo możemy już na pierwszym etapie sprawdzić, które miejsca w projekcie naszego produktu są zagrożeniami i mogą ulec pękaniu, pocienieniu, jakichś fałd, zakładek, zmarszczek. I to jest przykład tego, że to, co pokazuje komputer, później pojawia się w faktycznej części, którą tutaj akurat był zrobiony prototyp i potwierdził to, co widzieliśmy na ekranie komputera. Czyli ta symulacja komputerowa pomaga nam oszczędzić sobie pracy później i kosztów oczywiście. Jeśli chodzi o walidację już wytrzymałościową, to dla zderzaka, o którym cały czas tutaj mówimy, mamy 4 rodzaje testów zniszczeniowych. Akurat tutaj mamy test, który nazywa się Aircar Bumper, Aircar Structure, test wahadła i test holowania. Oczywiście wymogi do tych testów są opisane w dokumentacji klientowskiej, musimy je wszystkie spełnić. Co ważne, takie testowanie odbywa się zawsze dwuetapowo. Pierwszy etap testujemy poszczególne elementy, poszczególne produkty, w tym wypadku nasz zderzak. Czyli każdy element samochodu jest testowany osobno. W drugim etapie testowany jest cały samochód. Jest to
robione zarówno dla symulacji komputerowych, jak później dla prototypów. Kiedy już jest fizycznie część wykonana, jest robione to również dwuetapowo, czyli najpierw taki prototyp zderzaka jest niszczony, a później robiony jest crash test całego samochodu. Tutaj przykład tego testu Aircar Structure, czyli uderzenia z boku. To jest symulacja komputerowa, także możecie zobaczyć, jak wygląda to na ekranie komputera. No i już konkretny przykład na konkretnym zderzaku. Jak widzicie, ten crashbox, o którym wcześniej mówiłem, deformuje się tak, jak powinien. Jest zachowane wymogi klienta są spełnione. Mamy też przykład symulacji, gdzie sztywność elementów jest zbyt duża i ten crashbox, o którym jest mowa, wbija się tutaj w strukturę samochodu. No i oczywiście powoduje zniszczenie podłogi, bagażnika, nadkola. Przygotowaliśmy też symulację sytuacji, gdzie sztywność tych elementów jest zbyt mała i tutaj znowuż ten crashbox deformuje się zbyt za bardzo i deformacji ulega dalej podłużnica w samochodzie. Kolejne przykłady innych testów, czyli Aircar Bumper i test wahadła. U góry symulacje komputerowe i później na dole widzicie filmiki z realizacji już na częściach prototypowych. Po tych wszystkich symulacjach, kiedy część przechodzi na nasz projekt naszej części, przechodzi wszystkie walidacje, możemy powiedzieć, że mamy gotową część, którą możemy teraz, powinniśmy wdrożyć do produkcji, czyli akurat w naszym wypadku będziemy projektować elementy procesu produkcyjnego. Czyli mamy już gotowy zderzak i chcemy go już produkować u nas w zakładzie. Jak widzicie, za proces produkcyjny w firmie odpowiada tak naprawdę każdy dział. Każdy dział może dać swój input, swoje wymogi i każdy dział odpowiada za to, żeby taki proces produkcyjny był oczywiście efektywny i opłacalny. My skupimy się oczywiście na dziale konstrukcji. Chcemy zobaczyć, jak wygląda projektowanie takiego procesu produkcyjnego, czyli na dziale konstrukcji i obejrzymy sobie tutaj narzędzia do tłoczenia, narzędzia montażowe, stanowiska montażowe i całe zintegrowane linie produkcyjne. I jako pierwszy mamy przykład tłocznika postępowego, to jest około 6 ton, 24 operacje i jako ciekawostka jest to, żeby przygotować design takiego narzędzia, to 420 roboczo-godzin inżyniera. Tutaj przykład tłocznika transferowego z symulacją. Podobna waga, ilość operacji dużo mniejsza, ale samo narzędzie jest bardziej skomplikowane, dlatego też 550 godzin poświęconych na same skonstruowanie tego i 250 godzin na symulację. Wykonanie takiej symulacji komputerowej pozwala nam zredukować koszty budowy później faktycznie takiego tłocznika o 25%, także jest warto. Kolejny etap, kolejna część to przyrządy montażowe, czyli mamy ten zderzak, on składa się z mniejszych elementów, które możemy montować wspólnie i tutaj technolodzy przygotowują takie podziały, uwzględniając oczywiście procesy, długości spojin, czasy spawania, ilości komponenty, wolumenu i inne techniczne aspekty. I oczywiście również przyrządy montażowe jesteśmy w stanie zasymulować. Tutaj jest przyrząd, który będzie trzymał część w procesie spawalniczym. Wiadomo, spawanie, energia. Chcemy sprawdzić, jak będzie się zachowywał nasz zderzak, akurat tutaj belka. No i możemy sobie taką symulację wykonać u nas. No i dzięki temu możemy sprawdzić, czy ten design części, design procesu jest zrobiony poprawnie, dobrać odpowiednie parametry spawania, sprawdzić temperaturę procesu i sprawdzić inne techniczne aspekty. Tutaj przykład 2 symulacji. Chodzi o sposób bazowania i mamy dwa różne wyniki, czyli możemy sobie symulować nawet samym bazowaniem części. Możemy sprawdzić, które bazowanie na oprzyrządowaniu jest lepsze i pozwala na bardziej optymalny proces. Przechodzimy do symulacji tych przyrządów montażowych już na stanowisku montażowym i tutaj na przykładzie naszego zderzaka mieliśmy 8 takich zabiegów, wykonaliśmy 20 przyrządów, pracował nad tym zespół 5 konstruktorów, 2 obliczeniowców, gdzie poświęcili na to 300 godzin konstrukcji, 200 godzin obliczeń i
przy 40 spotkaniach. I taki przyrząd montażowy jesteśmy w stanie zasymulować na stanowisku, na którym będzie pracował z robotem. I możemy dzięki takiej wirtualnej symulacji potwierdzić i sprawdzić wszystkie zasięgi, możliwości pracy takiego robota z przyrządem i zoptymalizować proces i uniknąć jakichś ewentualnych kolizji. Tak to wygląda. Kolejny etap to projektowanie stanowiska montażowego. Tutaj znowu potrzebujemy wkładu i informacji od innych działów, bo na projektowanie takiego stanowiska, jako przykład mogę podać, dział BHP musi podać wymogi dotyczące ergonomii, czyli jak pracownik będzie tam pracował, czy jego stanowisko jest ergonomiczne, także wszystkie działy, które znowu są zaangażowane w finalną produkcję, mogą tutaj w tym momencie zgłosić się do działu konstrukcji i dać swój input, co potrzebują ze swojej działalności, swojego regionu w takim stanowisku montażowym. No i tutaj znowu ten taki slajd, który pokazuje, ile to jest pracy, jaki to jest nakład. Mamy 10 konstruktorów, 5 obliczeniowców, prawie 550 godzin konstrukcji, 400 godzin obliczeń, 200 godzin symulacji, prawie 80 spotkań i mamy przygotowany design takiego stanowiska montażowego. Tutaj przygotowałem parę zdjęć z takiej realizacji. Mamy aktualnie w budowie podobne stanowisko do podobnego produktu, także to, co zostało zasymulowane i zaprojektowane na komputerze, możecie zobaczyć, jak będzie później wykonywane fizycznie i tutaj też postarałem się przygotować wam nakład pracy, czyli 3 ślusarzy, 5 automatyków, 240 godzin montażu, żeby powstało coś takiego. Do tego 320 godzin programowania i mamy gotowe stanowisko montażowe. Tych stanowisk montażowych może być więcej, razem tworzą taką zintegrowaną linię produkcyjną, która składa się pozwala nam łączyć różne procesy, tak na przykład tutaj mamy proces hot formingu, montażu, no i później pakowanie, wysyłka. No i oczywiście tutaj głównym zadaniem projektanta jest to, żeby zaprojektować to optymalnie, żeby linia była jak najbardziej efektywna przy jak najmniejszym udziale obsługi człowieka. Żeby to się zadziało, na przykładzie naszego zderzaka, który widzieliście, był to zespół 20 konstruktorów ze względu na to, jak bardzo jest to skomplikowane. Tutaj ten nakład pracy jest największy. Mamy 5 automatyków, to jest 700 godzin konstrukcji, 120 spotkań. Dodatkowo 500 godzin symulacji. Akurat przy tym zderzaku, który pokazywaliśmy, zostało wykonane 20 różnych wariantów tej linii i wyeliminowano dzięki tym symulacjom około 100 kolizji. Jak to wygląda, bo to było wirtualnie, a jak wygląda to w rzeczywistości? Mamy tutaj kolejny krótki filmik z naszego zakładu, także to, co widzieliście na ekranie komputera, później, jeśli wszystko jest ładnie zaprojektowane, wygląda mniej więcej tak. To jest nasz zakład tutaj w Mazańcowicach, także zapraszamy. To jest przykład tego tłoczenia na gorąco. Widzieliście rozgrzaną część, która później jest tłoczona na prasie. O proszę, jakieś nowości również. To wszystko zapraszamy na nasze social media, zapraszamy do wizyty. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pomimo małej przerwy technicznej i problemów udało się to w miarę sprawnie poprowadzić. Dziękujemy za masę informacji. Przede wszystkim tu dla studentów to jest firma z Bielska, a widzieliście, jaka jest ogromna. Dziękujemy bardzo. Naszym następnym gościem jest pani Paulina Byczkowska z firmy Get 3D.
Oddaję pilot i głos. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim Państwu. Ja nazywam się Paulina Byczkowska. Jestem pracownikiem firmy Get3D, w której zajmujemy się sprzedażą, wdrażaniem systemów druku 3D, bo tak inaczej nazywamy technologie addytywne i tego będzie dotyczył dzisiejszy wykład, prezentacja. Skupimy się tutaj na technologiach dwóch, przede wszystkim ultrapolimery oraz druk z metalu. Na wstępie, dlaczego w ogóle druk 3D? Było przede mną już kilka prezentacji odnośnie przemysłu 4.0. Pojawiał się ten temat na waszych posterach, które tutaj przygotowywaliście na sesję posterową. Przemysł 4.0 jest już teraźniejszością. To już nawet nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość. Firmy coraz bardziej wdrażają wszelkiego rodzaju innowacje, wdrażają cyfryzację w swoich systemach i druk 3D jest właśnie jednym z składowych tego przemysłu 4.0. Dlatego też na nim dzisiaj się skupimy, ponieważ na terenie Polski, nawet na terenie Polski, na terenie Europy istnieją już firmy, które wprowadziły w takiej codziennej technologii wysokoseryjnej technologie, o których ja dzisiaj będę mówiła. To są dosyć nowe technologie, mają one kilka lat, co prawda, ale jeszcze mało jakby wdrożone właśnie do przemysłu. To są technologie druku z metalu. Pierwszą technologią jest Desktop Metal Studio System. Jest to technologia polegająca na druku z metalu, gdzie dostarczamy materiał w formie prętów. Pręt składa się właśnie z takiego proszku metalowego, który jest połączony razem z, powiedzmy, tworzywem sztucznym, z takim binderem i zasada działania jest dosyć podobna jak w przypadku takich klasycznych drukarek FDM-owych. W tej technologii mamy dostępne materiały takie jak 316L, czyli taka stal medyczna, 17,4pH, 4140 czy H13. To są stale na co dzień używane w wielu firmach do wytwarzania wielu elementów konstrukcyjnych. Kilka przykładów, żebym nie była gołosłowna do tego, co mówię, to są przykłady, które zostały wdrożone w firmach. One normalnie są produkowane lub były produkowane w takiej formie, jakie tutaj widzicie. Tutaj mamy na przykład tłok, który tak naprawdę, gdybyśmy chcieli produkcję niskoseryjną wykorzystać, byłoby to dosyć trudne, ponieważ zwróćcie uwagę na koszty. W przypadku wykorzystania technologii druku 3D koszt jednego tłoka jest to $285, natomiast jeżeli chcielibyśmy zastosować tutaj obróbkę CNC, to jest ponad 2 razy tyle. Inny przykład, jeżeli dobrze pamiętam, dokładnie to się nazywa strunnik do gitary. Jest to dedykowany element, ponieważ on nie występuje na co dzień, znaczy nie występuje w takiej wersji. O co tutaj chodzi? Normalnie jest on wykonywany z aluminium. Jednakże trzeba go odlać, trzeba go obrobić, jest wiele procesów potrzebnych. Ten strunnik wykonany był w jednym egzemplarzu, ponieważ dzięki wykonaniu go na dodatek ze stali uzyskujemy dużo ładniejsze ponoć. Nie jestem tutaj, nie mam umiejętności gry na gitarze, ale utrzymujemy ponoć dużo ładniejsze brzmienie niż w przypadku odlewów aluminiowych. No a cena nieporównywalnie mniejsza. Kolejny element jest to atomizer, rozpylacz, taka powiedzmy dysza wykorzystywana. To jest wykorzystywane na co dzień w silnikach okrętowych, gdzie obowiązkiem tutaj naszym trzeba było doprowadzić w taki sposób gaz, aby on wirował, rotował po podaniu, bo dzięki temu uzyskujemy lepsze spalanie. Do tej pory nie było, mimo tego, że konstruktorzy, projektanci wiedzieli, że dzięki wykorzystaniu takiego wirowania gazu otrzymamy dużo lepsze parametry spalania, niestety nie było technologii, dzięki której była możliwość wykonania takiej dyszy. Tutaj bardzo ciekawy element wykonany z miedzi właśnie w również tym studio system, o którym przed chwileczką wspominałam, czyli tak naprawdę w troszkę bardziej urozmaiconej wersji FDM-u.
Co ciekawe, tego może nie widać, ale ten wymiennik ciepła, on wewnątrz ma jeszcze spiralę. Nie da się tego wykonać inną technologią. I na koniec wymiennik dysza do palnika, która również ma dosyć taki niekonwencjonalny kształt. I teraz mamy w Desktop Studio istnieje jeszcze jedna możliwość. To, co pokazałam wam przed chwilką, to jest ten system. On opiera się na możliwości druku, powiedzmy, z pręta, tak zwanego dosyć blisko do filamentu, tego używany w takich klasycznych desktopowych drukarkach. Tutaj wykorzystujemy proszek. I tym różnią się te dwa systemy. W proszkowych mamy z Desktop Studio mamy Metal Shop oraz mamy Production System i te dwa systemy używają proszku oraz bindera. Binder to jest takie tworzywo sztuczne, jakby coś podobnego, coś pomiędzy żywicą, takim plastyfikatorem. Jak możemy drukować? Na czym polega drukowanie? Może przejdziemy od razu dalej. Drukowanie w przypadku tej technologii polega na tym, że mamy proszek. Na proszek natryskiwany jest ten binder i tak mamy warstwa po warstwie. Ten binder jest utwardzany. Następnie wyjmujemy z naszej komory gotowe wydruki, odproszkowujemy je w debinderze i na koniec takie gotowe elementy wkładamy do pieca, aby wygrzać, wypalić te resztki tego bindera, aby uzyskać sam metal. Istnieje również możliwość wykonania bardzo cienkich ścianek, bardzo dużej dokładności możemy tutaj uzyskać. Po wydruku elementu jego parametr chropowatości RA wynosi 4 mikrometry. To jest parametr gotowego, prosto wyjętego właściwie z drukarki, z tego depounderingu, gotowego wydruku, bez żadnego postprocesingu. W porównaniu do innych obróbek, jak na przykład wykorzystanie również metody proszkowej, ale ze spikaniem laserowym, niestety tam są bardzo daleko od tej technologii, ponieważ tam mamy potrzebę wykonania całego postprocesingu, całej obróbki jeszcze mechanicznej takiego elementu. I znowu kilka przykładów. Tutaj mamy tarcze sprzęgła, które wykonywane zostały również w tej technologii z 17.4pH. Element do maszynki, do golenia czy tam strzyżenia. Wirniki paliwowe. Te elementy, które tutaj wam pokazuję, one wszystkie są wykorzystywane, one wszystkie są eksploatowane. To nie jest tak, że tylko je wydrukowaliśmy, żeby ładnie wyglądały. One normalnie są w użyciu. Bardzo ciekawy element, konektor, z uwagi na swój bardzo skomplikowany kształt, aby wykonać to metodą CNC, niemożliwe. I coś, co było również bardzo trudne do wykonania, czyli dysza żarówkowa tak zwana. Aby ją wykonać metodą taką konwencjonalną CNC, potrzebowalibyśmy co najmniej 5-osiowej obrabiarki. Jak widzicie, ilość materiałów, które możemy tutaj wykorzystywać, jest naprawdę przeogromna. Mamy tutaj bardzo dużą gamę, począwszy od materiałów od stali węglowych, stali medycznych, przez stopy tytanu, które bardzo trudno są spiekane z uwagi na swoją reaktywność, na utlenianie się. I to, co mówiłam na początku, jest jeszcze coś takiego jak production system. Czym ten system różni się od poprzedniego? Tym, że jest dużo szybszy. Ponieważ ten system wykorzystuje single pass jetting, czyli w poprzedniej drukarce te dysze, które natryskiwały, przejeżdżały raz, cofały się i przejeżdżały kolejny raz. Można by ująć, że w tym systemie nie ma pustych przelotów. Te dysze poruszają się w jedną i w drugą, dzięki czemu prędkość jest 100 razy większa niż w przypadku technologii laserowego łączenia właśnie proszków. Co ciekawe, tego typu systemy używa wspomniane tutaj dzisiaj wcześniej przez mojego przedmówcę BMW, używa firma Stanley
więc to są rzeczy, które są już tak naprawdę używane na co dzień w firmach i myślę, że w niejednych urządzeniach czy samochodach macie te elementy dostępne. Jest jeszcze seria X i ta seria jest o tyle fajna, że jest możliwość zasypania tych, powiedzmy, komór nie tylko metalem. Możemy również drukować ceramikę, możemy drukować, powiedzmy, piaski pospolicie, byśmy to nazwali, tutaj chodzi o krzemiany, dzięki którym możemy później tworzyć formy do odlewania. Na przykład formy silników. Nie stanowi to żadnego problemu. Projektujemy w komputerze, w programach CAD-owskich, wykonujemy taką formę z właśnie ceramiki i następnie możemy wykorzystywać ją do odlewów. Dlaczego druk z metalu tą technologią jest korzystny? Ponieważ to, co widzicie, to wszystko jest wydrukowane za jednym razem. To nie jest w żaden sposób ze sobą łączone. Te elementy zostały wydrukowane, oczyszczone z proszku pozostałego i to jest efekt końcowy. Nie ma tutaj żadnego innego post-processingu na tym etapie. Oczywiście poza spieczeniem. Oczywiście istnieje możliwość wypolerowania tego. Zapraszam na stoisko, możecie zobaczyć sobie, tutaj tego nie widać, ale w tym elemencie mamy bardzo drobne te połączenia pomiędzy jedną a drugą obręczą. Bransoletka do przymierzenia dla pań czy dla panów również na stoisku. I drugą technologią, wydaje mi się, że na chwilę obecną jeszcze zbyt mało popularną, nie wiem szczerze mówiąc dlaczego, ponieważ to jest tak naprawdę klasyczny FDM. To jest klasyczny FDM, różni się on tylko tym, że wykorzystujemy tutaj tą komorę, która jest aktywnie grzana, dzięki czemu uzyskujemy w komorze temperaturę 250 stopni. Na dyszy jesteśmy w stanie uzyskać temperaturę 470 stopni. W klasycznych FDM-ach jest to około 250-280, jak ktoś sobie, powiedzmy, podkręci drukarkę. I do tego mamy jeszcze aktywnie grzaną komorę, w której przechowujemy, w której jakby wkładamy filamenty, gdzie one są dalej podawane do druku. Dlaczego to jest istotne? Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki tej technologii możemy wykorzystywać tą drukarkę do produkowania, do drukowania z tak zwanych trudnych materiałów, jakimi jest ultem, PEK, PIK. To są materiały bardzo dobrej jakości, jednakże te materiały są hygroskopijne, one chłoną wilgoć. Dlatego dzięki tej grzanej komorze suszymy je na bieżąco w trakcie druku. Kilka przykładów materiałów, którymi możemy tutaj drukować. Tak naprawdę, jeżeli ktoś by się pokusił, możemy tutaj drukować nawet PLA, czyli taki ten klasyczny, najbardziej pospolity materiał do drukowania. Ona również tym jest w stanie wydrukować, jednakże no nie do tego jakby je została stworzona. Materiały, które tutaj widzicie, są to materiały dosyć trudne do druku klasycznymi takimi drukarkami z FDM-u, z uwagi przede wszystkim na temperaturę druku i z uwagi na temperaturę, jaka powinna być właśnie w komorze podczas druku. Ponieważ jeżeli mamy zalecaną temperaturę w komorze druku, na przykład 200 stopni, to w takiej klasycznej drukarce, nawet jeżeli ona jest zabudowana, nie jesteśmy w stanie jej uzyskać. Pik z karbonem o tyle trudny dodatkowo, że mamy jeszcze ten karbon. Ważne przy druku tymi materiałami, na przykład ultemem, jest to, że komora, w której znajduje się wydruk, on nie powinien zostać od razu po wydrukowaniu wyjęty. Ten materiał, on powinien w tej komorze wraz z komorą ostygnąć, tak, aby nie wprowadzić dodatkowych naprężeń w wydrukowanym materiale. Ponadto, dzięki temu, że zostawiamy ten materiał wewnątrz komory do wystygnięcia swobodnego wraz z komorą, uzyskujemy swego rodzaju odprężenie tego materiału, czyli pozbywamy się wszystkich naprężeń ściskających, które są w materiale. Innym materiałem, znowu ultem. Dlaczego? Ponieważ dzięki grzanej komorze, dzięki tak wysokiej temperaturze druku, którą możemy tutaj zastosować, istnieje możliwość wykorzystania do manipulowania, powiedzmy, manipulowania właściwościami
elementu. Przez to, że ktoś nam zapalił światło, teraz tego nie widać, ale te dwa elementy, one mają trochę inny odcień. Różnią się tym, że inaczej połączyły się tutaj podczas druku, inaczej połączyły się łańcuchy polimerowe. One zostały inaczej usieciowane przez to, że manipulowaliśmy temperaturą dyszy oraz temperaturą komory. Co ciekawe, te wyloty wydechowe, one normalnie są stosowane, normalnie wykorzystywane jako element samochodów. Mogą pracować w przemyśle motoryzacyjnym. Kolejny materiał PIK, możliwość wykorzystania go w materiałach szynowych, ma wysoką klasę właśnie niepalności. Jeżeli chodzi o naszą firmę, zapraszam na stoisko, jeżeli ktoś chciałby z nami porozmawiać trochę więcej na temat samego druku 3D, jeszcze chwileczkę. Zajmujemy się poza drukiem na zlecenie, zajmujemy się również dostarczaniem całych systemów druku, zajmujemy się również wdrażaniem tych systemów w drukach po wizytach studyjnych w firmach. Wiele firm posiada od nas te drukarki. Zajmujemy się również prowadzeniem szkoleń. Oczywiście rozumiem, że nie każdego jest stać, nie każdą firmę jest nawet stać na ten sprzęt, ponieważ no tutaj mówimy o kosztach, jeżeli chodzi o te druki z metalu, około 1 000 000, na przykład ten z proszku. Wówczas istnieje możliwość druku na zlecenie, wysyłane są do nas elementy i na podstawie elementu pliku STL przeprowadzamy wycenę. Drukujemy właściwie na chwilę obecną we wszystkich dostępnych technologiach i ze wszystkich dostępnych materiałów. Nasz zespół, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Nawet działa dźwięk. Na naszym YouTubie od pewnego czasu, który uruchomiliśmy dopiero niedawno, znajdziecie prezentacje, znajdziecie modele, znajdziecie wywiady z największych imprez światowych związanych z branżą druku 3D. Zachęcam do śledzenia nas na Facebooku, Instagramie, oczywiście chyba najbardziej jesteśmy aktywni na LinkedInie i od pewnego czasu właśnie na YouTubie, gdzie mamy zamiar publikować coraz to więcej tych filmików. Na razie mamy 1, ale to dopiero początek. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. A jakbym, troszeczkę byśmy się przesunęli, takie pytanie, bo drukujemy części do samochodów, do różnych przemysłów. A jak podchodzicie do drukowania domów? Na chwilę obecną w swoim asortymencie, co prawda, nie mamy drukarek do budowy domów. Istnieją takie drukarki. Niestety mam chyba zbyt małą wiedzę na ten temat, żeby się wypowiadać. Tak szczerze powiedziawszy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację. Naszym następnym gościem będzie pan Rafał Jacukowicz z firmy ABB. Zapraszamy na scenę. Witam. I oddaję głos. Poczekamy jeszcze może na slajd. Dziękuję. Okej. No to zaczynajmy. Przyznaję szczerze, trochę trema trzyma. Zwłaszcza przed tak zacnym gremium. Wrócić po tylu latach na uczelnię nie jest łatwo. Kiedyś stałem w takim miejscu, broniąc się. Czułem to samo, co teraz. Jeszcze raz, bardzo miło mi Państwa poznać. Nazywam się Rafał Jacukowicz. Jestem inżynierem energoelektronikiem. Od kilku lat prowadzę zespół badawczy w dziale badań i rozwoju firmy ABB. Firmy ABB może nie będę dokładnie przedstawiał, czym się zajmujemy, dlatego że jesteśmy firmą globalną, mamy bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o ofertę produktów. Natomiast tutaj chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj o tym, czym zajmuję się ja, czym zajmuje się mój zespół oraz co też jest bliskie Bielsku, dlatego że te rzeczy, o których będę opowiadał, produkowane są, opracowywane w naszej lokalizacji w fabryce w Bielsku przy ulicy Rudawka. Temat może wyglądać trochę przerażająco, ale z punktu widzenia osoby, która zajmuje się R&D, niestety takie skomplikowane, długie wywody dość często się pojawiają, bo zawiera to
pewne zagadnienie, które R&D musi rozwiązać w jakiś sposób, a najlepiej, jeżeli ono zostanie zaimplementowane gdzieś w istniejącym systemie i taki projekt nazywamy sukcesem. I to jest coś, czym byśmy chcieli się pochwalić, dlatego że to była współpraca naszego zespołu, fabryki i lokalizacji bielskiej. Zajęło nam to dobre 3 lata, a powiem wam króciutko o tym, co w takiej pracy mniej więcej robiliśmy, czym się zajmowaliśmy. A jak się pojawią jakieś pytania, chcielibyście poznać coś więcej, dowiedzieć się więcej o ABB, to po tej prezentacji zapraszamy na nasze stoisko, które jest tutaj na korytarzu. Z chęcią porozmawiam. Ja będę dostępny jeszcze przez jakiś czas. Okej, to zaczynajmy. Tematem tej prezentacji jest poprawa parametrów zasilania w systemie trakcyjnym, czyli w systemie, który znamy z PKP, z tramwaj, z metra. Parametrów zasilania, czyli tutaj głównie chodzi o napięcie, jakość tego napięcia, poprzez zastosowanie pewnego rodzaju rozwiązania, modernizacji tego, co konwencjonalnie znamy w zasilaczach trakcyjnych, przez coś, co jest troszkę nowsze. Nie jest to super nowość high-end, high-tech, ale musimy wiedzieć, że trakcja jest bardzo konserwatywna, złe słowo. W takim sensie, że nie lubią nowości. Dlaczego nie lubią nowości? Dlatego, że bardzo zależy im na niezawodności tych systemów. To, co jest stosowane w trakcji, nie zmienia się od wielu lat, dlatego, że zapewnia to, co jest najważniejsze, czyli niezawodność eksploatacji systemu. To, że pociągi jeżdżą, to, że towary są dostarczane, to, że ludzie podróżują do pracy. My postaraliśmy się w ramach naszych działań przemycić do takiego systemu troszeczkę nowinek z ich perspektywy technologicznych będących nowością, czyli układów opartych o aktywne elementy półprzewodnikowe, czyli tutaj mamy na myśli prostownik aktywny oraz też bazujący na podobnej technologii zasobnik energii oparty o superkondensatory. I wszystko to zrealizowaliśmy dla systemu 3 kV. Żeby zacząć, zrozummy, czym jest konwencjonalna podstacja trakcyjna. Tutaj nie ma nic zadziwiającego. Mamy sieć dystrybucyjną napięcia prądu przemiennego. W Polsce jest to z reguły 20-110 kV, w zależności w jakiej lokalizacji jesteśmy. W Europie stosuje się też inne systemy, we Włoszech na przykład są to 132 kV. Potem mamy zespoły transformatorowe, których zadaniem jest obniżenie napięcia przemiennego do wartości napięcia roboczego dla danego systemu. A potem mamy coś takiego, co właśnie nazywamy zasilaczami podstacyjnymi, czyli są to w najprostszym ujęciu prostowniki diodowe. Mogą być w konfiguracji 6-pulsowej, 12-pulsowej, w zależności od tego, czy lubimy mieć tętnienie na wyjściu DC 300 Hz, 600 Hz. Zaraz powiem, dlaczego to jest istotne. I potem mamy rozdzielnicę prądu DC, która odpowiada za dostarczenie tej mocy do systemu kolejowego, ale także zabezpieczenie z 2 stron pojazdów oraz zasilacza. Tą część realizujemy właśnie tutaj w Bielsku. I to jest rozwiązanie konwencjonalne. Jego zalety, tak jak wspomniałem wcześniej. Jest bardzo duża niezawodność, na czym zależy trakcji. A druga sprawa, oczywiście, są to rzeczy względnie tanie. To znaczy ich koszt w porównaniu z elementami aktywnymi jest dość atrakcyjny dla klienta, tak to nazwijmy. Natomiast jaka jest wada? Sposób, w jaki działają i oddziaływują na system, wprowadza pewne niedogodności. Jedną z nich jest to generowanie wyższych harmonicznych poprzez niską częstotliwość komutacji naturalnej na prostownikach w sieci dystrybucji prądu przemiennego, a także tętnienia napięcia i prądu po stronie trakcyjnej. Dodatkowo te systemy są bardzo podatne na wahania napięć, zarówno po stronie dystrybucji w cyklu dobowym, a także na duże spadki impedancyjne, zwłaszcza na liniach długich. To jest dość obserwowalne, zwłaszcza przy systemach zasilanych z niższych napięć, ale
W tej konkretnej instalacji, w tym konkretnym problemie, który rozwiązaliśmy, właśnie takie problemy występowały. Czyli klient miał problem z bardzo dużymi zapadami napięcia ze strony sieci AC oraz z problemem generowania wyższych harmonicznych przez zespoły prostownikowe i oddziaływaniem na sieć dystrybucyjną. Co zrobiliśmy? Jako że to jest projekt badawczy, to pozwoliliśmy sobie na dość dużo. Usunęliśmy jedną konwencjonalną linię prostownika diodowego i wymieniliśmy to na coś, co tutaj ładnie nazywa się skrótem ARS, od angielskiej nazwy Active Rectification System, i wstawiliśmy tutaj układ aktywnego prostownika, którego zadaniem była regulacja napięcia, a dodatkowo równolegle do tego dołożyliśmy jeszcze już nie podpięty do sieci, ale podpięty do dużego banku baterii superkondensatorowych konwerter w formie, nazwijmy to UPS-a, czyli systemu, który jest w stanie gromadzić energię w superkondensatorach i wykorzystywać sobie na potrzeby. Gdzie to się zdarzyło? Zdarzyło się to w podstacji w miejscowości Forli, podstacja SSE Forli we Włoszech. To jest bodajże chyba Emilia-Romagna, jeżeli chodzi o prowincję, na linii pomiędzy Bolognią a Pescarą. Gdzieś mniej więcej w połowie trasy. Więc charakterystyka tej linii wyglądała następująco, że były to dwa tory zasilane dwustronnie, to znaczy, że podstacje występujące na tym odcinku zasilały lewy, prawy tor, a dodatkowo lewą i prawą stronę. Ustawione były w odległości około 25 km od siebie. Jeżeli chodzi o ruch, to tak naprawdę, tak jak na każdej takiej linii, mieliśmy tam wszystko, czyli lokalne pojazdy typu EMU, takie nasze lokalne, jak pamiętacie, kiedyś było EN57, które jeździło po polskich torach. Tak, teraz wygląda to troszkę lepiej. Te pojazdy mimo wszystko są dość wymagające energetycznie. Dlaczego? Dlatego, że są małe, zwinne i generują bardzo duże zakłócenia mocy w systemie, dlatego że mają duże przyspieszenia, duże opóźnienia, jest tego bardzo dużo, a wbrew pozorom ich moc szczytowa wcale nie jest mała, bo taki rok Hitachi potrafi pociągnąć około 4 MW z systemu zasilającego. Są też pojazdy towarowe, pociągi towarowe. Tu jest moje zaskoczenie. Kiedyś sądziłem, że pociąg towarowy pewnie pobiera dużo mocy, ale z obserwacji w tej lokalizacji wychodzi na to, że tak naprawdę to są najbardziej z punktu widzenia energetyka przyjemne obciążenia, dlatego że pociąg towarowy jedzie, nie zwalnia, nie przyspiesza, a jak jest jeszcze płasko, to pobiera tylko straty. Takie pociągi towarowe pobierają średnio z podstacji około 3 MW i wcale nie chcą więcej. I była dla nas najgorsza rzecz. Od czasu do czasu zdarzał się pociąg typu IEC, Intercity, rozpędzający się do 180 km na godzinę, często hamujący, często przyspieszający, osiągający, już chyba wspomniałem, prędkość 180 km, ale żeby to zrobić, potrafił z podstacji pociągnąć ponad 8 MW. A w ramach podstacji potrafiły się minąć 2 takie pociągi. Więc możecie sobie wyobrazić, z punktu widzenia elektrycznego, jeżeli sobie weźmiemy impedancję linii dystrybucyjnej AC, urządzenia podstacyjne, dodatkowo jeszcze linie EDC, okazywało się, że jak się te wszystkie pociągi na tej linii pojawiały, bo jest tam jakiś headway, jakiś ruch pojazdów, to nagle to się wszystko sypało, dlatego że pociągi nie były w stanie osiągać swojej prędkości serwisowej. Co powodowało, że trzeba było te rozkłady jazdy wydłużyć, zmniejszyć przepustowość i dość często powodowało to duże zakłócenia w ruchu. Tutaj, żeby wiedzieć, co to znaczy ten headway, to statystycznie już uśredniając, w godzinach szczytu każda linia przepuszczała jeden dowolny pociąg co 5 minut, czyli w obie strony, można powiedzieć, że to jest wtedy co 2,5 minuty. Poza godzinami szczytu było to co 15 minut, w nocy raz na pół godziny do godziny jechał pociąg towarowy. Okay. Co robi taki prostownik aktywny? Przeciwdziała trochę naturze spadków impedancyjnych na linii, na które jest narażony konwencjonalny prostownik diodowy, a mianowicie o ile jesteśmy w jego limicie zdolności prądowej,
stabilizuje napięcie. Działa po prostu jak zwykły zasilacz, stabilizator napięcia w określonych parametrach. I niby się tutaj nie ma czym chwalić, ale zaprojektować takie urządzenie na maksymalną moc 10 MW z napięciem wyjściowym 4 kV przeszło na wyjściu, chłodzonego cieczą, to był kawałek ciężkiej pracy. No i oczywiście tutaj warto tylko dodać, że w takim trybie pracy, kiedy działamy sobie samodzielnie na linię, czyli nie mamy zarówno zasobnika, jak i prostownika diodowego, stabilizujemy sobie napięcie do pewnej wartości. To jest korzystne. Dlaczego? Dlatego, że nieważne jaki pociąg jedzie, co robi, trzymamy sztywno napięcie na wyjściu podstacji. A druga sprawa, o której też zaraz wspomnę troszeczkę, ten układ jest troszeczkę bardziej inteligentny, działa w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, jeżeli chodzi o regulację napięcia, ale też realizuje pewne sztuczki, jeżeli chodzi o łączenie elementów półprzewodnikowych, że z punktu perspektywy widzenia obciążenia linii AC widzimy, jakbyśmy podpięli rezystor. Nie ma tam żadnych harmonicznych, nie ma tam żadnych odkształceń. W cudzysłowie nie ma, no bo nic nie jest idealne, ale na pewno jest to znacząco mniejsze niż w przypadku rozwiązań konwencjonalnych. Nie bylibyśmy R&D, gdybyśmy troszkę nie pokombinowali i nie dano nam pokombinować, bo do takiego prostownika mogliśmy sobie podłączyć jeszcze właśnie prostownik konwencjonalny i i magazyn energii. I ilość kombinacji, jaką tutaj mogliśmy sobie wykonać, jak chcemy zarządzać mocą, była dość duża. My się ograniczyliśmy do dwóch. Pierwszej, którą widzieliście poprzednio, czyli stabilizujemy do pewnej wartości napięcia, a potem pozwalamy szczytowo dostarczyć brakującą moc już przez zespół konwencjonalnego prostownika. Wtedy napięcie nam przysiada, ale jakby powiedzieć, w trakcji jest takie podejście. Ciągle mamy na przykład 5 MW przez 2 godziny, 10 MW i 15 MW przez 2 minuty. Więc jakby sobie policzyć koszt tego urządzenia, to się okazuje, że zostawienie tego prostownika tutaj się opłacało, bo wymiarowanie układu na pełne 15 MW jest po prostu nieopłacalne. Te 2 minuty może sobie obsłużyć prostownik diodowy. A w tym układzie ta kombinacja, że na początku wprowadzamy coś, co nazwiemy skomplikowanym terminem wirtualnej rezystancji, bo prostownik nadal aktywny zarządza całym systemem, ale uwzględnia, że są inni użytkownicy podstacji, czyli że jest prostownik i jest zasobnik energii. Działa to w taki sposób, że mierzy swoje napięcie po stronie sieci AC, mierzy tam prąd, z tego sobie wyznacza moc i w zależności od tego, jaką moc dostarcza ze strony AC, ma pewną informację, jakie chce wystawić napięcie na wyjściu. I to jest właśnie ta wirtualna rezystancja, która od samego początku pozwala włączyć się pasywnie zarówno prostownikowi diodowemu, czyli współdzielić tą energię, tą moc dostarczaną przez oba tory, a także daje pole do popisu dla zasobnika bateryjnego. Bo jaka jest jego rola i dlaczego superkondensatorowy? Ogólnie stosujemy zasobniki bateryjne i superkondensatorowe. Bateryjne stosujemy tam, kiedy chcemy dostarczać moc przez dłuższy czas, czyli na przykład chcemy przeciągnąć cały pociąg przez całą linię i wtedy potrzebujemy dobrych megawattogodzin na takim zasobniku. Tylko że takie zasobniki nie lubią być przeciążane. To znacie chociażby ze starszych telefonów, z UPS-ów, z innych baterii. Jak za często cyklujemy baterię, to ona po prostu po jakimś czasie wydaje się uszkodzona. A superkondensatory, no jakby szukać analogii bardziej może jeszcze trendy niż ta tematyka. Nie wiem, czy kojarzycie w Formule 1, to się chyba KERSy nazywało. To jest dokładnie to samo urządzenie. Tam jest superkondensator, tam jest konwerter, który odzyskuje energię z hamowania i wtedy, kiedy bolid ma przyspieszyć, silnik elektryczny, pobierając właśnie energię z takiego KERSa, jest w stanie dodać sobie kilka koni. I tak właśnie funkcjonuje tutaj nasz ESS, tylko że zamiast bolidu mamy pociąg. Jego działanie też jest dość proste, bo obserwuje sobie napięcie na linii i jeżeli ono jest za niskie, ma powiedziane, ile mniej więcej mocy ma dostarczyć, a jak jest za wysokie, to po prostu zaczyna ładować
swoje superkondensatory i jest pewien obszar, kiedy mu mówimy, że ma nie robić nic. Sztuczką jest dobranie tego wszystkiego na obiekcie, kiedy jeżdżą pociągi, kiedy jest klient i kiedy jest R&D. Trochę zacząłem od odwrotnej kolejności, bo powiedziałem wam, co to urządzenie robi, nie powiedziałem jeszcze wam, czym jest to urządzenie. Natomiast z perspektywy energoelektronika to, co nazywamy jako nasz element wykonawczy, czyli konwerter, jest po prostu pewnego rodzaju połączeniem tranzystorów półprzewodnikowych. Tranzystorów dlatego, że dają one nam w porównaniu, w przeciwieństwie do diod, pełną sterowalność. I mamy sobie tutaj, i to było nasze działanie, żeby zaproponować, wdrożyć, oprogramować, przetestować taką topologię. Topologia nie jest też szczególnie niesamowita, ale ona taka musi być, dlatego że jest dość dobrze znana z innych aplikacji, ale musi zapewnić pewną niezawodność w tym systemie trakcyjnym. Więc jeżeli mimo wszystko przy większej niezawodności zastosujemy topologię, która jest znana, która jest dobrze zarządzana, która generuje mało problemów, troszkę więcej niż prostowniki diodowe, to ją sobie wybieramy. Trójpoziomowa, czyli mamy 12 tranzystorów, po 4 tranzystory w gałęzi z klampowanym środkiem do obwodu pośredniczącego, ze względu na napięcie. Napięcie trakcji normalnie w cyklu takim eksploatacyjnym obserwujemy między 3,2 kV do 3,9 kV i wtedy wszyscy są szczęśliwi, ale ogólnie standard mówi, że od 2 kV powinniśmy nadal działać. Dodatkowo możemy sobie tutaj zrealizować na tej macierzy tranzystorów pewien wzór. Nie jest on wzorcem dowolnym. Mamy tylko 27 stanów łączeniowych, które doprowadzą nas do sukcesu, a nie do zwarcia. I za pomocą tego możemy sobie wygenerować oto taki przebieg sinusoidalny, gdzie można powiedzieć, że jego sinusoida daleko odbiega od tego, co powiedziałem, czyli że nie generujemy żadnych zniekształceń, bo są to praktycznie prostokąty, które przypominają sinusoidę. I tutaj właśnie pojawił się kolejne zagadnienie, które rozwiązywaliśmy. W jaki sposób taki brzydki przebieg doprowadzić do stanu akceptowalnego, jeżeli chodzi o zawartość harmonicznych na stronie AC systemu, a dodatkowo zrobić to lepiej niż robi to konwencjonalny prostownik diodowy. Ograniczeniami dla nas było to, że właśnie moc systemu 10 MW oraz napięcia robocze, które tam się pojawiają, rzędu 4 kV, powodują, że możemy używać półprzewodników klasy wysokonapięciowych, czyli w przypadku topologii trójpoziomowej to jest 3,3 kV, w przypadku topologii dwupoziomowej to są tranzystory 6,5 kV, a one też już niechętnie chcą się przełączać. Taka częstotliwość znośna, żeby nie uszkodzić obwodu bramkowego, wynosi około 2 kHz przy większych obciążeniach. Natomiast tutaj się jeszcze pojawia pewnego rodzaju termika, która dodatkowo ogranicza możliwości łączeniowe. I koniec końców, tak jak widać na tym przebiegu, pojedynczy taki konwerter osiągnął maksymalną częstotliwość łączeń 800 Hz, czyli tak naprawdę kilka razy więcej niż fundamentalna, co nie jest do końca zadowalającym wynikiem, bo uwierzcie mi, na wyjściu przebiegi prądowe wtedy są bardzo brzydkie, ale można to połączyć równolegle. Po co? Podnosimy sobie moc, a teraz pomyślmy, to coś generuje nam jakieś harmoniczne. Co ciekawe, te harmoniczne okazują się od częstotliwości łączeniowej, że nie zależą za bardzo od wartości obciążenia, czyli ile pociąg pobiera z linii. Zależą tak naprawdę tylko od napięcia, jakie regulujemy na stronie DC i tyle. Mają bardzo specyficzną sygnaturę. Niestety mają też bardzo specyficzną fazę, która zależy od topologii konwertera. I niestety topologia trójpoziomowa, będąca bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o sposób sterowania, jest dość rozsiana, jeżeli chodzi o swoje spektrum harmonicznych. Więc nawet jeżeli mamy takie same amplitudy na różnych konwerterach, niekoniecznie te fazy będą zachowywać się tak, jakbyśmy chcieli, bo mówimy tutaj, że chcemy sobie je zrównoleglać. A po co zrównoleglać?
No bo jeżeli mamy ripple prądowy, który jest w górę na plus, a przesuniemy sobie fazę i możemy w tym samym miejscu wytworzyć sobie ripple, który idzie do dołu, no to ich suma z punktu widzenia sumacyjnego węzła na transformatorze będzie 0. Tylko właśnie musimy zadbać o te fazy. I tutaj wykonywaliśmy sobie taką analizę, które z harmonicznych, jak się generują, w jakich amplitudach. Widać, że były niewielkie rozbieżności, bo musimy pilnować, żeby konwertery pracowały przy takim samym poziomie obciążenia, czyli równo dzieliły moc między sobą. Natomiast ich fazy przesuwają nam się w zależności od tego, na którą harmoniczną patrzymy, o 90 stopni, co nas niestety doprowadziło, że zamiast stosowania 2 równoległych konwerterów, jakbyśmy zrobili to w topologii dwupoziomowej, 4 równoległe konwertery. I to było bardzo duże wyzwanie, dlatego że 4 równoległe konwertery jako niezależne jednostki zsynchronizować w częstotliwości łączeniowej, zsynchronizować to z częstotliwością fundamentalną i jeszcze wybrać tak częstotliwość łączeń, żeby była przynajmniej w połowie krotnością częstotliwości fundamentalnej, narzuciło bardzo duże wymagania odnośnie zaprojektowania całego sterowania w tym urządzeniu. Ale nam się to udało. Tutaj, żeby nie być gołosłownym, krótko przedstawię przebieg na górze. To jest stabilizacja napięcia na wyjściu zasilacza podstacyjnego. I żeby nie skłamać, przy 10 MW mocy pobieranej, przy pełnych skokach praktycznie o czasie narastania rzędu 100 milisekund, więcej w trakcji nie chcemy robić, bo by sobie ludzie w pociągu mogli krzywdę zrobić, jeżeli chodzi o dynamikę. Te różnice w stanach dynamicznych były na poziomie 30 V, gdzie w przypadku rozwiązania konwencjonalnego są to setki voltów. No, jedyne co to tutaj widać, celowo pokazuje, że napięcie na pantografię, ono bardzo będzie zależało mimo wszystko od odległości od podstacji, bo tego z punktu widzenia podstacji skompensować już nie możemy. Możemy podnieść tu najwyżej napięcie, ale żeby mieć obraz, tutaj jest właśnie porównanie, co jest z prostownikiem aktywnym, co jest bez prostownika aktywnego, czyli jak wyglądają spadki napięć na pojeździe przy zastosowaniu elementów aktywnych, a elementów pasywnych. Oznacza, że taki pociąg będący na środku linii, czyli 10 km od jednej do drugiej podstacji, może sobie dostarczyć dodatkowo 2,5 MW. Krótko, jak to wygląda? Konwerter w formie zabudowy szafowej. Tutaj widzimy moduły właśnie tych konwerterów półprzewodnikowych. Wszystko w kompaktowej obudowie, chłodzone cieczą, z tyłu kondensatory, przełączenia oraz sam przedział kontroli. No, tutaj pewnego rodzaju dodatkowym wyzwaniem był też transformator, dlatego że to nie jest taki transformator zwykły współpracujący z konwencjonalną siecią dystrybucyjną, tylko to jest transformator, który ma współpracować z przekształtnikiem. Widzimy pole wysokonapięciowe, które jest podłączone do transformatora, 132 kV schodzi z tej strony, 1,8 kV do podbicia po stronie drugiej. Dodatkowo musi być podzielony na 4 grupy, żeby rozwiązać pewne problemy związane z prądami cyrkulującymi. Ale do tego punktu, dopóki nie dojdziemy do sumacji się strumieni na rdzeniu transformatora, mamy jeszcze pewną zawartość wyższych harmonicznych w prądzie i to producent transformatora musi uwzględnić, jeżeli chodzi o parametry termiczne. Drugim elementem, który wspomniałem, był zasobnik energii. Zasobnik energii też jest pewnego rodzaju konwerterem i podłączeniem zasobnika energii. Dlaczego? Dlatego, że musimy w jakiś sposób gwarantować kontrolowany przepływ tej energii. To nie jest po prostu podpięcie magazynu energii do trakcji i może będzie się dostarczało, może nie, tą moc, bo skończylibyśmy z poważnymi problemami, zwłaszcza w sferze zwarciowej. Dlatego opracowaliśmy przekształtnik, który poniekąd jest dość prosty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Nazwaliśmy go ładnie FSBB, czyli skrót od Force Switch Back Boost, czyli jest to układ, który jest w stanie podbijać bądź obniżać napięcie
z sieci do zasobnika bądź do zasobnika z sieci, niezależnie od tego, z jakimi napięciami mamy do czynienia. To oznacza, że jeżeli chcemy z wyższego napięcia ładować niżej naładowany superkondensator, to mamy odpowiedni zestaw kluczy. Jeżeli jest na odwrót, ten zestaw kluczy zmieniamy i możemy całkowicie odwrócić przebieg kluczowania, żeby też tą energię rozładowywać do sieci. To wszystko tak samo pracuje w zamkniętej pętli sterowania. I jest tutaj jeszcze jeden mankament, o którym jak ktoś byłby zainteresowany, z chęcią porozmawiam przy stoisku, a to jest zagadnienie, to wszystko fajnie działa, kiedy mamy różnicę napięć, ale teraz jest pytanie, a co się dzieje, jeżeli napięcie trakcji i napięcie zasobnika jest takie samo? Jeżeli wiecie, jak działa topologia buck albo boost, to wymagana jest różnica napięć, a jak jej nie ma, to co? Zostawię takie pytanie. Tutaj też podaję przykładowe działanie takiego systemu. Mamy przejazd testowy, mamy przejazdy następnie już z aktywnym zasobnikiem. Widać po prostu, że pobieramy moc przy hamowaniu i rozpędzaniu pojazdów. Ten układ, jak zwróciliście uwagę, te zapady napięć tutaj są dość znaczące, dlatego że mamy tylko 1,5 MW. To znaczy, że ten zasobnik nie jest wystarczający, żeby całkowicie skompensować spadki na linii, natomiast jesteśmy w stanie tą energię magazynować i oddawać do systemu. Takie zasobniki sprawdzają się głównie wtedy, kiedy mamy dość rzadki headway, czyli taki na poziomie 5 minut. Dlaczego? Bo nie ma naturalnej wewnętrznej receptywności systemu, czyli pociąg nie przekazuje do pociągu, więc może przekazać do zasobnika, a kiedy będzie ruszał zasobnik, przekaże mu to z powrotem. To mniej więcej co opisałem tutaj, czyli mamy jakąś jazdę, przyspieszanie, potem mamy hamowanie na peronie, mamy tutaj nadmiarową energię, pociąg rusza i ta energia zwracana jest z zasobnika do pojazdu, czyli trochę takie eco-friendly bym powiedział. Jak to wygląda? Wygląda to w taki sposób, że ABB razem tutaj z integratorem zrobiliśmy sobie taki kontenerek. Dlaczego kontenerek? Dlatego, że headway jest czymś zmiennym, to znaczy, że w tym roku pociągi jeżdżą w taki sposób, ale może się okazać, że za 2 lata coś się zmieni i będą chciały jeździć inaczej, więc rozwiązanie kontenerowe jest dla operatora trakcyjnego na tyle wygodne, że jak mu się lokalizacja znudzi, może ją zabrać, przewieźć i postawić gdzie indziej. Tak wyglądają mniej więcej zasobniki. Też może bym zachęcił, jakby ktoś kiedyś był zainteresowany, lokalnie w Bielsku, na praktyki, pracę, karierę. I pozwolę sobie krótko podsumować, czyli to, co zrobiliśmy, to była hybrydowa podstacja atrakcyjna, która połączyła rozwiązanie konwencjonalne z czymś, co jest troszeczkę nowinką dla trakcji, czyli z elementami aktywnymi opartymi o półprzewodniki IGBT. Tym bardziej, że jest to rozwiązanie dla 3 kV, gdzie pewne tematy, jeżeli chodzi o koordynację izolacji, o ograniczenia elementów wykonawczych, o termikę, są dość wymagające. Rozwiązaliśmy klientowi problem stabilizacji napięcia na wyjściu po stacji. Ograniczyliśmy harmoniczne po stronie dystrybucji AC. Praktycznie znieśliśmy je do zera. No i coś, czym tak prawdę powiedziawszy, z mojej perspektywy R&D nie zawsze może się pochwalić, bo nie każdy projekt badawczo-rozwojowy kończy się sukcesem. Ale dla mnie, inżyniera energotronika, dla mojego zespołu, to jest, wiecie, taki lekki uśmiech na twarzy, kiedy klient mówi wam well done. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za wyczerpujący wykład. Tak naprawdę przebrnęliśmy od samego początku, co to jest, czemu nam to służy. Także dziękujemy za te wyjaśnienia. Zwłaszcza, że temat trochę inny niż to, co do tej pory słyszeliśmy. Ta energoelektronika jednak nie jest tak często popularyzowana, bym powiedział. Ale jest bielsko popularyzowana. Jak najbardziej. Dziękujemy bardzo. Naszym następnym gościem jest pan Michał Hat z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zapraszamy.
Już zakończamy prezentację. Oddaję głos. Dzień dobry, witam Państwa. Ja może zacznę w pierwszej kolejności od tematu mojego dzisiejszego wystąpienia. Go digital or go home. Dla wielu z Was pewnie to może się kojarzyć z tytułem jednej z piosenek znanej osoby, amerykańskiego rapera Go hard or go home. I tak naprawdę właśnie z tym powinno się kojarzyć. Drodzy Państwo, ale nie tylko. Go digital to ta część tak naprawdę tego naszego tytułu dzisiejszego spotkania to jest nazwa naszego projektu, który realizujemy od 3 lat w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a konkretnie w klastrze. A druga część tego członu, tej nazwy, go home, oznacza tak naprawdę dla przedsiębiorcy, że nie ma wyboru i albo zacznie wchodzić w transformację cyfrową, albo będzie musiał się zwinąć tak naprawdę. Ja bardzo często spotykam się z pytaniami, Panie Michale, bo ja pracuję z przedsiębiorcami, staram się planować im transformację cyfrową. Spotykam się z takimi pytaniami, kiedy zacząć inwestować, kiedy zacząć funkcjonować, kiedy zacząć pytać te firmy, które dostarczają rozwiązania robotyczne albo informatyczne o to, co jest dla mnie najlepsze. I zawsze porównuję to do żaglówki i do sztormu. Jak widzimy na horyzoncie sztorm, to nie zastanawiamy się, czy ściągnąć żagiel, tylko to po prostu robimy. I w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że ten sztorm nadciąga, więc już nie musimy się zastanawiać czy, tylko powinniśmy zacząć planować i zastanawiać się, w jaki sposób i co zastosować w naszym przedsiębiorstwie. I ja właśnie chciałem dzisiaj Państwu zaprezentować na prezentacji, którą bardzo proszę o pokazanie, jak Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pomaga przedsiębiorcom w transformacji cyfrowej. Ja nazywam się Michał Hat, jestem menadżerem do spraw cyfryzacji i bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Zacznijmy od podstawy, czyli Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Nie da się od tego nie zacząć. Dalej będę przechodził przez wszystkie inicjatywy, które my realizujemy w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy i chciałbym tak naprawdę połączyć to taką klamrą i pokazać Państwu, że to wszystko się spina bardzo sensownie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, jak pewnie większość z Państwa zna nazwę, tak może nie wszyscy wiecie, że to nie jest tylko instytucja, która szuka inwestorów, którzy inwestują tutaj w naszym regionie i wychodzi to całkiem nieźle, ponieważ jesteśmy pierwszą w Europie strefą ekonomiczną. Po raz kolejny dostaliśmy uhonorowani takim pierwszym miejscem przez Financial Times i drugą na świecie strefą ekonomiczną. Te cyfry to mówią tak naprawdę, ponieważ w naszej strefie ekonomicznej mamy 540 przedsiębiorstw, zrealizowaliśmy około 800 projektów inwestycyjnych i zatrudniamy w ramach tych wszystkich przedsiębiorstw blisko 90 000 osób, więc warto o tym pamiętać, że jesteśmy mocni i to, co moi koledzy, którzy szukają inwestorów, wykonują przez ostatnie blisko 30 lat, to jest coś, co jest naprawdę warte podziwu. Jesteśmy pierwsi nie tylko dlatego, że Katowicka Specjalna Strefa tych inwestorów przyciąga bardzo dobrze i ten nasz region jest po prostu interesujący, ale również dlatego, że realizujemy różnego rodzaju programy wsparcia dla przedsiębiorstw i staramy się rozwijać nasz region w sposób bardzo uporządkowany. Tworzymy narzędzia na rzecz rozwoju innowacji i gospodarki i tymi narzędziami ja również chciałbym się pochwalić. W ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizujemy szereg projektów. Te projekty teraz często mówimy o Jaworznickim Obszarze Gospodarczym, w którym będzie realizowany projekt Izera, ale mamy też akcelerator biznesowy Xenon, mamy też cluster Silesia Automotive and Manufacturing, Advanced Manufacturing, którego ja jestem jednym z menadżerów i tutaj właśnie na tym dzisiejszym spotkaniu chciałbym przybliżyć te projekty, które w ramach klastra realizujemy. Wasza uczelnia jest jednym z członków klastra i warto również o tym pamiętać. Kolejnym z obszarów jest Digital Innovation Hub, czyli hub innowacji cyfrowych pod nazwą Silesia Smart System i również tu są bardzo interesujące projekty, o których też chciałbym wspomnieć w dalszej części mojego spotkania. Realizujemy mnóstwo projektów edukacyjnych, realizujemy mnóstwo projektów międzynarodowych, o których warto też wspomnieć, ale to w dalszej części mojej prezentacji.
Silesia Automotive and Advanced Manufacturing, cluster. Dwie nazwy tak naprawdę w jednym człomie, można powiedzieć. Nie bez przyczyny. Silesia Automotive to część naszego klastra, która składa się z blisko 120 przedsiębiorstw, które są producentami w branży automotive. Tam mamy największych producentów tutaj z naszego regionu, łącznie z producentami Tier 1, OM, Tier 2, czyli zarówno producenci komponentów, jak i producenci, którzy już produkują pojazdy. Oczywiście mamy uczelnie, mamy jednostki naukowe, mamy instytucje otoczenia biznesu, ale mamy też obszar, nad którym ja dzisiaj chciałbym się tutaj skupić, Advanced Manufacturing, w ramach którego mamy blisko 50 przedsiębiorstw. Te cyfry najprawdopodobniej już nie są aktualne, ponieważ to się cały czas zmienia i tak naprawdę tylko in plus, coraz więcej przedsiębiorstw do naszego klastra dołącza. Są to przedsiębiorstwa w obszarze Advanced Manufacturing, które dostarczają różnego rodzaju rozwiązania związane z przemysłem 4.0. Zarówno są to producenci maszyn, robotów, jak i są to integratorzy, są to firmy, które dostarczają rozwiązania informatyczne i tak dalej. No i teraz w ramach tego klastra, skoro mamy takie możliwości i jesteśmy w stanie taką ogromną wiedzą się dzielić, to dlaczego by nie stworzyć jakiegoś środowiska, w którym będziemy mogli się zarówno rozwijać we własnym zakresie, ale również będziemy mogli pokazywać te nasze obszary rozwojowe i rozwijać też nasz region w tych firmach, które jeszcze do klastra nie dołączyły, a być może po prostu chcą się rozwijać. Dlatego właśnie została stworzona koncepcja klastra Silesia Automotive and Advanced Manufacturing. Działamy na południu Polski. Misja naszego klastra od strony członkostwa to jest tak naprawdę powiększanie kompetencji wszystkich firm, które w naszym klastrze się znajdują oraz szerzenie tej wiedzy w ramach naszego klastra w tych obszarach, w których dana firma akurat jeszcze się nie czuje najlepiej. Natomiast z punktu widzenia całego regionu to jest wykreowanie województwa śląskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w sektorze motoryzacyjnym oraz sektorze zaawansowanych systemów produkcyjnych. To jest nasza misja. Jeżeli mówimy o priorytetach, to tych priorytetów też jest sporo. Ja oczywiście nie będę ich tutaj wszystkich opowiadał, bo bardzo chciałem się skupić na tych obszarach, w których ja się specjalizuję. Te priorytety związane są z rynkiem pracy i edukacją, czyli tak naprawdę obszar szkoleniowy i warsztatowy, ale również innowacje i kooperacje. W tym jesteśmy naprawdę mocni, czyli promowanie i wspieranie, wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0, spotykanie się z przedsiębiorcami, tworzenie takiego środowiska do rozwoju, do rozmowy, po to, ażeby te projekty były wewnętrznie tutaj w ramach naszego regionu generowane i abyśmy byli coraz mocniejsi. Realizujemy średnio około 40 warsztatów rocznie. Mówimy tutaj o warsztatach szkoleniowych, jak i rozwojowych. Realizujemy również spotkania networkingowe, o których ja wspominałem. Mamy zgromadzenia członków, w których te przedsiębiorstwa mogą się ze sobą spotykać, czyli zarówno przedsiębiorstwa, które zresztą dzisiaj na tej scenie również było Astor, na przykład Astor jest jednym z naszych członków naszego klastra, będzie firma Jantar, która również jest członkiem naszego klastra. Spotykamy się, rozmawiamy, pokazujemy case study i jeżeli jest możliwość do rozwoju, to staramy się tych przedsiębiorców między sobą łączyć oczywiście. Jesteśmy też członkiem organizacji Związku Klastra Polskiego czy Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych i realizujemy różnego rodzaju projekty międzynarodowe. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego że jesteśmy w stanie dzięki temu pozyskać różnego rodzaju środki i część naszej pracy jest finansowana nie komercyjnie, można powiedzieć, przez przedsiębiorców, ale również jest finansowana z różnego rodzaju instytucji. I to jest obszar tak naprawdę, o którym ja chciałbym troszeczkę więcej dzisiaj powiedzieć, czyli obszar Go Digital. Realizujemy od jakiegoś czasu projekt, który nazywamy MŚP Go Digital. W ramach tego projektu zainwestowaliśmy dużo pieniędzy, na szczęście nie tylko naszych, w stworzenie narzędzi, które nam są w stanie w tym obszarze pomóc. Między innymi obecnie jesteśmy już na ukończeniu tworzenia tak zwanego mobilnego centrum demonstracji przemysłu 4.0. To jest taka 12-metrowa naczepa,
czyli to, co odbywa się obecnie przed drzwiami dzisiejszej naszej konferencji, taki event, na którym jesteśmy w stanie pokazać i przedsiębiorcy są w stanie pokazać pewne rozwiązania z obszaru przemysłu 4.0, to my takie środowisko prezentacyjne jesteśmy w stanie naszym klastrowcom udostępnić, więc być może w przyszłym roku przyjedziemy do Państwa taką dużą, okazałą przyczepą, otworzymy ją i pokażemy ten przemysł 4.0 troszeczkę od innej strony. Realizuję również projekt wirtualnej fabryki MŚP. Tworzymy wirtualną fabrykę, która będzie przechodziła cały proces produkcji od magazynu po zarządzanie, czyli biura, po 2 hale tworzywa oraz obróbka metalu, czy magazyn wyrobów gotowych, w którym będziemy prezentowali rozwiązania z obszaru przemysłu 4.0, zarówno intralogistykę, czyli tak naprawdę na przykład AGV-y, AMR-y, ale też roboty, koboty. Będziemy chcieli te wszystkie rozwiązania pokazać w tym środowisku wirtualnym. Po co to robimy? Robimy to po to, żeby ośmielić w pewnym sensie przedsiębiorstwa, które jeszcze się zastanawiają do zainwestowania w przemysł 4.0, do tego, robimy to po to, żeby im pokazać, jak te rozwiązania wyglądają i jak mogłyby te rozwiązania wyglądać w ich środowisku pracy. Czyli jednym słowem przestajemy, oczywiście to też będziemy robić, namawiać przedsiębiorców, żeby do nas przyjechali, żebyśmy pokazali im, czym jest przemysł 4.0, tylko staramy się wyjechać z tym przemysłem 4.0 do przedsiębiorców. Kolejnym z obszarów MŚP Go Digital są usługi, które polegają na ocenie gotowości do transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw, przygotowanie planów transformacji i wsparcie we wdrożeniu tych właśnie rozwiązań w tych firmach. Jak się to dzieje? Ja chciałbym tak naprawdę jeszcze skupić się na tym, jak ten plan transformacji, jak tworzenie planu transformacji wygląda w przedsiębiorstwach. My go realizujemy w ramach 5 kroków. Pierwszy z tych naszych kroków to jest spotkanie wstępne, na którym oczywiście oceniamy, zastanawiamy się, jaki będzie zespół, kto będzie w nim uczestniczył, jakie są cele oczywiście projektu. Druga część tego pierwszego kroku to jest szkolenie. No, ja mam świadomość, ja to bezpośrednio realizuję takie projekty, więc mam świadomość, że ta wiedza na temat tych naszych nowoczesnych technologii jest trudna do zdobycia, można powiedzieć. Tych 3-literowych skrótów pojawia się taka masa, RPMS, WMS, CMMS. Jest ich naprawdę tyle, że no naprawdę przedsiębiorcy, osoby decyzyjne w firmach mają duży problem z tym, żeby jasno wyartykułować, czego potrzebują. No więc staram się w pewnej takiej uporządkowanej kolejności zacząć od tego, aby przedstawić tym przedsiębiorcom, no, czym te technologie tak naprawdę są, żebyśmy zaczęli rozmawiać podobnym językiem. Jak już jesteśmy po tym szkoleniu, to dochodzimy do diagnozy stanu. Tą diagnozę stanu realizujemy w ramach 2 metod. Jedna z tych metod została stworzona przez Komisję Europejską, druga z tych metod została stworzona przez Ministerstwo Rozwoju Niemiec. Używamy tych metod, ponieważ one są powszechnie w Europie respektowane i dlatego na tej bazie działamy. Czyli zastanawiamy się, jaki jest stan transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie tu i teraz. Kolejnym z etapów oczywiście jest ocena, czyli analiza SWOT, ocena i opisanie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Jest to realizowane na kolejnych warsztatach, takich spotkań jest kilka. Tworzymy model biznesu tu i teraz. Dlaczego? Dlatego, że ta transformacja cyfrowa, o której my mówimy, to jest zainwestowanie w przemysł 4.0 w bardzo uporządkowany sposób, w sensowny sposób i ma to na celu zmienić nasz sposób funkcjonowania w biznesie, nasz model biznesu przedsiębiorstwa. Dlatego w pierwszej kolejności zastanawiamy się nad tym, jak ten model biznesu wygląda tu i teraz, po to, żeby później stworzyć tak zwaną projekcję, jak wyglądałoby zarządzanie, jak wyglądałoby przedsiębiorstwo po zastosowaniu tych nowoczesnych narzędzi. Po stworzeniu takiego modelu biznesu zastanawiamy się wspólnie, jakie projekty należałoby zrealizować, aby strategię przedsiębiorstwa też często razem, można powiedzieć, na warsztatach stworzoną, tą strategię przedsiębiorstwa w perspektywie 3 do 5 lat zrealizować. I pod tą strategię my dobieramy różnego rozwiązania. Sięgamy po rozwiązania zarówno przedsiębiorstw klastra, Jantar, Astor,
APA Group i tak dalej. Tych przedsiębiorstw jest naprawdę dużo, ale również sięgamy po rozwiązania, które nie są w naszym klastrze, jeżeli takich nie potrafimy znaleźć. Więc już jeżeli mamy stan obecny, jeżeli mamy model biznesu i jesteśmy w stanie określić, jakie rozwiązania powinniśmy zastosować w przedsiębiorstwa, to oczywiście skupiamy się na stworzeniu planu transformacji cyfrowej. Dlaczego to jest ważne? No, to jest ważne przede wszystkim, żeby poukładać sobie rozwój w przedsiębiorstwie, ale to jest również ważne dlatego, że ci przedsiębiorcy często sięgają po dotacje różnego typu na realizację tych projektów, a takie plany transformacji cyfrowej są dodatkowo punktowane przy ocenie takiego wniosku, więc warto o tym pamiętać. Kolejnym z obszarów, w którym pomagamy przedsiębiorcom w transformacji cyfrowej jest Akademia Transformacji Cyfrowej, którą my nazywamy My Cyfrowi. Tu również korzystamy z doświadczenia firm będących w klastrze. Zapraszamy te przedsiębiorstwa, trochę tak jak na dzisiejszej konferencji. Prosimy o to, aby oni pokazali swoje case study, jakieś wdrożenia. Zapraszamy na te spotkania przedsiębiorców zarówno ze strefy, jak i spoza strefy i zastanawiamy się nad tym, jak moglibyśmy wspólnie zacząć pracować. Oczywiście w Akademii Transformacji Cyfrowej staramy się poruszać te tematy, które są najbardziej interesujące dla firm zainteresowanych, czyli rozmawiamy na temat logistyki produkcji, rozmawiamy na temat cyberbezpieczeństwa, rozmawiamy na tematy związane z obszarem robotyzacji, na tematy związane z sensorami i tak dalej. Oczywiście o informatyzacji zarządzania produkcji, czy informatyzacji magazynu, w zależności od tematyki takimi obszarami się zajmujemy. Ostatni z obszarów, który ja chciałem tutaj poruszyć, to jest Hub Innowacji Cyfrowej, czyli Silesia Smart System. To jest kolejny twór Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który ma na celu również rozwój naszego wspólnego tutaj rynku śląskiego. Silesia Smart System to regionalny hub innowacji cyfrowej, platforma współpracy instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych i uczelni, które swoimi kompetencjami wspierają procesy transformacji cyfrowej. I tu również staramy się pomagać w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Skupiamy się na automatyce i robotyce, cyberbezpieczeństwie, technologiach przyrostowych, to co pani przed chwilą tutaj na prezentacji opowiadała. Tylko że wychodzimy tutaj, jeśli chodzi o Silesia Smart System, o krok dalej również, czyli jesteśmy w stanie przy udziale naszych kooperantów zaproponować proof of concept, czyli wdrożenie jakiegoś pilotażowego rozwiązania w przedsiębiorstwie, czy jakieś usługi związane z badaniami i rozwojem. I tak dalej. Tak naprawdę usług Silesia Smart System jest bardzo wiele. Ja zachęcam na naszą stronę internetową, tam tych usług mogą Państwo na temat tych usług wyczytać więcej i zachęcam się do zapoznania oczywiście z wszystkimi tymi rozwiązaniami, które Katowicka Specjalna Strefa, Cluster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing oraz Silesia Smart System proponują. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo za wykład. I zapraszam naszego następnego gościa, pana Karola Wesołowskiego z firmy XII Engineering. Tak. Do kieszeni najlepiej. Okej. Normalnie powiedziałbym, czy mnie słychać, ale słychać mnie, taki nawyk z konferencji na Teamsie. Nazywam się Karol Wesołowski i przychodzę z firmy XII Engineering. Jesteśmy firmą z Krakowa, jesteśmy biurem projektowym. Skupiamy się na tym, naszym głównym takim core biznesem jest projektowanie pojazdów szynowych i te pojazdy szynowe projektujemy dla największych dostawców z branży kolejowej. Ja natomiast reprezentuję dział sprzedaży oprogramowania, także będę dzisiaj drugim człowiekiem z Krakowa, który mówi na temat symulacji inżynierskich, na temat oprogramowania, ale troszeczkę od innej strony. Taka krótka agenda o tym, o czym chciałbym powiedzieć. No, o firmie już powiedziałem już parę słów, także może ten slajd pominę, albo chociaż wrócę do niego na chwilę.
Jesteśmy centrum inżynieryjnym, zatrudniamy ponad 300 osób, w czym prawie 150 osób to są inżynierowie mechanicy. I mamy również 2 zakłady produkcyjne, no, dlatego też łatwo się jest nam odnaleźć również nie tylko na etapie projektowania elementów, ale również ich wytwarzania. Działkę, którą ja reprezentuję, to właśnie sprzedaż, wdrażanie rozwiązań do symulacji procesów produkcyjnych firmy XII. To jest dość ciekawa firma, ponieważ organizacyjnie jest dość spora, bardzo duża firma i skupia się nie tylko na tych rozwiązaniach, o których ja będę mówił, ale również na takich zagadnieniach związanych z wytwarzaniem, a później inspekcją i walidowaniem finalnych wyrobów. Jak mówimy o elementach, które są projektowane, finałów one muszą być wytworzone. Ja będę mówił na temat rozwiązań, produkcji elementów, na temat różnych technologii wytwarzania w metalu. Czyli to będzie formowanie na gorąco, na zimno, walcowanie, spawanie. Co prawda technik wytwarzania przyrostowego tutaj nie będzie, ale mam nadzieję, że te technologie, o których powiem, będą wystarczające. Tematem prezentacji była energia wiatrowa. To, na co musimy zwrócić uwagę, mamy cały czas proces dekarbonizacji, staramy się, aby to środowisko nasze było coraz czystsze. Aktualnie z energii odnawialnych pozyskujemy około 25-27% energii. Do 2050 roku globalnie świat zmierza w kierunku, żeby tej energii produkować około 75%. I o ile na początku ta energia była pozyskiwana właśnie z energii z wiatru, o tyle, przemysł, inaczej, energia będzie pozyskiwana w coraz większym stopniu właśnie z energii solarnej, ale ciągle udział tej energii wiatrowej jest stosunkowo duży i to jest drugi co do wielkości metoda pozyskiwania energii. Jeśli tej energii z wiatru mamy pozyskiwać więcej, oznacza to tyle, że te konstrukcje, wieże i całe farmy wiatrowe muszą być wyższe, bo im idziemy wyżej, tym te podmuchy wiatru większe, więc większa ilość energii jest dostępna. Ale no właśnie pytanie, co to znaczy dla konstruktora, który projektuje elementy i dla technologa, który później te elementy musi wytworzyć. Musimy pamiętać o tym, że mamy takie dwie grupy wyzwań, jakie stoją właśnie przed inżynierami. Pierwsza grupa to takie wyzwania techniczne. Farmy, które będziemy projektować, zakładamy, że one będą żyły ponad 20 lat, będą bardzo wytrzymałe, ich obsługa ma być stosunkowo tania i później gwarancja, która przez pewien czas będzie obowiązywała. No, później finalnie całą tą otoczkę musimy ładnie sprzedać komercyjnie, tak? Więc jeśli ta farma ma wytrzymać 20 lat, finałów za tym muszą pójść pieniądze. I co to oznacza właśnie znowu dla inżynierii? Tutaj bardzo mocno muszą być zaangażowani inżynierowie technolodzy. Tak dla przypomnienia, jak taka farma wiatrowa jest zbudowana, także krótka animacja. Mamy wieżę, mamy gondolę, w której znajduje się masa różnych rzeczy, mechanizm odchylania, przekładnia, układ napędowy, generator, no i finalnie zamontowane są do wieży łopaty. W grupie Hexagon mamy masę rozwiązań, które pozwolą nam od początku do końca taką elektrownię wiatrową zaprojektować. Także po pierwsze możemy wykonać analizy dynamiki układów, wytrzymałości, zmęczenia, zarówno elementów z metalu, jak i elementów kompozytowych, ale później możemy dokonać również analizy wytworzenia takich elementów i później takie cyfrowo wytworzone elementy z pełną historią naprężeń, odkształceń możemy użyć z powrotem w analizie numerycznej. I właśnie na ten temat chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć, ponieważ w tej grupie znajdują się takie rozwiązania, czy to simul fact forming, welding czy additive, które pozwalają nam zastąpić całą serię testów takich fizycznych, które normalnie odbywają się na hali produkcyjnej, możemy przenieść do środowiska wirtualnego. Teraz troszeczkę odbiegnę od samego oprogramowania. Jak spojrzymy sobie na farmy wiatrowe,
mamy generalnie dwa typy farm, które są montowane czy to na wodzie, czy też na powierzchni na gruncie. I nieważne, o których będziemy mówili, są takie trzy grupy komponentów, które najczęściej ulegają awarii. Troszkę sobie za wcześnie przeskoczyłem. Są to i układ napędowy, i przekładnia, i generator. I teraz tak, jeśli inżynier zaprojektuje taki układ, on ufa, że jeśli ten układ, który zaprojektował, on będzie działał. Ale jest jeszcze taki mały gap, o którym często zapominamy. To jest finalny wyrób, który w zależności od techniki, technologii, wytworzenia, no będzie się charakteryzował troszeczkę innymi parametrami. I generalnie to około 76% przekładni, które ulega awarii. Przyczyną zazwyczaj tej awarii jest właśnie awaria łożyska. Drugą przyczyną awarii całej turbiny zazwyczaj są problemy związane z kołami zębatymi. Mamy do czynienia również z przekładniami planetarnymi, więc krótko mówiąc, jeśli jedna planeta wypada z obiegu, no to dochodzi do awarii. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym wszystkim dlatego, że im wyższe będą te konstrukcje, tym będą poddawane innym obciążeniom niż do tej pory to miało miejsce. Dlatego z jednej strony musimy konstrukcyjnie zadbać, żeby te elementy powinny mieć odpowiednie parametry, ale dwa, musimy zadbać o to, żeby one były odpowiednio, jak najlepiej jakościowo wytworzone. I czy to będziemy mówili o takich procesach formowania pierścieni, bardzo skomplikowany proces, bardzo wymagający od technologa, o czym opowiem troszeczkę później. Z naszymi rozwiązaniami, czy to z formingiem, czy z weldingiem, możemy zaprojektować cały proces, możemy wirtualnie zwalidować narzędzia, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile energii nam jest potrzebnej do wytworzenia takiego elementu. Kolejnym takim czynnikiem, który generuje całą masę kosztów, jest obróbka cieplna. Pytanie, czy ta obróbka cieplna będzie potrzebna, jak ona dokładnie wpłynie nam na strukturę materiału. No i właśnie z tymi narzędziami do wirtualnego wytwarzania i kosztorysowania simufaktem możemy sobie odpowiedzieć. Odnośnie obróbki termicznej. W simufakcie również możemy analizować sobie taką obróbkę termiczną, nie tylko w aspekcie naprężeń resztkowych, ale również przemian fazowych, które zajdą w strukturze. Drugi produkt, oni troszeczkę mniej. Simufakt welding, jak panowie wcześniej z Polmotorsu wspominali o symulacjach spawania, właśnie do takich rzeczy służy simufakt. W nim możemy symulować procesy spawania, czyli finalnie jak chcemy sprzedać projekt, simufaktem możemy szybko odpowiedzieć na pytanie sobie, w jakiej technologii możemy te elementy możemy ze sobą połączyć, jak ułożyć trajektorię, w jakiej kolejności, ile powinno być przestojów pomiędzy kolejnymi etapami. No i finalnie, jakich odkształceń i jakich naprężeń możemy się spodziewać w kompletnym, finalnym złożeniu. I teraz takie dwa krótkie case'y, bo wiem, że już jesteśmy troszeczkę poza agendą. Pierwszy to właśnie walcowanie pierścieniowe. Bardzo wymagający od technologa proces z tego względu, że mamy do czynienia z balansującą masą. I tutaj ten krążek, który nam się tutaj obraca, mamy współpracujące ze sobą walce i tutaj bardzo ważny jest sam początek procesu, bo jeśli na samym początku utracimy stabilizację, no to później ten system może nie do końca zadziałać, a dla nas najważniejsze jest to, żeby uzyskać jak najlepszy owal kształtu i uniknąć finalnie, nie wiem, czy to było widoczne na animacji, ale właśnie efekt, to się ładnie nazywa po angielsku wobbling. Ja to mówię, że to jest taki efekt hula hop, bo w pewnym momencie ta wirująca masa, ona może nam po prostu wypaść ze stanowiska. Dlaczego to jest ważne? Jest ważne dlatego, że mamy do czynienia z ogromnymi elementami i te pierścienie, które będziemy tutaj formowali, one czasami średnicą dochodzą do 8 metrów. Więc jeśli przygotujemy sad już pod formowanie pierścieniowe i w pewnym momencie dojdzie do takiego problemu, no to sami sobie już możemy odpowiedzieć, jakie są koszty naprawy tego stanowiska, zezłomowania i wykonania kompletu narzędzi i wykonania kolejnego prototypu. Dlaczego też mówię o simufakcie, o jakości? Mamy w tej branży taki współczynnik jak forming ratio. W dużym skrócie i w uproszczeniu mówi nam on o tym,
jak zbity, jak dobrej jakości materiał znajdzie się od powierzchni w głąb wyrobu. I generalnie to, co my staramy się zrobić, żeby zapewnić jak najlepszą jakość, to zwiększyć jakby obszar tego wysokiego współczynnika forming ratio. Dlaczego to też jest ważne? Finalnie ten element, czy to formowany w ten sposób, czy w inny, bardzo często jest poddawany obróbce ubytkowej. Więc jeśli finalnie zdejmujemy ten materiał, no to z automatu mamy mniej tego lepszego jakościowo materiału. Drugi, ostatni przykład to proces właśnie wieloetapowego formowania wału z zębnikiem. Od razu, gdzie ten element się znajduje? On się znajduje w mechanizmie odchylania, czyli jest odpowiedzialny za obrót gondoli, tak żeby ona była cały czas zgodnie z kierunkiem wiatru, tak żeby tej energii produkować jak najwięcej. Tutaj jak mamy formowanie wieloetapowe, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile takich etapów powinno być, ile kompletów narzędzi będziemy potrzebowali, jak długo te narzędzia przetrwają, czyli czy będziemy musieli je gdzieś w kolejnych etapach naprawiać, ile takich kompletów będzie potrzebnych, ile przez to energii zużyjemy, zarówno do samego procesu formowania, jak i do późniejszej obróbki, o ile będziemy ją stosować. Kolejne takie pytanie, na które chcemy sobie odpowiedzieć i problem, jaki chcemy zredukować, to właśnie ilość odpadu materiałowego. Bo jak formujemy sobie ten element, tak jak wspomniałem wcześniej, później on będzie poddawany obróbce ubytkowej, więc będziemy zdejmowali ten znowu dobry jakościowo materiał. Więc tutaj na tym etapie, jeśli mówimy o elementach, które no, są gabarytowo duże, to oszczędności materiału, które z uzyskaniem simulfacta możemy uzyskać, są ogromne. Właśnie simulfactem możecie sobie przeanalizować różne techniki, różne koncepcje narzędzi w różnych wariantach. Tutaj po kolei widzimy kolejne przejścia tego wsadu od pierwszego etapu aż po, jest ich łącznie 7, więc do 7 dojdziemy za chwilkę. Pomiędzy każdymi kolejnymi etapami przechodzimy z całą historią wytwarzania. Także z pierwszego etapu, jeśli wynikiem jest rozkład temperatur, bo ten element nam się chłodzi, zmieniają się też strainy, zmieniają się stresy i struktura również w materiale. Tak dochodzimy do etapu 7. Później analizujemy sobie chłodzenie, wynikiem czego są naprężenia resztkowe. I to, co znajdziemy również w simulfakcie, to właśnie obróbka ubytkowa, czyli wpływ zdjęcia materiału na naprężenia resztkowe i na odkształcenia finalnego wyrobu. Dlaczego mówię o tych naprężeniach? Finalnie te naprężenia, one tam zostaną i one później będą nam propagowały różnego typu defekty właśnie przy analizie zmęczeniowej. I właśnie to jest unikalne w simulfakcie i w tych rozwiązaniach Hexagon, że nie tylko projektujemy elementy ideowo, czyli zakładamy sobie, że one będą działały na pewno w ten sposób, który sobie zamierzyliśmy, ale również możemy tutaj dołożyć właśnie tą lukę, która była wcześniej, czyli etap wytwarzania i wpływu właśnie tego procesu wytwarzania na finalne właściwości wyrobu. I to chyba byłoby tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za przytoczenie, przedstawienie programów firmy Hexagon i tego, w jaki sposób są wykorzystywane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I nasz następny gość to pan Marcin Korzekwa z KS Industry.
wykorzystuję w projektach, to mogą być dość ciekawe dla Was z punktu widzenia tego, czym się chcecie zajmować lub tym, czym się będziecie zajmować. Możliwe, że w przyszłości. My ogólnie od 2000 roku zajmujemy się sprzedażą i wdrożeniami rozwiązań inżynierskich. Od 2011 roku zajmujemy się ścisłą współpracą z firmą Siemens Digital Industries Software w zakresie narzędzi Industry 4.0 wspomagających symulację szeroko rozumianych procesów produkcyjnych. Jeżeli chodzi o te urządzenia, to wydaje nam się, że rozwiązania, że Siemens jest jedną z nielicznych firm, która bardzo kompleksowo jest w stanie obsłużyć przedsiębiorstwa na różnych płaszczyznach, między innymi począwszy od koncepcji samego produktu, poprzez możliwość sprawdzenia tego, w jaki sposób można byłoby ten produkt wytworzyć, kończąc już na fizycznym wdrożeniu, tak? Mam na myśli stworzeniu linii, wprowadzeniu automatyki i na samym uruchomieniu. Jeżeli chodzi o obszary, którymi my się zajmujemy, to są systemy kadowskie. Myślę, że doskonale Państwu znane, ponieważ jakby też dostarczamy je tutaj na uczelnię. Mam nadzieję, że niektóre z Was miały możliwość jakby korzystania z tych narzędzi. Jak również ten środkowy okrąg, to są narzędzia stricte związane z symulacją procesów produkcyjnych i o nich chciałbym dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć, przybliżyć i zachęcić do wykorzystywania, ponieważ one również znajdują się u Państwa na uczelni. I na sam koniec chciałem opowiedzieć o takim dość nowym podejściu, tak, jeżeli chodzi o zakłady i o takim kolejnym kroku, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystywania właśnie tych narzędzi inżynierskich w przemyśle. Pierwsze z rozwiązań, które wydaje nam się, że jest bardzo ciekawe i warto się nim zainteresować, to jest temat związany z programowaniem robotów przemysłowych offline. Na dzień dzisiejszy współpracujemy tutaj w Polsce z około 100 firmami, które zajmują się właśnie budową linii produkcyjnych z wykorzystaniem robotów przemysłowych. Są to integratorzy, którzy w głównej mierze zlokalizowani są u nas na Śląsku, więc korzystając z takich technologii, tutaj akurat jest przedstawione rozwiązanie proces Simulate, jest to standard na dzień dzisiejszy w przemyśle motoryzacyjnym i mając takie kwalifikacje, kompetencje z obsługi tych narzędzi, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że znajdą Państwo dość ciekawą pracę. No, oczywiście, jeżeli ktoś lubi zajmować się programowaniem robotów. Tutaj jest krótki materiał wideo, już przygotowany jako gotowa symulacja w tym narzędziu, tak? Jak możecie zauważyć, no jest to bardzo praktycznie 1:1 proces przygotowany do wdrożenia w istniejącym fizycznym systemie produkcyjnym. I tutaj też zauważyliśmy i też dostaliśmy informację zwrotną od naszych klientów, że też rynek się zmienia. Kiedyś bardzo mocno można było te roboty programować, będąc bezpośrednio na hali, natomiast teraz coraz częściej zakłady oczekują, że duża część związana z inżynierią zostanie wykonana w biurze, gdzie cały ten proces zostanie zasymulowany, sprawdzony, czy wszystko działa odpowiednio i następnie już wąski dział, który przyjeżdża na zakład, ma go wdrożyć, szybko uruchomić, tak żeby starać się ograniczyć koszty. Więc tutaj ta część związana z digitalizacją procesów tych zrobotyzowanych, wydaje nam się, że to jest bardzo przyszłościowy temat, który no, rozwija się już, można powiedzieć, że 10 lat, natomiast jakby cały czas idzie do przodu i pojawiają się nowe funkcjonalności. Na przykład z takich ciekawostek Siemens wprowadza moduły, które będą pozwalały robotom automatycznie się synchronizować, więc duża część związana na przykład z taką klikologią, która jest dość nudna, odpadnie, tak? Ponieważ te roboty będą się mogły
same ze sobą komunikować. Tutaj już rozmawiamy o takim AI. Kolejna część, którą się zajmujemy i tutaj, z której macie możliwość skorzystania, jest to rozszerzenie tej aplikacji, o której wspomniałem, do programowania robotów. Natomiast jakby jest możliwość tworzenia cyfrowych symulacji z wykorzystaniem pracy człowieka i wprowadzenia różnego typu analiz ergonomicznych. To jest również temat, który od jakiegoś czasu jest coraz bardziej popularny w różnych zakładach. Zazwyczaj jeżeli chodzi o działy BHP, natomiast coraz więcej firm jest zainteresowana właśnie taką analizą swoich stanowisk pod kątem już istniejących lub w momencie, kiedy jest przygotowane nowe stanowisko produkcyjne, firmy potrzebują typowej analizy pod tym kątem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście pracownik będzie mógł pracować efektywnie i, co najważniejsze, nie ucierpi, tak, wykonując codzienną pracę. Oczywiście jakby rozwiązanie jest w pełni kompatybilne z goglami VR, z różnymi czujnikami, więc mając przygotowane stanowisko, możemy je sami sprawdzić jakby w tym cyfrowym środowisku. Kolejny obszar, jeżeli chodzi o te symulacje produkcyjne, to jest rozwiązanie Technomatics Plant Simulation. Również wydaje nam się, że bardzo ciekawy temat. Zatem mamy możliwość tworzenia cyfrowych makiet systemów produkcyjnych w skali takiej makro. Na dzień dzisiejszy jakby współpracujemy z różnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, czy też firmami, które zajmują się budową linii produkcyjnych, które wykorzystują te narzędzia, aby w pełni zasymulować proces i odpowiedzieć sobie na pytania, czy ma to sens, czy to będzie wydajne, czy nie będą występowały jakiekolwiek zakłócenia, tak aby mieć 100% pewność, że to, co wdrożymy, będzie poprawne i będzie efektywne. Na dzień dzisiejszy widzimy bardzo duży wzrost zainteresowania, jeżeli chodzi o wykonywanie takich symulacji, natomiast jest problem z jedną kwestią. Brakuje ludzi, którzy potrafią obsługiwać te narzędzia i potrafią sensownie przygotowywać takie symulacje. Więc jest bardzo duże zapotrzebowanie na osoby, które posiadają takie kompetencje i wydaje mi się, że to zapotrzebowanie z roku na rok będzie rosło, ponieważ jakby firmy zauważyły, że już nie Excel jest świetnym narzędziem do analizy, tylko niektóre procesy muszą być sprawdzone w profesjonalnych narzędziach inżynierskich przeznaczonych do tego typu działań. Tutaj jest mniej więcej taki krótki filmik pokazujący przykładowy proces produkcyjny. Oczywiście jest tutaj symulowana również logistyka. Tak mniej więcej wygląda taki model symulacyjny jako wynik pracy z tym narzędziem. Oczywiście jest również kompatybilny z goglami VR, więc mamy możliwość założenia sobie na głowę i zasymulowania pełnego procesu, aby się zapoznać czy zapoznać decydentów choćby w jaki sposób to może wyglądać. No oczywiście sam system doskonale przedstawia nam różne dane, które możemy analizować i na podstawie tych danych podejmować decyzje, czy dany system powinniśmy wprowadzić, czy też nie. Kolejny obszar, również wydaje nam się dość mocno interesujący w zakresie jakby cyfrowych symulacji. Są to narzędzia do tworzenia cyfrowych bliźniaków maszyn. Jak zauważyliście, no jest to kolejny element, jeżeli chodzi o wsparcie procesów produkcyjnych, więc no tutaj mówimy o takim kolejnym kroku, jeżeli chodzi o możliwość kwestii związanych z budową maszyn. W momencie, kiedy posiadamy już przygotowany model w jakimś systemie kadowskim, w następstwie możemy sobie go wgrać do tej aplikacji, możemy sobie ją uruchomić i co ważne, to już jest ten kolejny krok, mamy możliwość podłączenia tego bezpośrednio z urządzeniami z automatyki, tak? Czyli jakby ze sterownikami PLC, z panelami, gdzie mamy możliwość przetestowania jeszcze tylko i wyłącznie w świecie cyfrowym cyfrowego bliźniaka tej maszyny, tak? Przesymulować fizykę, zobaczyć jak wygląda, jaki wpływ ma grawitacja i tak dalej, gdzie tutaj mamy możliwość właśnie, zanim coś wyprodukujemy, to mamy możliwość jakby przetestowania jeszcze tego w cyfrowym świecie
Jest to również bardzo ciekawy obszar przede wszystkim dla zakładów produkcyjnych, zwłaszcza w dobie, co teraz się dzieje, tak? Czyli jakby jest problem z dostępnością komponentów, nie wiemy tak naprawdę, kiedy one przyjdą, a mając taki cyfrowy model 1:1 jesteśmy w stanie pokazać, co dostarczymy, a firma, która jest odbiorcą takiej maszyny, już może się przygotowywać do wdrożenia, do implementacji, nie mając jeszcze fizycznego modelu, tak? Natomiast jakby osoby z utrzymania ruchu mogą świetnie jakby się przygotować już na przykład do naprawy takiego urządzenia, które przyjedzie do nas za, nie wiem, pół roku czy też rok. Tak pokrótce wygląda taki prosty model symulacyjny w tym narzędziu, tak? Czyli jak mamy tutaj jakąś prostą maszynę, zazwyczaj skupiamy się na tym, aby przeanalizować wszystkie elementy, te, które jakby są ruchome, czy też podlegają wysterowaniu, no żeby się upewnić raz, czy nie występują na przykład jakieś kolizje, albo na przykład czy programy na PLC są odpowiednio napisane i czy odpowiednio wysterowują naszą maszynę. Oczywiście, jeżeli chodzi o systemy CAD, no myślę, że chyba tutaj nie muszę nikomu tłumaczyć, po co są i jak to wygląda, ponieważ chyba już na stałe zagościły od wielu lat w naszym życiu. Jeżeli chodzi o ten następny krok, jeżeli chodzi o symulację, to jest możliwość robienia tak zwanego virtual commissioningu, czyli wirtualnych uruchomień. Na dzień dzisiejszy z tymi narzędziami symulacyjnymi, które Państwu przedstawiłem, mamy możliwość właśnie połączenia tego bezpośrednio ze sterownikiem PLC. Możemy to robić bezpośrednio hardware'owo, czyli z fizycznym urządzeniem, albo możemy znowu to zrobić w pełni cyfrowo, wykorzystując jakby przygotowane do tego narzędzia inżynierskie, takie jak na przykład TIA Portal. Myślę, że doskonale Państwu znana, ponieważ Siemens chyba jest standardem. PLC Sim Advanced, możliwość wykorzystania cyfrowej reprezentacji sterownika Siemensa lub Simita, który umożliwia symulowanie różnych innych narzędzi peryferyjnych, czy też rozwiązań innych producentów. Na sam koniec chciałbym opowiedzieć też o takim nowym rozwiązaniu, które jest znane dość mocno na zachodzie, natomiast jak sprawdziliśmy rynek tutaj nasz krajowy, nie do końca wiedział, że takie narzędzie jest. Jest to takie narzędzie jak Auwezi Octoplant. To jest bardzo proste narzędzie inżynierskie, głównie dedykowane dla służb utrzymania ruchu lub automatyków. O co chodzi? Jest to system, który pozwala na backupowanie urządzeń produkcyjnych w sposób automatyczny. Nieważne, czy to są sterowniki, czy to są panele, czy to są roboty przemysłowe, czy to są CNC, czy są jakieś czujniki, kamery. System odpowiada za to, że w automatyczny sposób wykonuje nam backupy, informuje automatyków o ewentualnych zmianach, które występują na naszych maszynach. Na przykład, kiedy ktoś zmieni jakieś parametry, no to system automatycznie to wykryje i poinformuje, dokładnie pokazując graficznie, co się zmieniło w systemie. Plus ma rozbudowane bardzo ciekawe narzędzia do cyberbezpieczeństwa, o czym też już powoli zakłady zaczynają mówić. Mamy możliwość przeskanowania naszego całego systemu pod względem ponadności, bo to jest również cyberbezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo w tej sferze OT. To jest bardzo perspektywiczny temat i myślę, że tutaj to taka wskazówka, że warto się nim też bardzo mocno zainteresować. Z punktu widzenia naszej firmy, no my zajmujemy się kompleksowo, czyli jakby te rozwiązania, które sprzedajemy, wykorzystujemy, też wdrażamy. Mamy przygotowany zespół inżynierów, którzy są jakby odpowiednio oddelegowani do wykonywania prac związanych z poszczególnymi rozwiązaniami, którzy mają jakieś unikatowe kompetencje w tym zakresie. Nasza firma znajduje się w Gliwicach. Zapraszamy też wszystkich na szkolenia z obsługi tych narzędzi. Oczywiście w niektórych aspektach wykonujemy usługi projektowe. No jest to też związane właśnie między innymi z tym, że brakuje rąk do pracy. I bardzo chętnie też Was zapraszamy. Jeżeli te tematy byłyby dla Was interesujące, to my też chętnie podejmujemy współpracę właśnie w zakresie praktyk.
Wiele osób, które na dzień dzisiejszy pracuje w naszym zespole, no przyszło na praktyki, już zostały w naszej firmie. Niektóre były, odeszły, założyły swoje firmy, które prowadzą z sukcesem, więc gdyby ta sprawa była dla Państwa interesująca, to gorąco zapraszam. Firma KS Industry Solutions, miejscowość Gliwice, proszę wpisać w internecie, jeżeli Was będzie to interesowało i proszę się zgłosić, bardzo chętnie odpowiemy na jakieś dodatkowe pytania. Z mojej strony to tyle, bardzo dziękuję, życzę udanego weekendu. Dziękujemy bardzo. I teraz czas na naszego ostatniego gościa, pana Sławomira Krzewińskiego z firmy Jantar. Dzień dobry. 15, piątek, a Państwo jeszcze są, miło mi. Dziękuję bardzo. Ostatnia prezentacja. Temat prezentacji taki dość, no nie wiem, ciekawy, nieciekawy. Zobaczymy, jak to się okaże. Czy technologia RFID zastąpi kody kreskowe? Kody kreskowe, ktoś w ogóle powie, no tak, stara technologia. Ja powiem więcej, nie chodzi mi tylko o kody kreskowe, ale też o to, co generalnie możemy zidentyfikować za pomocą obrazu. Czyli tam wchodzą również wszelkiego rodzaju kody, nazwijmy to odczytywane optycznie. Kody data matrix, czyli na przykład QR-kody, które się bardzo mocno rozpowszechniły i wszelkiego rodzaju inne elementy, które mogą nam posłużyć do automatyzacji odczytu, a co za tym idzie odebrania jakichś danych, a jak już mamy dane, to mamy władzę. Tak jak ktoś powiedział, kto ma statystykę, ten ma władzę, kto ma dane, ten ma władzę dzisiaj właściwie w dobie informatyki i inżynierii nowoczesnej. Po co kody kreskowe, po co identyfikacja, po co gdzieś tam RFID? Wiele rzeczy, wczoraj nawet, kiedy byłem u jednego z potencjalnych klientów, zobaczyłem, że świetnie oznacza swoje komponenty, ale oznacza je etykietami, gdzie jest rząd cyferek. No bardzo fajnie. Siedzi później człowiek, który odczytuje te cyferki, wpisuje do systemu, dzięki temu wiedzą, którą płytkę zamontowali do którego komponentu. Łatwo się pomylić. Nie można zautomatyzować, no bo oczywiście są algorytmy, które rozpoznają, przeczytają tam nam to, chociażby tablice rejestracyjne dzisiaj w różnego rodzaju systemach, czy to otwierających jakieś bramy, czy też to w jakichś innych systemach. Natomiast jeżeli ktoś na przykład wgłębiał się w taki system choćby odczytu tablic rejestracyjnych, to wie, że tam nie wszystkie litery są dozwolone, bo na przykład B za bardzo przypomina 8, albo 8 przypomina B, albo litera D przypomina 0. W związku z tym pewne litery zostały od razu wyeliminowane, bo jest kłopot z identyfikacją, tak? W którymś momencie wprowadzono kody kreskowe, no i to był początek albo też jeden z pierwszych elementów, dzięki którym można było powiedzieć, że możemy zaprząc komputer, elektronikę, informatykę, systemy automatyczne do tego, żeby nam te dane zebrały. Jak dane zbierzemy, to dalej możemy już w zasadzie wszystko. Prezentację można prosić, bo cały czas nie to. O, już jest. Czy technologia zastąpi kody kreskowe? Takie pytanie. Kim jesteśmy my jako Jantar? Jesteśmy integratorem rozwiązań IT dla biznesu. Działamy ponad 30 lat na rynku, zatrudniamy około 100 pracowników, więc firma, myślę, dość spora. Nasze motto to technologia korzyści. Technologia korzyści dla klienta. Dlatego szukamy tego, co możemy usprawnić, żeby było korzystniej dla tego, kto do nas przychodzi. Mamy własny dział oprogramowania, tworzymy J-Software, tworzymy oprogramowanie, no bo to jest tak, że jest kawałek sprzętu, jest kawałek hardware'u, no ale potem trzeba te dane zebrać, on nam te dane zbierze, ale trzeba te dane w jakiś sposób interpretować, przetworzyć. No i mamy dość długie, kilkunastoletnie doświadczenie w projektach automatycznej identyfikacji i oparciu o kody, właśnie kody kreskowe, kody data matrix różnego rodzaju oraz RFID. Mamy wdrożonych ponad 30 projektów RFID, takich większych. Ostatnio przybywa tych projektów, gdzieś zaczyna ta technologia coraz bardziej być popularną. W czerwcu tego roku otworzyliśmy w laboratorium J-Wave. J-Wave to w ogóle taka nasza nowa marka. ATH jest partnerem naszym w tym zakresie. Może niektóre osoby z Państwa były na otwarciu, miały okazję zwiedzić. Miejsce, gdzie gromadzimy technologię, gdzie tego wszystkiego można dotknąć. Prowadząc tam różnego rodzaju szkolenia, prezentacje,
Robimy to oczywiście w PowerPoincie jak każdy, ale w którymś momencie mówimy przy którymś slajdzie, że teraz wstajemy, idziemy, zobaczymy jak to działa, wracamy, idziemy dalej. To już nie jest tylko czysta prezentacja, ale również możliwość dotknięcia technologii, dotknięcia systemów. No i przejdźmy dalej w rodzaje kodów kreskowych. Jak widać, to bardzo malutka próbka takich kodów. Najbardziej rozpowszechniony z nich to ten, EAN13. EAN13, którym właściwie spotykamy się wszędzie, w każdym sklepie. Wszystkie towary, wszystko jest oznakowane EAN-em 13. Tam mamy 12 cyferek plus 13 cyferkę kontrolną i to właściwie tyle. Kiedy skanujemy w sklepie, czy sprzedawca, czy sami w kasie samoobsługowej skanujemy taki numer, taki kod, to co? No właściwie zostaje 12 cyfr wczytanych do systemu, czy właściwie 13, no bo ta jedna, żeby zweryfikować, czy dane wczytały się prawidłowo i zapytanie wędruje do bazy danych, a z powrotem do kasy wraca. Butelka pół litra wody niegazowanej, wysoko zmineralizowanej za 2,50 w butelce zwrotnej, tak? Ta wszystka informacja jest zapisana w bazie danych. Tu mamy tylko indeks. A co nam dał kod kreskowy? A to, że nie musieliśmy przepisywać 1, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 7, choć czasem zdarza się, tak, że kod nie jest odczytany, no i wtedy zaczynamy wklepywać. Ale ile łatwiej, ile szybciej kasy samoobsługowe mogły dzięki temu powstać. Ale ja podałem jeden tylko przykład, podałem handel. Cała masa innych kodów wymyślonych, na przykład taki trochę może dziwny, wymyślony na potrzeby poczty szwajcarskiej. Ten kod, to są kody tak zwane dwuwymiarowe, ten kod nazywa się Azteka, a ten kod nazywa się QR kod, znany bardzo dobrze. Ostatnio sobie zdałem sprawę, że mniej więcej 11 lat temu, pracując w innej firmie, wdrażaliśmy nową stronę internetową i na zasadzie takiego wow, zrobimy, domyśliliśmy kod kreskowy, nie kod kreskowy, kod QR, wygenerowaliśmy z danymi firmy. Zeskanuj, będziesz miał w telefonie kontakt do nas. Jaka była reakcja? Raptem 11 lat temu. Przyszło do nas parę osób, mówią, no fajna strona, tylko jakieś krzaczki wam wyszły z boku, nie wiadomo co to jest. Chyba informatycy źle oprogramowali. A dzisiaj kod QR? Oglądamy telewizję, nagle zeskanuj QR-a, dostaniesz wiadomości, dostaniesz link do strony, informacje jakieś. 11 lat. Jak szybko to wszystko idzie. A to na pewno znane osobom, albo powinno być znane osobom, które posiadają samochód. To jest specjalny kod kreskowy, standard opracowany na potrzeby numeru WIN. Żeby można było automatycznie identyfikować. No po co wpisywać taki długi numer, łatwo się pomylić, oddając auto na przykład do serwisu. Jak można zeskanować, a żeby nie było problemu, że dane się nie zmieszczą, no to wymyślono taki kod i mamy fajnie. No i dobrze, tylko właśnie kod musimy widzieć, kod musi być czytelny, najlepiej widać w handlu, czasem jest nieczytelny, przepisujemy rzędy cyferek, a jak cyferek nie ma, to co? No nie zidentyfikujemy, tak? Telefon, no mam taką wodę, wygląda chyba na niegazowaną, no ile ma, no nie wiem, chyba litr. Ile ona może kosztować, tak? Do helpdesku gdzieś tam w sklepie, w markecie. No i nagle okazuje się, że no nie wiadomo, no nie da się kupić towaru, bo nie jest identyfikowalny. Co to jest RFID? RFID jest technologią umożliwiającą identyfikację z wykorzystaniem fal radiowych. Czyli krótko mówiąc, wysyłamy wiązkę energii, fale radiowe, a odbiera to odpowiednie urządzenie, znacznik, tak zwany tag. I ten tag odsyła nam informację z indeksem, z jakimiś danymi. Te dane, co to mogą być za dane? No na przykład taki indeks, który wcześniej mieliśmy zapisany w kodzie kreskowym. Co my dalej z tymi danymi zrobimy? Czy odpytamy bazę danych, co to jest i na końcu okaże się, że to jest ta butelka wody mineralnej, którą wcześniej oznaczaliśmy kodem kreskowym? To jest już inna sprawa, tak? Czy też użyjemy tych danych do innego celu? Jaka jest przewaga RFID? To jest taki nasz ulubiony slajd, kiedy robimy czasem prezentację z firmy dla osób. Wędkarz kontra rybak. Kod kreskowy skanujemy zwykle jeden. Zeskanowaliśmy, już możemy następny, tak? To tak jak na ten wędkarz. Złapał rybkę, wyciągnie, odczepi, założy przynętę, zarzuci, złapie kolejną, wyciągnie i tak dalej. Oczywiście są teraz rozwiązania, które umożliwiają odczyt wielu kodów naraz. Nowe skanery to właściwie już nie są takie lasery, tylko są de facto, można powiedzieć, aparaty fotograficzne, kamery, które analizują obraz, odczytują kilka kodów, ale to dalej są małe ilości, no 3-4 kody, może 5, w zasadzie nie więcej. I najlepiej, żeby każdy z kodów był w tym innym standardzie, bo wtedy nam się to wszystko nie pomiesza. A co mamy z RFID? A mamy tak jak ten rybak. To już nie wędkarz, ale rybak, tak? Zarzucamy sieć
i wyciągamy wszystko, co było w zasięgu sieci. Podobnie przy RFID. Używamy terminala, klikamy, wszystko, co było w zasięgu fal radiowych, wszystko nam odpowiada. W tej sieci czasami łapiemy płotki, ale złapiemy okonia albo jakiegoś szczupaka. No czasem to jest dobrze, czasem to jest źle. To samo w RFID. Odpytujemy, skanujemy, dostajemy informacje, których spodziewaliśmy i całą masę informacji, których nie spodziewaliśmy się albo która jest dla nas nieprzydatna. Jest taka jedna sieć handlowa sklepów z artykułami sportowymi, głównie z niebieskim logo, która wprowadziła RFID do sprzedaży. Tak? Tam mamy takie, kupujemy sobie coś, wrzucamy do takiego koszyka i już nie musimy niczego skanować. Bardzo fajnie zidentyfikowano. No tak. I teraz wyobraźmy sobie, że jestem fanem tej sieci, ubieram się w tej sieci, przychodzę od początku do końca w takich ciuchach oznakowanych właśnie RFID, tak? I mam zidentyfikować ten telewizor, który sobie jest oznakowany. Tak? Gwarantuję, że odczytam taga z tego telewizora i wszystkie tagi, w które jestem ubrany. No właśnie, całą masę śmieci przy okazji. No i teraz co? No i teraz jest software, bo tu skończył się hardware, odczytaliśmy dane. Teraz jest oprogramowanie, inteligencja mniej lub bardziej sztuczna, która w efekcie spowoduje, że może spodziewamy się pewnego rodzaju danych, bo ten telewizor jest sprowadzony na ewidencję i wiemy, jaki jest prefiks na przykład, bo to jest nasze wyposażenie, tak? I wszystko inne odrzucimy, odfiltrujemy. Tak samo odbywa się to przy kodach kreskowych. Czasami widać w sklepie, że kupujemy, nie wiem, zgrzewkę tej wody mineralnej, jak już tak cały czas z tą wodą, albo kupujemy pojedynczą butelkę. Tak kupujemy zgrzewkę i nagle osoba przy kasie mówi, nie, trzeba jedną butelkę rozpakować, zgrzewkę, rozerwać folię, zeskanować jedną butelkę i wpisać razy 6. A czemu? No bo kod kreskowy, który jest nadrukowany na całej zgrzewce, jest nieidentyfikowalny. Dlatego, że albo go nie ma w bazie, albo po prostu celowo jest tak zrobione, żeby nie był odczytywalny. No to jest odrzucenie tego, nazwijmy to śmiecia, tak? Tego okonia, którego złapaliśmy w tej naszej sieci, jeśli tak to przyjąć takie porównanie. Jakie są korzyści? Możemy odczytać naraz wiele produktów, tak jak z tą siecią. Normalną sprawą jest to, że mając znaczniki, gdybyśmy te wszystkie krzesła mieli na przykład oznakowane znacznikami RFID, tutaj tych krzeseł jest, nie wiem, cała masa, bardzo dużo, to odczyt, powiedzmy, tych krzeseł, które byłyby w zasięgu, jakieś, nie wiem, 100 krzeseł, 50 krzeseł, zająłby mi kilka sekund. 2-3 sekundy, 5 sekund. Właściwie zająłby mi tyle, ile zajęłoby mi przejście z końca do końca albo obejście całej sali. Ja byłbym najwolniejszym elementem całego systemu, a nie technologia RFID. No, gdybyśmy mieli każde krzesło wyskanować kodem optycznym, no to trochę by to trwało dłużej. Nie trzeba mieć kontaktu wzrokowego z produktem. To jest ważne. Przychodzi do nas paczuszka, jesteśmy odbiorcą jakiegoś towaru, jest zapakowane. No i teraz, do nas czy nie do nas? No niby etykieta jest, zaadresowane, ale może ktoś się pomylił? Możemy zajrzeć do paczki bez jej otwierania. Sprawdzić, czy to jest to, co było do nas, tak? I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy na przykład, nie wiem, sklepem, nieważne, klientem. Zamówiliśmy paletę, na palecie jest 20 pudełek, w każdym pudełku jest jakiś tam artykuł, no i mamy to szczęście, że to wszystko jest oznakowane RFID na przykład, tak? Paleta jest pięknie ostreczowana, zapakowana w te różne zaciski, no i standardowo co robimy? No rozrywamy to wszystko, tak? Pozbywamy się tej folii, otwieramy pudełko. To nie jest to. Mając RFID, mając oznakowanie, możemy przed tym rozfoliowaniem już zeskanować, zobaczyć i powiedzieć, nie, to nie jest nasze, tak? Ja tego nie zamawiałem. Albo miało iść, owszem, do mnie, ale do innego oddziału. Nie muszę tego od nowa rozpakowywać, pakować, męczyć się. Po prostu zmieniam etykietę, robię reklamację i trafia tam, gdzie powinno trafić. Znowu za daleko przeskoczyło. Szybki pilot. Można zakodować więcej danych, przez co mogą być unikalne i nadają się do śledzenia produktów. W kodzie kreskowym, czy w kodzie data matrix, w kodzie QR, mamy raz zakodowane jedne dane. Jeżeli cokolwiek chcemy zmienić, to co? To musimy wydrukować nową etykietę. Zerwać starą, albo na tą starą nakleić nową i już mamy zaktualizowane. Przy RFID jest trochę inaczej, dlatego że tam jest chip, tam jest pamięć. Niektórzy przyrównują do takiego mikro pendrive'a, tak, którego można przeprogramować. Tam można wgrać nową zawartość. Technologia umożliwia, żebyśmy mniej więcej 100 000 razy przeprogramowali takiego chipa w środku. To jest zupełnie wystarczające na potrzeby używania tego do różnych celów. 100 000 przeprogramowań, nie 100 000 odczytów. Odczytywać możemy miliony razy.
Natomiast możemy tam zakodować troszkę. I teraz co? Informacją do zakodowania może być na przykład, jeśli mówilibyśmy o tym telewizorze, który wcześniej już oznakowałem, RFID, moglibyśmy na przykład wpisać tam datę gwarancji. Albo moglibyśmy na przykład, jeżeli wymagałby przeglądu, wpisać, że kto ostatnio i kiedy, o której godzinie, którego dnia zrobił przegląd tego telewizora, tak? I nie zmieniając niczego poza zawartością pamięci, przeprogramowując to. Łatwo zlokalizować produkt ze znacznikiem RFID. Każdy znacznik RFID ma swój unikalny w skali świata numer. W związku z tym ma kilka banków pamięci, właśnie w jednym z nich jest ten numer zakodowany. W związku z tym i z tym, że ja mogę rozmawiać bezprzewodowo z takim tagiem, z takim znacznikiem, nawet z odległości rzędu 15 metrów z mobilnego terminala, w związku z tym ja mogę wpisać w terminal, znajdź mi znacznik o takim i takim indeksie. I jak to potem wygląda? Jest taka zabawa ciepło-zimno. Tak? Biorę taki terminal i zaczynam sobie skanować i nagle dostaję sygnalizację, powiedzmy, optyczną, akustyczną, jakiś pasek siły sygnału i jestem w stanie zlokalizować bezbłędnie konkretną sztukę takiego taga, takiego znacznika, a co za tym idzie, to coś, do czego jest ten znacznik zamontowany, przytwierdzony, no i łatwo mi jest w tym momencie to zlokalizować. Nie da się tego zrobić z czytnikami, z elementami oznakowanymi kodami optycznymi. To znaczy da się, tylko muszę wtedy sczytywać, że w końcu trafię na ten właściwy, tak? Możliwość modyfikacji, właśnie uzupełnienia, przeprogramowania danych. Natomiast główne wady, mniejsza selektywność odczytu, bo ja mimo, że wyceluję tym moim czytnikiem w konkretne miejsce, to o ile w przypadku kodu optycznego mogę odczytać konkretny kod, o tyle w przypadku RFID odczytam wszystkie, powiedzmy, które będą, nie wiem, w tamtym miejscu. Ale jeżeli będą to te krzesła oznakowane, to ja odczytam czytnikiem ileś krzeseł stamtąd, tak? Natomiast nie jedno konkretne krzesło. No i niestety drożej. Większy koszt transponderów, dlatego że to jest, można powiedzieć, tradycyjna etykieta, taka jak używana do wydruków, ale jeszcze jest dodatkowo ten chip z antenką, który no niestety troszeczkę podraża. No i taki szybciutki przegląd, technologia RFID, na pewno każdy z was używa i nawet może nie wie o tym, że używa RFID. To są najstarsze, w zasadzie standard używany najczęściej jako karty wejściowe, pracujący na 125 kHz, zasięg kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów. Następnie HF, czyli 13,56 MHz i tu protokołem transmisji jest NFC, czyli to, czego używamy przy kartach bankomatowych, na przykład bankowych, tak? Natomiast NFC nie jest jakby standardem tego RFID, tylko standardem komunikacji, dlatego że w tym paśmie są technologie, które umożliwiają w innych protokołach przesył danych. Tu na tych tagach, na tych znacznikach możemy zawrzeć, i to jest ważne, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt kilobajtów danych. Kilobajtów. Dużo, mało, to nie są pendrive'y do przenoszenia danych, ale możemy zapisać no, dość dużo, jak na powiedzmy niektóre elementy, które chcielibyśmy znakować. Przeskoczę teraz, mikrofalowe, w tej chwili bardzo drogie i mało spotykane. Natomiast to, czym my najczęściej się zajmujemy i co najczęściej używamy i co właśnie można spotkać w tym sklepie z artykułami spożywczymi, sportowymi, którymi spotkałem wcześniej, o których mówiłem wcześniej, to są tagi pracujące w paśmie UHF. 868 MHz to jest Europa i jakaś tam część świata, i 915 MHz to jest Stany Zjednoczone, Japonia, no i też niektóre inne części świata. Zasięg takiego taga, odczyt to jest, tak jak mówiłem, mniej więcej gdzieś do 15 metrów. Czasami zależy nam, żeby było krótko, czasami zależy, żeby było długo. Ilość zapisywanych danych. Są dwa takie standardowe banki pamięci do zapisu. Jeden jest zawsze, drugi jest przeważnie, ale nie zawsze. Ten główny EPC ma 96 albo 128 bitów. Bitów, nie bajtów. Ktoś powie, o jak malutko. No nie wiem, mało, dużo. Jeżeli chcemy zapisać dane z tabeli ASCII, to bardzo mało, bo dzielimy te 96 bitów na 8, tak? Ale jeżeli chcemy zapisać same cyfry, to wystarczą 4 bity. Od 0 do 9, tak? Nawet jeszcze możemy szesnastkowo to jeszcze A, B, C, D, E, F zapisać i nagle okazuje się, że te 96 dzielimy przez 4. Mamy 2 razy więcej znaków do zapisania. A może chcemy zapisywać tylko litery z kodów ASCII, tylko litery, to potrzebujemy 6 bitów. A może tylko małe albo tylko duże litery, to wystarczy nam 5 bitów na każdy znak.
To mamy mało tej pamięci czy dużo? No właśnie, to wszystko zależy. Poza tym pamiętajmy jedno, tak jak z tym kodem kreskowym i z tą butelką wody mineralnej, o której mówiłem, my musimy zidentyfikować produkt, a o resztę zapytamy bazy danych. Poza tym, znowu, mało danych? No dobra, ale mało danych możemy szybko odczytać. A jak będzie dużo danych, to musimy długo czytać. Tak? W związku z tym wyobraźmy sobie, że mamy wagon kolejowy, podpięty pod lokomotywę, jadący centralną magistralą kolejową na odcinku, gdzie można rozwinąć 200 km na godzinę. I teraz pytanie, zupełnie abstrahuję od rzeczywistych warunków, tak? Jeżeli mielibyśmy tu do odczytania te 96 bitów, to być może na odczyt wystarczy nam 1/100 sekundy i odczytamy z tego wagonu ten indeks, a resztę sprawdzimy sobie w bazie danych. A gdybyśmy tu mieli taga, który miałby kilobajt danych, to na odczyt potrzebowalibyśmy, nie wiem, sekundę albo dwie. No i co? I wagon już dawno przejechał paręnaście czy paręset metrów dalej, wyjechał z naszej strefy odczytu i nic nie odczytaliśmy. Więc nie zawsze dążenie do dużej ilości danych zapisanych jest słuszną drogą. Komponenty RFID, tagi w postaci etykiet, w postaci takich różnego rodzaju na przykład śrubek wkręcanych, jakichś takich znaczników, tak zwanych hard tagi. To jest wszystko to samo, tylko jest albo w postaci naklejki naklejanej, albo w postaci kawałka plastiku, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Terminale mobilne, różnego rodzaju, no bo chodzimy po magazynie i musimy gdzieś coś sczytywać, szukać, znajdować. Przykładowa bramka, czyli jakieś była konstrukcja, która zabezpieczała nam pewnie przed uderzeniem, może jakimś wózkiem widłowym, zabezpieczała sprzęt. Doczepiamy tutaj antenkę, kontroler, podpinamy zasilanie, sieć logiczną i wyciągamy te dane z systemu. Wózek oznakowujemy na przykład tagiem, do tego oznakowujemy paletę i każde przejechanie wózka widłowego z paletą koło takiej bramki powoduje, że mamy odczytane. Nie musimy wózka zatrzymywać, nie musimy celować dokładnie w kod kreskowy, jak do tej pory, po prostu zostaje odczytany. No i taki istotny element, drukarka, która oprócz tego, że może wydrukować na etykiecie dotychczasowy opis w postaci kodu, numerka, opisu czytelnego dla człowieka, to potrafi jeszcze zaprogramować znacznik RFID, bo co ważne, na takiej etykiecie możemy drukować dalej wszystkie oznaczenia. Te systemy można jak najbardziej mieszać, a nawet należy mieszać, żeby mieć dobre odczyty. No i metody odczytu, a no właśnie, terminal. Tu jest takie na przykład poszukiwanie w sklepach w zasadzie odzieżowych, coraz częściej stosowane. Gdzieś klient coś odwiesił na wieszaku, no trzeba znaleźć. No to terminal, artykuł i szukamy ciepło, zimno po sklepie. Okazuje się, że został w przymierzalni. Odbiór na przykład właśnie pudełek, to co wspominałem, sprawdzamy przed otwarciem, czy rzeczywiście w pudełku jest to, co powinno być. Oczywiście, jak jest oznakowane tagami RFID. Tutaj brameczka w postaci jednego słupka, drugiego słupka z antenami, paleciak, pudełka oznaczone RFID. W momencie załadunku, chcąc nie chcąc, przejeżdżamy przez taką bramkę, zeskanowane, wiemy, czy to jest to, co mieliśmy załadować na daną ciężarówkę. Przy okazji taka inwentaryzacja. I dwie powiedzmy taśmy, jakieś rolotoki, taśma, po której przesuwają się artykuły i dwa zupełnie różne zastosowania. Tutaj obwieszony, można powiedzieć, system antenami i pudełka sobie wędrują, więc nieważne jest, które pudełko sczytamy, ważne, żebyśmy każde pudełko którąś anteną zauważyli i odczytali wszystko. A tutaj z kolei specjalny tunel, kanał zrobiony taki metalowy. Dlaczego? Dlatego, że fale nie przechodzą, elektromagnetyczne nie przechodzą przez metal. W związku z tym sczytamy tylko to, co znajdzie się nam w tym zasięgu tej klatki, powiedzmy, tej komory. No i co jeszcze jedno ciekawe, możemy na przykład oznaczać, skanować całe ciężarówki, jeżeli tylko palety czy pojemniki transportowe są oznakowane etykietami RFID. Gdzie wdrażamy? Kontrolujemy bieżące stany zasobów, bo możemy automatyzować właśnie, wstawiając bramki na wejściu, wyjściu magazynu, automatyzując procesy, bo po takim rolotoku może sobie wędrować jakiś artykuł, my wiemy, gdzie on jest, w którym momencie i co się z nim dzieje. W kontroli łańcucha dostaw, no bo chociażby przyjęcie dostawy, tak? Możemy to przyjęcie zweryfikować na etapie takim, że sprawdzimy, czy jest ta kompletacja, czy to jest rzeczywiście to, co powinno do nas dotrzeć. No i podnoszenie jakości produktu, to też jak najbardziej, może nie wprost samo RFID, ale na przykład możemy sprawdzić, czy wszystkie elementy, jakieś komponenty zostały zamontowane do danego produktu. No i właśnie tutaj taki przykład właśnie w handlu, troszeczkę już polecę, bo jest piątek po 15.
możemy odczytywać te właśnie tymi terminalami. Poszukiwanie właśnie, to jest taki słupek, na przykład znaleziony produkt 100%, wychylenie jakby słupka. Jeżeli bylibyśmy dalej, to w tym momencie ten słupek tam procentowo pokazuje odległość od produktu. Automatyczne przyjęcie dostawy, no bo przechodzimy, o proszę bardzo, kurier przenosi pudełko przy bramce RFID, a na ekranie mamy od razu zeskanowane artykuły. Muzea. Eksponaty, które nie zawsze trzeba zdejmować ze ściany, nie zawsze trzeba podnosić. Można je oznaczyć, bo one też mają swoje numerki inwentarzowe i też trzeba inwentaryzację zrobić co jakiś czas. Po co zdejmować ze ściany, ryzykować, że upadnie, zniszczy się, jak możemy podejść i zeskanować, mimo że etykieta jest przyklejona na przykład z tyłu, tak? Jakieś oznakowywanie właśnie elementów, oznakowywanie narzędzi. Firma zwróciła się do nas, ponieważ sporo narzędzi jej ginie, bo też pracownicy są pracownikami sezonowymi, najmowanymi przez inne firmy, są własnymi pracownikami, no i sprzęt, zwłaszcza ten cenniejszy, potrafi zaginąć, więc do środka, zwłaszcza tych plastikowych elementów, jakichś wkrętarek, śrubokrętów, czy różnych innych elementów, śrubokrętów jakichś takich elektrycznych na przykład, zamontowany jest tak i w tym momencie wiadomo, że nie dość, że narzędziownia ma łatwiej, bo mogła wyrzucić zeszyt, za którym zapisywała, że pan Jeksiński to zabrał dzisiaj jedną młotowiertarkę i powinien ją oddać, to możemy to zautomatyzować, jak już mamy takiego taga, wpisać do systemu, a jednocześnie możemy postawić na wyjściu z zakładu na przykład bramki i przy okazji wiedzieć, czy ta młotowiertarka to czasem gdzieś w torbie zamiast śniadania nie jest wynoszona na przykład, nie? To jest życie. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Opakowania, w których towar trafia gdzieś w świat do, nie wiem, sieci sklepów. Tutaj jest wykorzystana do tego celu owijarka, bo wszystko jest streczowane. Są dwie antenki RFID, każdy pojemnik ma swoje oznakowanie RFID. Co jest w pojemniku, to załatwia nam zupełnie inny system, natomiast my musimy zweryfikować, czy na tej palecie cały towar jest przeznaczony, powiedzmy, wieziemy, nie wiem, z Bielska do sklepu do Katowic, czy wszystkie te kuwety powinny trafić do Katowic, czy czasem nie za jedna jakaś niechcący nie znalazła się taka, która powinna powędrować, nie wiem, do Szczecina. Tak? Bo po zawiezieniu do Katowic trzeba będzie ją z powrotem przywieźć, a potem wysłać tam i się okaże, że klient czekał na towar i dostanie ten towar, zamówił go, miało być jutro, a dostanie go za 3 dni i jest potem niezadowolony. No i tu właśnie taki przykład, co wspominałem a propos ciężarówki, skanowania, towar wyjeżdża od klienta na takich niebieskich specjalnych koszach, powiedzmy transportowych. No i wszystko pięknie, fajnie, towaru bez takiego kosza nie da się z fabryki wyprowadzić, wywieźć, powiedzmy pojechał na drugi koniec Polski, wraca w piątek, może nie po 15, ale po 23, tak? Wjeżdża na zakład, kto jest na zakładzie? Portier. Otwiera szlaban, wjechał, zostawił samochód, ma teraz 3 dni przerwy, tak? W pracy pojawi się w środę, my w poniedziałek chcemy wysłać towar, ale nie mamy opakowań. Czemu? Bo nie wiemy, że na tej naczepie leżą opakowania, cały komplet. I moglibyśmy już spokojnie 2 transporty zrobić z tego. Gdybyśmy te opakowania mieli, i tak właśnie było to robione, oznakowane RFID, to pan portier otwierając bramę, wpuszcza ciężarówkę, jeżeli gdzieś tam na wjeździe umiejscowimy bramę RFID, tu właśnie taką bramę prowizorycznie budowaliśmy po to, żeby mogła ciężarówka przejechać, no bo trzeba było zrobić testy tego systemu. Skanujemy, wiemy, jak jeszcze mamy oznakowaną ciężarówkę albo w jakiś sposób odczytaliśmy, nie wiem, numer rejestracyjny, to mamy w systemie odpisane, tak? Ciężarówka, numer rejestracyjny SB ileś tam, tyle i tyle, może nawet jako oznakowane jakimś dodatkowym naszym numerkiem, zawiera 15 pojemników transportowych, typ taki a taki. Tak? Wystarczy w poniedziałek pójść, otworzyć plandekę, wyjąć pojemniki, zapakować, wysłać towar, a kierowca spokojnie w środę może przyjść, naczepę będzie miał przynajmniej pustą. Przemysł, motoryzacja, automotive, gdyby ktoś tak fajnie powiedział i to tylko króciutko, gdyby dzisiaj był taki magiczny wyłącznik i ktoś powiedział pstryk, wyłączam technologię RFID, to produkcja samochodów na całym świecie staje. I to tyle. Co ciekawego, ostatnio skończyliśmy taki projekt, digitalizacja linii produkcyjnej, beton polimerowy, to jest mieszanka, najogólniej mówiąc, żywic i piasku, w bardzo dużym skrócie. Oznakowywanie elementów. Elementy będą zakopywane w ziemi, a jak coś się będzie złego działo, bo tam od czasu do czasu jakiś taki robot inspekcyjny będzie sobie wędrował, taki wózeczek z kamerkami różne, tak? I teraz jak zacznie coś przeciekać na przykład, to skąd wiedzieć, który to element, może od którego producenta? No etykietę można przyczepić, ale gdzie? Od zewnątrz? To trzeba to wykopać. Od wewnątrz? Ścieki są takie, że zmyją.
Namalować? Farba odpadnie, wyblaknie. No to zalewamy do środka etykietę RFID, odczytamy, poszli dalej, bo produkcja jest generalnie na zagranicę i w tej chwili tam gdzieś ćwiczą taki projekt, że ponieważ każdy z tych elementów, z tych rur jest oznakowany, co jeszcze wymyślili, żeby na projekcie geodeta oznaczał, że ta sztuka rury jest w tym miejscu, a następna sztuka rury jest w tym miejscu i tak dalej. Jak wpuścimy takiego robota i znajdziemy, że informację, że taka rura jest uszkodzona, to sięgniemy do dokumentacji i powiemy, o tu trzeba kopać. Nie tu trzeba kopać, tylko tu trzeba kopać, tak? Żeby dostać się do tej rury. Kontrola jakości, właśnie to jest to, co mówiłem, na przykład kontrola u jednego z naszych klientów, czy wszystkie elementy na układzie zabezpieczające układ gorący, układ wydechowy są zamontowane. No, coś tam się zdarzyło niedobrego, więc zatrudnili kolejną osobę, już teraz 2 osoby sprawdzają, ale może by tak jeszcze jakaś technologia. No okazuje się, że jak najbardziej można okleić wszystkie elementy RFID tagami, przejechać przez taką bramkę specjalną, policzyć, jak wszystkie elementy się zgadzają, to fajnie, a jak się nie zgadza, to mamy 2 ludzi, którzy i tak wcześniej sprawdzali. Tak więc niech jeszcze raz oni zerkną, bo może tak po prostu jest uszkodzony, a może uszkodził się gdzieś przy naklejaniu. No to jest tylko technologia, to jest masówka, więc może się tak zdarzyć, ale mamy jeszcze jeden element, który zawsze sprawdzi i zupełnie niestandardowe zastosowanie. Oznakujemy zwierzaki. A po co? A po to, że chcemy wiedzieć, czy zwierzak jest na przykład zdrowy, tak? Albo chcemy wiedzieć, ile wypija, albo ile zjada, albo ile przyrasta, bo jak nie przyrasta, to może jest chory. A jak jest chory, a że je się trzyma w stadzie, to może całe stado trzeba wybić, zutylizować. A kto zapłaci za tę utylizację? A kto zrekompensuje straty? A wystarczyło tylko zdiagnozować, że ta jedna sztuka spada z wagi zamiast rosnąć. A może nie taką paszę dajemy, nie smakuje i dlatego nie rosną. To takie projekty, które robimy wspólnie z SGGW. No i właśnie, czy RFID zastąpi kody kreskowe? Myślę, że nie. Myślę, że nie, natomiast świetnie uzupełni. Nie zastąpi, bo jest za drogie. Gdybyśmy mieli taką wodę za, nie wiem, za złoty 50 oznakowywać tagiem RFID, każdą indywidualnie, to pewnie kosztowałaby nie złoty 50, tylko 2,50. A może 2 złote, nie wiem. To pewnie nie jest warte. Ale gdybyśmy mieli na przykład inwentaryzować co 2 dni wszystkie te krzesła albo wszystkie krzesła na uczelni, no to myślę, że trzeba by było parę osób zatrudnić tylko po to, żeby chodziły i codziennie spisywały. No bo na przykład takie mamy wymagania, tak? Natomiast przy RFID, gdybyśmy jeszcze postawili parę bramek w różnych miejscach, to nie tylko, że pewnie inwentaryzacja byłaby dużo szybsza, to jeszcze moglibyśmy wiedzieć, że dane krzesło wyszło z jednej sali i trafiło do innej, tak? Albo przeszło gdzieś po tym korytarzu, bo zostało zeskanowane. To ja tyle. Dziękuję pięknie za cierpliwość. Dziękujemy bardzo. A za momencik przejdziemy do tej chyba najbardziej interesującej wszystkich części, czyli wręczenie nagród z sesji posterowej, a także będą wyniki losowania naszej loterii. Razem ze mną dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Prosiłbym o krótkie podsumowanie naszej konferencji i przejdziemy do nagród. Szanowni Państwo, 12. Konferencja Inżynierów XXI wieku powoli przechodzi do historii, ale jeszcze przed nami ten, można powiedzieć, najbardziej nie tyle ekscytujący moment, ale wyczekiwany przez, przypuszczam, większość osób i uczestników głównie. Nagrodzimy, proszę Państwa, najlepsze prace.
pracowały 2 komisje, które oceniały, przepraszam, 3 komisje, które oceniały te prace w 4 kategoriach, plus jeszcze dodatkowa była kategoria w zakresie szkół średnich. Więc to jest to, co związane jest bezpośrednio z publikacjami. No i jeszcze, proszę Państwa, będzie losowanie nagrody wśród wszystkich uczestników konferencji. Ale to już jest sprawa losowa, to już nie jest sprawa związana z komisją, więc to, proszę Państwa, zostawimy sobie na sam koniec. Mam nadzieję, proszę Państwa, że ta konferencja może być zapisana do konferencji udanych. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, które były tutaj na tej konferencji, z przedstawicielami firm. Wszyscy byli zadowoleni. Przede wszystkim cieszyli się z dużej frekwencji. Mam nadzieję, że ta kolejna konferencja, która się odbędzie, na zakończenie oczywiście Państwa osobiście zaproszę na tą następną konferencję, 13. Miejmy nadzieję, że ta 13 nie będzie pechowa dla nas, ale na razie mamy tu i teraz, czyli jeszcze jest konferencja 12, jeszcze ona trwa. Ja, jak powiedziałem, mam nadzieję, że Państwo skorzystaliście z tego czasu, że te informacje, które zostały Wam przekazane przez osoby, które miały tu prelekcje, głównie przedstawicieli firm, pokazały Wam to, co obecnie w tych firmach jest wykonywane. Czyli tak naprawdę Państwo wiecie, jak wygląda taka teraźniejszość, jeżeli chodzi o pracę inżyniera. Teraz może przejdziemy już do tej przyjemnej kwestii, czyli wyróżnień i nagród dla najlepszych prac zgłoszonych na naszą konferencję. Oczywiście, proszę Państwa, te wyróżnienia i nagrody, jak już powiedziałem wcześniej, zostały przyznane przez komisję. Te komisje pracowały przez około 2 godziny, rozmawiały z autorami tych publikacji. No i oprócz takiej wartości merytorycznej również brały pod uwagę to, w jaki sposób autor prezentował tą pracę i jak był przygotowany na ewentualne pytania. Więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych wątpliwości co do obiektywności tych naszych komisji. Proszę Państwa, pierwsze wyróżnienie, pan Tomasz Jodłowiec, artykuł Numerical Analysis of Strength on the Layer Composite Beam Under 3-Point Bending. Proszę jest na ściance, każdy będzie miał zdjęcie. Gratuluję. Proszę bardzo. Pamiątkowe zdjęcie. Proszę bardzo. Brawa dla pana Tomasza. Kolejne wyróżnienie, pan Patryk Serafin, Experimental and Numerical Study of Delamination in Layered Composite with the Measurement of Displacement and Shape of the Crack Front. Panie Patryku, gratuluję. Zapraszamy tu do zdjęcia. Brawa dla pana Patryka. Kolejne wyróżnienie, pan Michał Krzyszteczko. Distribution of the electromagnetic field after passage through solid comparative analysis. Rozumiem, że pani opiekun odbierze tutaj. Zapraszamy panią. Zapraszamy panią. Gratulacje. Rozumiem, przekaże pani panu Michałowi. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję.
Dobrze, proszę Państwa, następne wyróżnienie, pan Mateusz Śliwka, Selected Methods of Determining of the Layout Capacity of the Press Fit Join. Panie Mateuszu, gratulacje. Pan Władimir Stęslak i pan Mirosław Cizar. Inclusion Stability Controller for Spot Microrobot based of Artificial Neural Networks. Gratulacje. Rozumiem, że odbierze pan za kolegę też, tak? Gratuluję. Jeszcze. Trzech autorów, pani Sylwia Malakowa, pan Matej Urbański i pan Samuel Siwak. Structural solution of the shape of spur gear well bodies of larger dimension. Nie ma tych osób, tak? I proszę Państwa, ostatnie wyróżnienie z tej kategorii, pan Mikołaj Grygiel, shortest part of Eulerian cycle in Grabs software and some historical remarks. A możemy wyróżnienia z drugiej kategorii jeszcze dać, bo tak mam ułożone, dobra? Mhm. Gratulacje Pani Mikołaj. Proszę Państwa, teraz kolejna grupa wyróżnień. Zrobimy to w ten sposób, że pierwsze będą wyróżnienia z wszystkich kategorii, następnie będą te pierwsze nagrody, a na samym końcu będzie losowanie. Wyróżnienie dla pana Damiana Kolnego za artykuł Modeling and Simulation of Cutting Chipboard Sheets Process in the ARENA Program. Gratuluję Pani Damianie. Załącznik. Gratuluję. I pani Kolejne wyróżnienie, tu akurat sprawa będzie uproszczona, bo pan Damian ma dodatkowe wyróżnienie tutaj za kolejny artykuł, więc nie będziemy musieli oczekiwać, zanim tutaj przejdzie do nas. Artykuł Transformation of the Industrial Revolution Idea in the Industry 4.0 Context. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Gratulacje. Dziękuję bardzo. Załącznik. Dziękuję. Dzięki. A może... Nie. Następne wyróżnienie pani Katarzyna Radwan, artykuł Application of Target Costing at the Production Stage. Gratuluję pani Katarzyno. Proszę bardzo. Kolejne wyróżnienie pan Milan Saga i pan Władimir Tlach, artykuł Reduction Risk of Machinery Construction. Gratulacje. Nie wiem, czy pan Milan, czy... Milan. Panie Milanie, gratulacje. Proszę bardzo. Kolejne wyróżnienie dwóch autorów, pan Martin Bohusik i Władimir Wulej, artykuł Application of Computer Vision in the Safety Field. Gratuluję. Dziękuję. Proszę państwa, teraz będzie kolejna kategoria. Jak zauważyliście, wszyscy laureaci są porozrzucani w różnych miejscach sali, więc to świadczy o tym, że nie było to reżyserowane, nie ustawiliśmy ich w pierwszych rzędach i nie przychodzą sobie tutaj bezpośrednio spod sceny, tylko z różnych miejsc sali tutaj do nas docierają, więc czasami troszkę to trwa. Okej. Dobrze, proszę państwa, przechodzimy teraz do takiego głównego punktu, czyli najlepsze artykuły z poszczególnych kategorii. Pierwsze miejsce dla pana Damiana Pytki, Omnidirectional Well-led Mobile Robot Platform. Gratuluję, panie Damianie. Gratuluję. Kolejna, pierwsza nagroda pani Lucja Żulowa i pan Józef Krajnak.
artykuł The Effect of Compressor Cylinder Deactivation of the Noises of the Mechanical Drive with a Pneumatic Flexible Coupling. Nie ma laureatów? Rozumiem, że to nie jest tutaj ten pan, który przemieszcza się. Dobrze. Dobrze. Okay. Czyli nikogo nie ma. Kolejna pierwsza nagroda. Tutaj jest 4 autorów. Pan Emil Kielar, pan Krzysztof Janota, pani Natalia Pierkiel i pani Julia Zielińska. Są te osoby na sali? Są, okej. Proszę Państwa, nagroda za artykuł A Sound Monitoring of the Vegetation Using Remote Sensitive Teams 5 LO Kensat. To jest, proszę Państwa, grupa osób, która już tutaj u nas była. To są osoby, które brały udział w międzynarodowych zawodach, tak? To mogę nazwać międzynarodowe zawody. Prezentowały tutaj właśnie swoje dokonania. Dzisiaj mamy ich ponownie. Przedstawili nam tutaj artykuł, więc jeszcze raz gratuluję Państwu. Może ja tym razem podejdę. Gratuluję. 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 Nie wiem, czy Państwo sobie tutaj wybierzecie. Proszę bardzo. Kolejna pierwsza nagroda pani Daria Fedorowa i pan Władimir Stęclak. Jest pani Daria na pewno. Proszę Państwa, nagroda za artykuł Possibilities of Using Deep Neural Networks in Predictive Maintenance. Pani Dario, gratuluję. Załącznik. Gratuluję. I zapraszam do zdjęcia. Szanowni Państwo, teraz kategoria szkół średnich. Ja bardzo cieszę się, że szkoły średnie również włączyły się w naszą konferencję. Mam nadzieję, że ta ilość tych szkół będzie sukcesywnie się zwiększała, bo taki kontakt młodych osób, bardzo młodych można powiedzieć osób z nauką jest niezbędny, jeżeli chcemy myśleć w ogóle o dalszym rozwoju. I tutaj, proszę Państwa, 2 autorów, Damian Pryszcz i pan Przemysław Paciorek, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Praca ma tytuł MUN 60, klawiatura biometryczna dostosowana do rozluźnienia napięcia mięśni dłoni, wspomagania leczenia zespołu RSI, dysfunkcji związanych z nadgarstkami i wygody użytkownika. Proszę. Gratuluję. Pan Przemysław, pan Damian. Gratuluję, panie Damianie. Gratuluję do zdjęcia. Kolejna nagrodzona osoba, również z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, to jest pan Kamil Widzyk. Praca ma tytuł Śmigłowiec laboratoryjny.
Jest pan Kamil, tak? Jest. Panie Kamilu, gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejna nagroda w kategorii uczniów szkół średnich dla 4 autorów. Pan Adam Chodura, pan Ryszard Górczak, pani Małgorzata Kalika i pan Szymon Kosma. Praca zatytułowana jest Inteligentny basen. Gratulacje. Pan. Panie Ryszardzie, pan. Panie Szymonie, gratuluję. I pan Adam. A tu jest dla pani Małgorzaty. Przekażcie to. Szanowni Państwo, kolejna nagroda jest nagrodą dziekana. Ja tutaj chciałbym poprosić na scenę szefa Koła Naukowego Inżynier XXI wieku, który, można powiedzieć, zapoczątkował tę naszą konferencję. Jacku, zapraszamy Cię tutaj na scenę. Można powiedzieć, że szefowanie kołu naukowemu, czyli organizatorowi tej konferencji, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, proszę Państwa, to jest to, że nagrodę uzyskuje pan Michał Janus za pracę pod tytułem Laser CO2 i ta praca była wykonana pod kierunkiem tutaj pana doktora Jacka Leśnickiego, czyli szefa Koła Inżynier XXI wieku. Tutaj od razu rozwiewam wątpliwości. Ta nagroda nie była związana stricte z kołem, tylko naprawdę z urządzeniem, które robiło wrażenie. Mam nadzieję, że Państwo widzieliście to urządzenie. Część osób korzystało z możliwości wygrawerowania sobie takich, można powiedzieć, naszych konferencyjnych nieśmiertelników wykonanych tam z jakiejś sklejki. Więc naprawdę jest to urządzenie w pełni profesjonalne i ja naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem. Więc Panie Michale, nie wiem, jest Pan, tak? Panie Michale, rozumiem, że to nie była rodzina, tak? To... Dziękuję. Proszę, Jacku, proszę wręczyć. O, przepraszam, tutaj jest jeszcze dla opiekuna tej pracy. Jacku, proszę bardzo. Gratuluję. Dobrze, proszę Państwa, mamy tą taką oficjalną część, można powiedzieć, już zakończoną. Teraz pozostaje kwestia, która na pewno większość z Państwa nurtuje, jak to będzie wyglądało dalej, czyli co będziemy robić w ramach tego naszego losowania. Proszę Państwa, tutaj kolega Mateusz ma już to magiczne pudełko z wszystkimi losami. Teraz potrzebujemy tylko kogoś, kto wylosuje te dwie osoby. Może poprosimy, może to być kobieta? Może być pani tutaj doktor? Tak? Zgadzacie się?
Dobrze. Na pewno te osoby, które będą wylosowane, się zgadzają. Reszta może mieć później jakieś reklamacje, ale to po zakończeniu. Dobrze. Nie wiem, czy możemy zwolnić tą blokadę. Może pan pokazać, że te losy tam są. I to nie są losy, które są z jednym numerem. Jak ktoś jest zainteresowany, możemy zrobić komisję taką skrutacyjną. Państwo podejdziecie i... Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, kto liczy głosy tak naprawdę. No. Więc okej. Czy ktoś z państwa chce wylosować? Oczywiście ten, kto nie wrzucał tutaj kuponu. Czyli zdajecie się tutaj państwo na panią doktor, tak? Okej. Czyli pani doktor zamyka oczy, patrzy się w drugim kierunku i... Mało tego jest tutaj. Zawsze wybieram. Tak? To jest ten numer? Znaczy, pytałem się dlatego, bo jest troszkę ucięty. Proszę państwa, numer 350. Jest szczęśliwiec? Losujemy dalej, no. Proszę państwa, mamy troszkę czasu, więc okej. Nagroda na pewno nie wraca do organizatorów, więc będziemy tak długo losować, aż wylosujemy. Jeszcze wyższy numer. 562. Dobrze. Losujemy dalej. A, tak? Organizator nie może, jest napisane. Proszę państwa, radość jest troszkę przedwczesna, bo regulamin zakłada, że organizator nie może wygrać nagrody. Ale mogę ją przekazać. No nie, Robert, nie. Można powiedzieć, no szczęście i pech w jednym, tak. No. Proszę państwa, 339. Jest. Niech pan dobrze sprawdzi. Dobrze pan ma? Proszę bardzo. No, chyba tak. Przyłożymy. Pasuje. Okej. Zwycięzcą jest pan Dominik Gajek, tak? Gajek. Jest pan studentem naszej uczelni. Niech mi pan powie, z jakiego kierunku, z którego semestru? 5. semestr automatyka, robotyka, czyli OMC inżynier, o mało co inżynier, jeszcze 2 semestry i dyplom inżyniera pan uzyska. Gratulujemy. Oklaski, proszę państwa. Super, gratuluję. To rozumiem gdzieś tam do dokumentacji? Tak? No dobrze, znowu losujemy dalej. Na tyle osób. Znowu wysoki numer, proszę państwa, 576. Nie słyszę bingo, czyli dalej losujemy, tak? Ale to osoba musi być obecna. A jest ta osoba obecna? Tak, bo pani Ale... nauczycielka czuwa. Tak, miałam. No. Bo jeżeli nie będzie tej osoby tutaj, no to niestety będziemy musieli losować dalej, bo warunkiem było to, że ona musi tutaj być z nami. No to w takim razie losujemy, proszę państwa, dalej. Same wysokie numery. 554.
Nie ma, tak? Jest. No zgadza się. Zgadza się. Pan Lubosław Dulina, University of Żylina. Gratuluję, panie profesorze. No ma pan szczęście. Pan profesor prosi, chce przekazać nagrodę, żebym wylosowała kolejnego studenta. No, proszę państwa. Pan profesor wylosuje. No. Żeby to był student. Ważne, ma być student. Numer 166. Dalej losujemy. Nie ma takiej osoby chyba. Kolejny raz. Tak. No, wysoki numer. 564. 564. Panie profesorze. Panie profesorze, no podważa pan to, co mówiłem tutaj przed chwilą, że to wszystko jest... Wychodzę tylko dlatego, żeby pokazać, że ten numer mam. A ten poprzedni? Też mam. Ile ma pan profesor tych numerów? Jest nawet napisane. Tak spróbuję ponownie. Kolejny numer jest 33. 33. Jest. Dobrze. Proszę bardzo, panie dziekanie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Myślałem, że pan entuzjastycznie wbiegnie na tą scenę. No zgadza się, tak. Pan? Imię, nazwisko z kierunku. Pan Kacper Dylong, ATH, Wydział Budowlanej Informatyki, kierunek informatyka, semestr pierwszy. Gratulacje. Pan profesor wręczy panu tą nagrodę. Dziękuję, panie profesorze. Brawa dla pana profesora. Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że troszkę ta atmosfera się rozluźniła tutaj podczas tego losowania. Mamy jeszcze 2 karty podarunkowe, więc rozlosujemy jeszcze te karty podarunkowe jako takie nagrody, pocieszenia. To są karty podarunkowe do Empiku, więc państwo będziecie mogli teraz w tym okresie przedświątecznym sprawić sobie małą niespodziankę. Dobrze. Proszę państwa, 184. 184. Nie ma. Proszę państwa, 544. Same wysokie numery. $598. Jest pan, tak. Już się obawiałem, że profesor Robert podniesie rękę do góry, że ma też taki numer.
Zgadza się, jest 598. Pan Wojciech Gazurek, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Kierunek semestr. Dobrze, po zastanowieniu. Okej, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, 185. No, trafiliśmy. Zgadza się. Pan Jakub Biegun, ATH, kierunek. Eksploatacja pojazdu. Wszystko jasne. Proszę bardzo, Panie Jakubie. Proszę Państwa, na tym kończymy i rzeczywiście teraz nasza konferencja już przechodzi do historii. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to, że wytrwaliście do końca. Było troszkę emocji pod sam koniec. Mam nadzieję, że same pozytywne wrażenia Państwo wyniesiecie zarówno z naszej konferencji, jak i pobytu. Zapraszamy Państwa tutaj oczywiście po raz kolejny. Jak widzicie, już mamy zaplanowaną 13. konferencję, na pewno niepechową, 8 grudnia 2023 roku. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.